topowy.com. Najlepsze audiobooki. Tak się zaczęło, przebudziłem się. W pokoju było ciemno. Na tle niewidocznej ściany polśniewały dwa wąziutkie pasemka szarości. To szpary w okiennicy przepuszczały pierwszy dzienny brzask. Siennik zachrzęścił. Podniosłem się ostrożnie, aby nie zbudzić towarzysza śpiącego po przeciwległej stronie izby. Zbliżyłem się na palcach do okna, wolniutko odsunąłem żelazny haczyk przytrzymujący szeroką, ledwie oheblowaną deskę i lekko ją pchnąłem. Zawiasy zaskrzypiały piskliwie, ktoś poruszył się i usłyszałem senny głos Karola. Co tam robisz, Janie? Oddycham świeżym powietrzem. Śpi, jeszcze nie ranek. Mruknął coś w odpowiedzi, słoma zachrzęściła i znowu zapadła cisza. Oparłem się o poprzeczną belkę i wyjrzałem. Pode mną rozciągał się czarny pas ziemi ogrodzonej palisadą z bali, wysoką na 1,5 chyba człowieka, z bramą o 2 skrzydłach zamkniętą na głucho, podpartą długimi tykami. Za bramą w cieniu ustępującej nocy widać było niezmierzoną, pustą przestrzeń. Na jakichś odległych krańcach, gdzie przeczuwać należało horyzont, czerniała nieregularna, zamazana linia, dalekie pasmo gór skalistych. Spojrzałem w lewo. Tam toczyła swój płytki nurt niewidoczna rzeka. Za nią ciągnęła się taka sama płaszczyzna, ograniczona z jednej strony atramentową ścianą lasu. Sięgnąłem po lornetkę. Przestrzeń rozrosła się w jej szkłach, góry stały się bliższe i jeszcze groźniejsze. Las posępniej rysował się czarnym konturem. Tylko wody nadal nie dojrzałem. Musiała płynąć w dolinie, bezgłośna w tej ciszy. Skierowałem szkła prosto przed siebie i wydało mi się, iż dostrzegam jakiś ruchomy punkt. Czy była to antylopa biegnąca do wodopoju, czy jakiś drapieżnik powracający z nocnych łowów? Nie mogłem stwierdzić. Szarzało coraz bardziej, tumany mgieł przewalały się równiną. Wówczas usłyszałem lekkie skrzypienie piasku w dole. Ktoś podniósł się z ziemi, z ciemnego kącika utworzonego przez 2 krzyżujące się ściany ogrodzenia. Przetarłem zaspane oczy. Colorado. Oczywiście on. Dziwny człowiek. Ja mam spać pod dachem? O nie, dżentelmeni. To ujdzie w zimie, jak śnieg zawali ziemię, ale nie teraz. Colorado. Dostrzegłem, jak wspiął się na półkę biegnącą w połowie wysokości palisady i wyjrzał za ogrodzenie. Stał nieruchomo przez chwilę, potem lekko zeskoczył i zniknął w mroku. Pewnie wrócił do swego legowiska. Spotkaliśmy go przed 2 dniami w pustej okolicy. Mieliśmy już wówczas za sobą spory szmat przebytej drogi. Z krajem jałowcowego lasku, potem poprzez krzaki pachnącej szałwi jechaliśmy prosto, jak strzelił, aż nagle podniosła się kurtyna lasu, drzewa odbiegły w prawo i lewo odsłaniając nagi, obły wzgórek. Na jego szczycie stał samotny jeździec z kolbą rusznicy wspartą na łemku siodła, nieruchomy i wspaniały w swej nieruchomości. Wyglądał jak pomnik albo jak aktor na scenie uwolnionej z czarno-zielonej zasłony. Mimo woli ściągnąłem cugle. Słońce migotało na lufie broni, a przejrzyste powietrze pozwalało dostrzec każdy szczegół ubrania nieznajomego. Było bajecznie kolorowe, jak w teatrze, szepnąłem do Karola. Albo jak w cyrku. Któż to jest, u licha? Pytanie było usprawiedliwione. Jeździec mienił się barwami tęczy. Od błękitu kapelusza, poprzez krwawą czerwień okręcającego szyję szala, którego końce spadały sztywno i ciężko, jakby zrobione z ołowiu, poprzez cytrynową kurtę, aż do spodni zielonego koloru. Staliśmy, dopóki posąg nie ożył nagle. Podniósł broń i zjechał galopem z pagórka. Zatrzymał się tuż przed nami tak gwałtownie, że koń wyrzucił kopytami chmurkę kurzu i przysiadł na zadzie. Witam podróżnych. Głos miał nieco chropawy, ale przyjemny dla ucha. Witam, powtórzył. Dokąd to dobre czy złe bogi prowadzą? Karol w milczeniu wykonał ruch ręką, za i przed siebie. Przez tę krótką chwilę przyjrzałem się nieznajomemu. Z bliska nie wydawał się już tak bajecznie kolorowy. Błękitny kapelusz jakby poszarzał, czerwień szala zbladła, cytrynowa kurta świeciła wyblakłymi plackami łysin, zielone spodnie, pełne łat i cer, przybrały barwę szarozgniłą. Jedynie buty wyglądały solidnie. Jestem Colorado, rzekł jeździec. Skinąłem głową. Kiedyśmy przed 3 dniami opuszczali malutkie miasteczko o hiszpańskiej nazwie Santa Rosa. Pamiątka z czasów konkwistadorów. Gospodarz obskurnej tawerny powiedział, w tych okolicach łatwo zabłądzić. Tu popatrzał na nasze aż zbyt schludnie wyglądające sylwetki, nowicjusze, i dodał, przed wami wyjechał Colorado. Jak dobrze popędzicie koni, tu go dognacie. On się nie spieszy. A kto to jest? Zagadnął Karol. Nie byliśmy nigdy w tych stronach. Obrzucił nas pogardliwym spojrzeniem. Tak właśnie myślałem. Kto to jest? Zapytaj się pan lepiej, kto to nie jest. Chociaż i na to pytanie nie odpowiem. Colorado jest wszystkim po trochu, a jednocześnie niczym. Po tym niezrozumiałym wyjaśnieniu zebrał puste kufle po piwie i odwrócił się do nas plecami. A więc mieliśmy przed sobą Colorado. Nie trzeba było odgadywać, że jest to po prostu przezwisko. Colorado,
To imię wielkiej rzeki mającej swe źródła w górach skalistych, a ujście w Zatoce Kalifornijskiej. Na terytorium Nowego Meksyku, na Dzikim Zachodzie, jak określano tę ziemię, przedstawiał się, kto chciał, kiedy chciał i jak chciał, albo nie czynił tego wcale. Ach, Colorado, powtórzyłem. Słyszeliście o mnie? W Santa Rosa powiedzieli nam, że jeśli pognamy konie, to dopędzimy Colorado, bo on się nie spieszy. Uśmiechnął się. To prawda, życia nie przegonisz. W Santa Rosa siedzi w gospodzie El Paso. Jakiś niby Hiszpan, niby metys o strasznie długim nazwisku, ale wielki cymbał. Na pewno on was tak objaśnił. Zdzieres, chętnie wskaże gospodę lepszą niż El Paso. I znacznie tańszą, bo bezpłatną. Zawrócił konia. No, dżentelmeni, jeżeli to panom odpowiada, ruszajmy. Nie wiedziałem, czy śmiechem, żartem, czy też w pełni powagi mamy przyjąć to niespodziewane zaproszenie. Karol rozstrzygnął sprawę. Bezpłatna gospoda, rzecz nie do pogardzenia. W Santa Rosa zdarto z nas 10. skórę, więc jeśli droga wiedzie na południe, a wiedzie, ruszyliśmy strzemie w strzemie. Jałowy step stanowił najszerszy gościniec świata. Colorado okazał się niezwykle rozmowny, ale ile w jego słowach tkwiło prawdy, a ile fantazji, nie sposób odgadnąć. Tak, koledzy, mówił, przyjemna jest konna jazda. Przedkładam ją ponad inne, chociaż i kolej to dobry wynalazek. Oczywiście, jak się komuś spieszy. Ale mnie się nie spieszy, wam chyba również? Pierwszy raz tutaj, a na nasze potwierdzenie rzekł jakby od niechcenia. W wagonie pociągu jest znacznie bezpieczniej. Napady? Zagadnął Karol. Zdarza się. Apache, Comanche, Indianie Pueblo, no i oczywiście dobrana partia obiboków spod ciemnej gwiazdy, czyli przybyłych ze wschodu. Musieliście taką drogę wybrać? Wyglądacie na nowicjuszy. Ubranka jak z igły. A pan dawno tutaj? Zapytałem. Widziałem ja już, jak wbijano srebrne ćwieki w Promptory Point. Ileż, u licha, mógł mieć lat? Kiedy w Promptory Point, pod Ogden, wbijano uroczyście srebrne haki w ostatni podkład torów pierwszej na świecie linii kolejowej łączącej Atlantyk z Pacyfikiem, był rok 1869. Przed 15 laty, bawił pan tam z rodzicami? Zapytałem niewinnie. Spojrzał na mnie przenikliwie. Jakiś skurcz przebiegł mu po twarzy. Przez 3 lata pracowałem przy budowie tej linii i zaręczam, że nie była to robota na siły chłopca. Ale dajmy temu spokój. Lepiej popatrzcie, jak preria zielenieje. Jedyna to pora roku, podczas której nieco wilgoci zbiera się w tej ziemi. Przyjemnie oddychać. Potem robi się piekielnie gorąco, a wiatr podnosi tumany kurzu, że świata nie widać. Wy tego nie znacie. Byliśmy w zeszłym roku w Arizonie, wtrąciłem. Wstrzymał na sekundę konia i popatrzał na nas uważnie. Wydało mi się, że mnie świdruje na wylot swym spojrzeniem. Nieprzyjemne uczucie. Nie wyglądacie na blagierów, stwierdził po chwili milczenia. Arizona? To jeszcze dziki kraj, prawie jak ten. Czy to oznacza, że Nowy Meksyk jest właśnie dziki? Znowu zerknął na mnie. W tych stronach nigdy nie było spokojnie. Pamiętam pierwsze powstanie Apachów w 1857. Potem, chyba od 1861 roku, przez 10 lat stałe walki z napierającym od wschodu osadnictwem. Potem próby zgromadzenia Apachów na jednym terytorium, w rezerwacie. Generałowi Crookowi udało się wprawdzie ściągnąć garstkę czerwonoskórych i osadzić na wyznaczonym obszarze, ale reszta wędruje sobie, dokąd chce i kiedy chce. Raz spacerują po Nowym Meksyku, raz po Arizonie, kiedy indziej odwiedzają nawet Meksyk, przekraczając Rio Grande albo posuwają się z biegiem Colorado i szukaj wiatru w polu. Co robią dzisiaj? Co zrobią jutro? Któż odgadnie? Na dodatek żrą się między sobą. Apache Mescalero, Apache Tonto, Apache Lipan, Apache Zachodni. Kto ich tam zliczy? Tak, moi panowie. Jeśli wybraliście się na krajoznawczą wycieczkę, trzeba było udać się w inne strony. Chyba że macie ważne sprawy do załatwienia. Zresztą, nie moja rzecz. Wszystko to powiedział jakimś nieprzyjemnym tonem, bez cienia uśmiechu. Wolałem więc nie pytać. A Karol? Karol milczał przez cały czas jak zaklęty w kamień. Jechaliśmy w miarę prędko, w miarę wolno, preria z rzadka porosłą trawami. Czarny lasek pozostał daleko za nami, a teraz cała przestrzeń migotała w słońcu barwami kwiatów, których łodygi chwiały się w podmuchach ciepłego wiatru i z suchym szelestem biły po końskich nogach. Te barwy cieszyły początkowo wzrok, ale wkrótce ogarnęło mnie znużenie. Jakże jednostajny krajobraz. Z nudów począłem przyglądać się broni naszego nowego towarzysza. Popatrzyłem na długaśną rusznicę. Jak na człowieka nieco obeznanego z bronią wrażenie było wstrząsające. Powiem krótko. To była zupełnie haniebna broń, nie przynosząca właścicielowi zaszczytu. Nie wierzyłem własnym oczom. Lufa jakby nieco krzywa, a na dobitkę w 2 miejscach przytwierdzona do łożyska drutem. Kurek, jak w muszkietach z ubiegłego stulecia. Chyba to,
Coś należało nabijać od przodu. Jak z takiego muzealnego eksponatu można strzelać? A kolba? Kolba barwy nieokreślonej, o nierównej powierzchni. Wyglądało na to, iż wielokrotnie musiała zastępować młotek. O broni krótkiej niewiele mogłem rzec. Z bardzo głębokich i zniszczonych futerałów pasa sterczały tylko czarno lśniące uchwyty. Przed samym południem zatrzymaliśmy się nad srebrzystym strumykiem, gdzie trawa rosła gęściej, a malutki jałowcowy zagajnik rzucał nieco cienia. Obaj z Karolem powiedzieliśmy konie nad strugę, ale Colorado postąpił inaczej. Obszedł najpierw oba brzegi strumyka, z kilkanaście chyba yardów, potem zniknął wśród jałowców, by wreszcie wyłonić się z gąszczu, lekko pogwizdując. W porządku, oświadczył. Stary Colorado wszystko dobrze przepatrzył. Na przyszłość radzę wam naśladować go, jeśli nie chcecie stracić pewnego dnia swego pięknego uwłosienia głów lub zwiększyć ciężaru ciała o wagę jednej kuli. Zajął się rozsiodłaniem konia. Ten monolog uznałem za próbę zastraszenia nowicjuszy. Za takich nas przecież uważał. Spojrzałem wymownie na Karola i wzruszyłem ramionami. Colorado musiał dostrzec ten ruch, bo nie przerywając swej czynności, dorzucił, możecie w to wierzyć albo nie, nie trzeba jednak lekceważyć człowieka, który zna Nowy Meksyk jak własną kieszeń. I nie trzeba się też obrażać, próbował go udobruchać Karol. Mój przyjaciel na pewno nie ma takiego doświadczenia, ale przecież coś nieco świata oglądał. Pewnie chodzi o tę Arizonę. Oglądaną z okien dyliżansu, gdzie tam? Prędzej z okna kolejowego wagonu. Odwróciłem się gwałtownie, aby odpowiedzieć na złośliwość. Mój towarzysz trącił mnie w ramię. Zbyt powierzchownie ocenia pan ludzi, Colorado, powiedział spokojnie. Nasza podróż przez Arizonę w niczym nie przypominała jazdy koleją. Może, chociaż coś za bardzo, nie obrażajcie się, wyglądacie na zasiedziałych mieszczuchów, którzy wybrali się na letnią wycieczkę. Wasz ubiór, wasza broń. Zresztą, co mi do tego? Lepiej rozpalmy ognisko. Nie znoszę zimnego jedzenia w najgorętsze nawet dni. Roześmiał się, jak z dobrego żartu, po czym z osmolonym, pogiętym garnkiem, który wydobył z juków, powędrował po wodę. Nieprzyjemny typ, mruknął Karol. Raczej dziwny, odparłem półgłosem i począłem ścinać jałowcowe gałązki. Kiedy zgromadziłem ich sporą naręcz, cisnąłem na miejsce, z którego Karol usunął myśliwskim nożem trawę. Tak postępowaliśmy zawsze podczas obozowania na prerii. Karol był pod tym względem pedantem. Niegdyś żartowałem z takiej ostrożności, ale jeden widok pożaru stepu zmienił mój pogląd. Colorado powrócił i z aprobatą pokiwał głową. Potem ukląkł, zgarnął nieco chrustu i wydobył z głębin przepastnej kieszeni najprawdziwsze krzesiwo. Z trudem powstrzymałem uśmiech. Z kolei Colorado wyjął blaszane pudełeczko z chłupką. Szczęknął krzemień o metal, błysnęły iskierki, uniósł się szary słupek dymu, a w chwilę później buchnął płomień. Gotowe, stwierdził i postawił bokiem do ognia pogięte naczynie. Postąpiliśmy podobnie. Gdy woda poczęła bulgotać, wsypaliśmy zmielonej na pył kawy, a Colorado nie odmówił jej przyjęcia. Natychmiast odwzajemnił się, wręczając każdemu z nas po sporej garści pemikanu. Suszonego, zmielonego mięsa, wspaniałej potrawy, przyrządzanej od wieków przez wszystkie chyba plemiona indyjskie północnej Ameryki. Dołożyliśmy do tego nieco sucharów zabranych na drogę jeszcze w Milwaukee i uczta wypadła znakomicie. Kiedy wreszcie nabiliśmy fajki tytoniem, zapytałem, nie używa pan zapałek? Nigdy. Łatwo nasiąkają wilgocią. Można co prawda próbować 2 kawałkami drewna. Raczej kołkiem i deseczką. Wtrąciłem, znacie ten sposób? Zdziwił się. Znamy, stwierdził Karol. Jest jednak zawodny. Kiedyś po ulewnym deszczu żaden z wojowników czarnych stóp nie mógł wykrzesać ani iskierki. Właśnie, nie masz jak krzesiwko. Służy mi od wielu lat i nie psuje się. Harcmistrz, ale gdzież to oglądaliście czarne stopy? W cyrku, Colorado, odezwał się mój przyjaciel, lepiej rozstańmy się. Wolę stracić bezpłatną gospodę niż wysłuchiwać pańskich złośliwości. Myślałem, że traper wybuchnie gniewem. Ale nie, twarz mu się tylko skurczyła nieprzyjemnie. Złośliwości? Powtórzył. Tacy jesteście drażliwi. Kto lubi złośliwości? Ale ja mam zwyczaj gadać, co chcę i kiedy chcę. Colorado, krzyknąłem podrażniony. Rozstańmy się w spokoju. Ani ja, ani Wielki Bóbr nie przyjechaliśmy tu szukać zwady. Co? Spojrzał na nas uważnie. Wielki Bóbr? Niby, kto? Wskazałem palcem na Karola. To jego przezwisko. Znane jest dobrze w Kanadzie, ale nie tylko tam. Traper podniósł się wolno od ogniska. Wstaliśmy również. Ludzie, powiedział jakby wzruszonym głosem, czy to prawda? Ale uparty, mruknąłem. Jeśli to prawda, ciągnął pomijając milczeniem moją uwagę, to wy dwaj zlikwidowaliście przed rokiem jakąś bandę w Arizonie, tak? Słyszałem coś o tym. Karol skinął głową, a ja dodałem, było nas tam więcej. Wielki Bóbr, marzyłem, żeby was spotkać. Prawdziwych Westmanów coraz mniej na świecie.
Przyjdzie czas, że po preriach uganiać się będą już tylko hodowcy bydła. A pan, zwrócił się do mnie, musi być tym lekarzem, który pomagał wielkiemu Bobrowi. Jeśli chociaż ćwierć prawdy jest w tym, co mi o was opowiadano, jesteście zuchy, co się zowie. Zmylił mnie wasz wygląd. Nasze nowe ubrania? Zapytałem złośliwie. I nasza broń, która nie rozpada się w kawałki? Spojrzał na mnie ostro, ale zaraz uśmiechnął się. To przytyk. Nie obrażę się. Niektórzy twierdzą, że ubiór o niczym nie świadczy. To zależy kiedy. Strój to cząstka człowieka, coś o nim mówi. A co się tyczy broni, jeszcze zobaczymy, która celniej strzela. Klepnął się po udach i znowu siadł. Uznaliśmy spór za zlikwidowany. Co pan tam wyweszył w lasku i nad strumieniem? Zapytałem, zajmując miejsce przy ogniu. Mogę ci na to odpowiedzieć. Wtrącił się Karol. Colorado odnalazł czyjeś tropy, ale mocno już zatarte, dlatego teraz zachowuje się tak beztrosko. Rzeczywiście, zatarte ślady. Ktoś tu obozował, jeśli się nie mylę. I odjechał, od tam, wskazał ręką. Jak pan na to wpadł? Przypadkowo. Mam niezły wzrok, ale uznałem, iż jedno sprawdzenie wystarczy. Dlatego dałem spokój poszukiwaniom. Mruknął coś do siebie, a później poinformował, 3 ich było tutaj. Czerwonoskórzy? Zapytałem. Nie. Konie podkut i buty z obcasami. Nocowali w lasku. 2 razy słońce od tamtej pory zaszło, jeśli się nie mylę. A poza tym, jeden koń stąpał bardzo dziwnie. To rzadko się trafia. Musiał być kradziony, a złodziej nie poznał się w czas. Zaskoczył mnie taki nieoczekiwany wniosek. Dlaczego? Wytłumaczę panu, doktorze. Pan pozwoli, że będę używał tego tytułu. Proszę. Powiedziałem, że koń kradziony, bo nikt, kto wybiera się na prerię, takiego wierzchowca nie kupi. Chyba ślepy. Pan wie przecież, jak koń chodzi. Lewa noga przednia i prawa noga tylna, potem prawa przednia i lewa tylna. Ale niekiedy trafia się takie zwierzę, które posuwa się bokami. Jak to? Tak, że najpierw stawia 2 lewe nogi, potem 2 prawe. Zupełnie jak wielbłąd. Powiadają wówczas, że chodzi kroczem albo skroczem, albo że ma skrocza. Mniejsza z tym. Takie konie są bardzo szybkie. No więc, to nie są konie dla Westmanów. Zostawiają tak inne ślady, że nie sposób nie zwrócić na nie uwagi. Jednego takiego konia bez trudu rozpoznać by można w całym tabunie. Kto się zna na koniach, nie kupi takiego zwierzęcia na prerię. Spojrzałem pytająco na Karola. Skinął głową. No właśnie, wielki bóbr wie, ale z pana, doktorze, to żaden koniarz. Przyznałem, że koniarzem żadnym nie jestem, chociaż potrafię na oko odróżnić habetę od dobrego wierzchowca. Podjął znów Colorado. Są inne, jeszcze gorsze, ale poznać się na nich można dopiero podczas jazdy. Takie zdradliwe bestie. Trzeba panu wiedzieć, że istnieją wierzchowce, które w galopie uderzają tylnymi kopytami o przednie. Jeśli jeździec w porę się nie zorientuje i nie będzie mocno ściągał cugli, konik przekoziołkuje. Najczęściej nie podniesie się więcej. Ani on, ani jeździec. O takich koniach mówią, że się ścigają. To fachowe określenie. Pan się chyba wychowywał z końmi, Colorado? Tylko przez pewien czas, ale opowiedzcie lepiej, jak tam było w Arizonie. Już otwierałem usta, ale Karol wpadł mi w słowo. Może później, to długa historia. Colorado nie nalegał. Spojrzał w niebo, sięgnął do którejś z licznych kieszeni swego przyodziewku i wydobył z niej najprawdziwszy zegarek. To było dla mnie zaskoczenie. Jakiż Westman nosi zegarek? Ten delikatny przyrząd, tak mało odporny na wstrząsy i wilgoć. Trapper czy Westman regulują swój dzień według położenia słońca. Topowy.com. Najlepsze audiobooki. A noc według gwiazd i zaręczam wam, iż nawet ja nie odczuwałem braku jakiegokolwiek innego czasomierza. Zegarek był solidny, wielki, metalowy, mocno porysowany i błyszczący od stałego zapewne wycierania. Colorado otworzył solidną kopertę i spojrzał na tarczę. Już po pierwszej, jeśli na wieczór mamy stanąć w zagrodzie sama Obrie, zbierajmy się. To mój imiennik. Dodał, ja jestem również Samuel. No, szybko, szybko. Po nocy jechać nieprzyjemnie. Można wpaść w jakąś dziurę albo wprost w ramiona meskalerów, lipanów, tantów, czy jak tam jeszcze się wabią, innymi słowy, apaczów. Mnie co prawda skalp nie grozi, ale wy obaj macie dość bujne czupryny. Tak gadając zabrał się do siodłania konia. Ruszyliśmy za jego przykładem. Colorado, czyżby pana już raz oskalpowano? Zapytałem. Mnie, wrzasnął dopinając popręgu. To im się nie udało i nigdy nie uda. Spójrzcie, zerwał kapelusz z głowy, była naga jak kolano. W młodości przechodziłem jakąś paskudną chorobę. Wyjaśnił, a po niej wszystkie włosy mi wypadły. Tyfus plamisty, stwierdziłem. Może i tak, doktor lepiej się na tym zna. Miał pan szczęście, Colorado, zauważyłem. Tanim kosztem się pan wykręcił. Najczęściej to się umiera, nie będę zaprzeczał. No, jak tam? Gotowe?
Uderzyliśmy wierzchowce cuglami i ruszyli kłusem, a potem galopem. Colorado dobrze ocenił odległość, bo nim słoneczna tarcza dobiegła horyzontu, zgrzani, zakurzeni i szczęśliwi na widok ludzkiego domostwa, wjeżdżaliśmy w bramę wysokiej palisady. Za nią, na obszernym podwórcu, wznosiła się budowla zbita z grubych bali, z wąskimi okienkami i dachem spadzistym, pochylonym w jednym kierunku. Na nasz widok wybiegł podrostek ze strzelbą w garści. Jak się masz, George? Zawołał Colorado. Odłóż tę pukawkę. Gdzie ojciec? Ach, to wy. W tej chwili druga postać ukazała się na podwórzu. Był to starszy mężczyzna, z odkrytą głową, z włosami lekko przypruszonymi siwizną, o ruchach energicznych i twarzy spalonej na brąz. Halo, Sam! Krzyknął znowu nasz przewodnik. Sprowadziłem gości. Halo, Sam, witaj. Zejdźcie z koni, panowie. Proszę w moje niskie progi. George, zawiadom matkę. A kiedy chłopak oddalił się, zaczął wypytywać Colorado, gdzieś się kręcił. Chyba rok ciebie nie oglądałem. Ani ja ciebie, stary niedźwiedziu. Nie byłem pewien, czy ta buda stoi jeszcze na swoim miejscu. A dlaczegoż nie miałaby stać? Ba, dużo jeszcze wody popłynie w Rio Grande, zanim w tych stronach domy rozpadać się będą tylko ze starości. Ale mnie już wówczas tutaj nie znajdziesz. Pleciesz głupstwa, Sam. Pozwólcie, panowie, zwrócił się do nas. Przez wąziutką sionkę wprowadził nas do nieco mrocznego wnętrza. Malutkie otwory okienne skąpo przepuszczały światło, a na dworze poczęło zmierzchać. Siadajcie. Zdjęliśmy kapelusze, broń odstawili do kąta i opadli na ciężkie, ledwo oheblowane ławy, z czterech stron otaczające równie prymitywny stół. Colorado od czasu do czasu lubi straszyć, uśmiechał się gospodarz, ale tu kraj spokojny i nie ma się czego obawiać. Obawiać, a to dobre, popatrz na nich, Sam, popatrz dobrze. Oni i obawa. Palec Colorado wskazywał raz na Karola, raz na mnie. Nie mogliśmy pojąć, o co mu chodzi. Słyszałeś o tej hecy w Arizonie? Na pewno słyszałeś, żebyś wiedział, że to właśnie oni. Te dwa zuchy dały radę całej bandzie. O'Brien spojrzał na nas pytająco. Kiwnąłem głową, ale dodałem, przesada. Tam było nas dobrych kilkadziesiątek. Farmer roześmiał się, co za skromność. Słyszałem o was, pewnie, że słyszałem. Mówiono, że zrobiliście porządek w Arizonie. Sami czy nie sami, nieważne. Rozmowę przerwał George, który wniósł 3 zapalone świece w prymitywnych lichtarzach, a po chwili gospodyni postawiła na stole zimne i gorące mięso i zajęła miejsce obok nas, uścisnąwszy każdemu rękę. Tak oto miałem przed sobą typową rodzinę osadniczą, przedstawicieli wielkiej masy drobnych rolników, jacy od dziesiątków lat parli na zachód, szukając urodzajniejszych, a przede wszystkim obszerniejszych od dotychczas uprawianych terenów. Jeszcze w roku 1861 niezmierzone ziemie rozciągające się między Doliną Mississippi a Kalifornią stanowiły kraj prawie dziewiczy. Żyło tu nie więcej niż 500 000 ludzi, a po pustych obszarach wędrowali swobodnie Indianie, których liczba sięgała 300 000. Na północy Siouxowie, a raczej, prawidłowo, Dakoci, na zachodzie Cheyenne'owie i Arapahowie, na południu Apache, Komańcze i szereg mniejszych plemion. W 3 lata później, w roku 1864, co najmniej 150 000 osób wywędrowało z terenów leżących nad Missouri na daleki zachód. Jak obliczano, w jednym tylko roku przez Omaha przeszło 75 000 ludzi z 75 000 sztuk bydła, 30 000 koni i mułów, 22 000 ton bagażu załadowanego na wielkie wozy. Wielu z nich dążyło w góry szukać skarbów, wielu było włóczęgami, ale potężną grupę stanowili ludzie pragnący zaorać i obsiać niczyje dotąd i nietknięte pługiem stepy. Teraz, w 1884 roku, na dawnych pustkowiach rosła pszenica, ogromniały stada domowego bydła i wznosiły się błyszczące świeżością ściany zagród. Jednakże kraj był wielki, więc ciągle jeszcze w jego południowych i południowo-zachodnich partiach częściej spotykało się płową zwierzynę czy indyjskiego wojownika niż farmera. W takim kraju znajdowaliśmy się obecnie, Karol i ja, a chociaż siedzieliśmy za stołem przy blasku luksusowych podówczas świec, wiedziałem dobrze, że o milę dalej, poza linią pól i pastwisk O'Briena, rozciąga się pierwotna głusza, niezbadana jeszcze przestrzeń lasów i stepów, przecięta rzeczkami o nieustalonych nazwach, poprzedzielana pasmami górskimi o szczytach, na które nikt jeszcze się nie wspinał. Takim był Nowy Meksyk, obszar nieposiadający praw stanowych, rzadko zaludniony i pełen niespodzianek witających podróżnego. Właśnie jedna z nich ukazała się teraz w półmroku nadciągającego świtu, gdy wychylony przez okno obserwowałem daleką przestrzeń, podwórze otoczone płotem i sama Colorado leżącego tuż przy ogrodzeniu. Przyłożyłem znowu lornetkę do oczu. Za rzeką błysnęły różowo pierwsze zorze. W ich łagodnym blasku dostrzegłem 3 jeźdźców galopujących otwartą płaszczyzną.
Dopadli doliny rzeki, zniknęli na chwilę, a potem ukazali się znowu na drugim brzegu. Odjąłem szkła od oczu, wychyliłem się jeszcze bardziej przez otwór i powiedziałem półgłosem w kierunku śpiącej na dole postaci. Głos mój w porannej ciszy zabrzmiał czysto i wyraźnie: Colorado, wstawaj. Indianie, tropy nad wodą, a teraz nieco wyjaśnień. Od paru lat stało się moim zwyczajem w okresie wiosny opuszczać miasto, w którym spędzałem zimę. Nauczył mnie tego Carol Gordon, znakomity traper, noszący również przydomek Wielkiego Bobra, nadany mu przez plemię czarnych stóp zamieszkujące kanadyjską prerię. Carol Gordon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, spotkania z szarym niedźwiedziem, odniósł poważne rany. W efekcie trafił na oddział chirurgiczny szpitala w Milwaukee nad jeziorem Michigan. To był rok 1880, a ja pełniłem w tym właśnie szpitalu funkcję zastępcy naczelnego chirurga. Reszty łatwo się domyślić. Karol stał się moim nieodłącznym towarzyszem i on to właśnie wiosną 1881 roku namówił mnie na wyprawę w głąb kanadyjskiej prerii, by odwiedzić plemię czarnych stóp. Z tej wyprawy wróciłem dopiero jesienią, pełen energii i zachwytu nad wspaniałym pejzażem tamtego kraju. Wiosną następnego roku wyruszyłem w te same strony. Wówczas to czarodziej czarnych stóp nadał mi imię Orlego Pióra. Jak byłem z tego dumny, nie sposób opisać. Żeby wreszcie zakończyć te wspominki, dodam, iż w roku ubiegłym, to znaczy 1883, bawiliśmy na terenie Arizony, dokąd Karol udał się ze specjalną misją mającą na celu zażegnanie niepokojów, a nawet zbrojnych wystąpień największego z tamtejszych plemion czerwonoskórych, Nawajów. W wyniku tego przedsięwzięcia zawarliśmy znajomość z szeregiem interesujących osób, między innymi z Don Pedro Gonzalesem, hacienderem przybyłym wraz z córką z Meksyku. On to zobowiązał nas do odwiedzenia go przy najbliższej okazji. Okazja, oczywiście, nie zdarzyła się i nic nie wskazywało na to, by kiedykolwiek mogła się zdarzyć. Bo jakiż interes do załatwienia mogłem mieć w tak odległej krainie? Postanowiliśmy więc z Karolem rzecz całą odwrócić, jechać do Gonzalesa, a po drodze zwiedzić Nowy Meksyk. Dlaczego właśnie Nowy Meksyk? Widzę, wbrew swym pragnieniom, iż sprawy nie da się jednak streścić w paru zdaniach. Wybaczcie, otóż w roku ubiegłym poznaliśmy wodza Apachów Mescalero, imieniem Peino, co znaczy w języku tego narodu, wielki jeleń. Nie tylko poznaliśmy, ale Karol i ja wypaliliśmy z nim kalumę, czyli fajkę pokoju. Jakie to ma znaczenie we wzajemnych stosunkach między Indianami a białymi, nie potrzebuję chyba wyjaśniać. Ale na tym sprawa się nie zakończyła, bo oto, znowu we dwójkę, zdołaliśmy Apacha wyciągnąć z samego środka paszczy śmierci. Stało się to również w Arizonie, w ponurej, na odludziu leżącej jałowej dolinie. W niej dopadliśmy po długiej pogoni niebezpiecznego złoczyńcę, prowadzącego od lat podwójny żywot, raz właściciela gospody w małym miasteczku, raz przywódcy bandy rabusiów. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, któremu nieco pomogliśmy, herszt bandy został zdemaskowany. Jako gospodarz salonu żył pod nazwiskiem Toma Lessera. Czy było ono prawdziwe, czy nie, to sprawa obojętna. Lesser w ostatniej chwili zdołał nam umknąć i teraz buja gdzieś po świecie. Najprawdopodobniej przedostał się do Meksyku, graniczącego z Arizoną. Wspominam o nim dlatego, że podczas pościgu Apacz o mało się nie zabił. Stało się to we wspomnianej już przeze mnie dolinie, która nosi nazwę Doliny Śmierci. Lesser uciekał z niej jadąc konno wąziutką, skalistą percią, stopniowo wznoszącą się w górę po zboczu. Gnaliśmy za nim we trójkę. Peino, Carol Gordon i ja. Lecz Apacz dosiadał najściglejszego konia, wyprzedził nas znacznie i byłby z wszelką pewnością schwytał Lessera, gdyby nie obsunął się nagle spory kawał skały. Koń stoczył się na samo dno doliny. Jeździec potrafił uchwycić się występu stromego zbocza. W ostatniej chyba sekundzie zdołaliśmy rzucić lasso i wciągnąć wiszącego na ścieżkę. Pamiętam słowa, z którymi wówczas Apacz do nas się zwrócił. Gdyby nie moi biali bracia, leżałbym tam. Wskazał na widniejącą pod nami na głębokości kilkudziesięciu yardów przepaść. Peino nigdy im tego nie zapomni. I tak zyskaliśmy sobie wiernego sprzymierzeńca. Teraz, wybrawszy się w drogę do siedziby Don Pedro, postanowiliśmy najmniej nam znaną jej część przebyć konno. Wyjechałem pociągiem z Milwaukee wraz z Karolem Gordonem pewnego wczesnowiosennego dnia, wioząc ze sobą broń i uprząż. Wierzchowce mieliśmy nabyć później. I tak też się stało. Obraliśmy marszrutę wiodącą poprzez tereny Arizony, którą zamierzaliśmy przeciąć po linii ukośnej, aby jak najkrótszą drogą dotrzeć do granicy Meksyku i Stanów. Koleją przebyliśmy Illinois i Kansas, dążąc wprost na południowy zachód aż do miejsca, w którym tory skręcały w kierunku Los Angeles. Tam pożegnaliśmy się z szynami i rozpoczęli wędrówkę przez obszar Nowego Meksyku. Teren olbrzymi, słabo jeszcze zaludniony i prawie pozbawiony dróg. Dlaczego więc taką wybraliśmy trasę zamiast jechać dalej w wygodnym wagonie?
Dlatego, że pragnęliśmy odwiedzić Pejno. Wiedzieliśmy, iż Apache Mescalero kręcą się gdzieś po Nowym Meksyku. Właśnie, gdzieś. To jest chyba najbliższe prawdy określenie. To znaczy, możemy ich spotkać wszędzie lub nigdzie. Indianie wędrowali tu i tam, pojawiali się w najmniej spodziewanym czasie i miejscu. Po opuszczeniu pociągu na małej stacyjce minęliśmy domek z werandą, przez nikogo nie zamieszkany, opatrzony na wielkiej tablicy, napisem Blue Water, poszliśmy szukać tej niebieskiej wody. Odkryliśmy ją bez trudu w postaci małej rzeczki wesoło bulgocącej po dnie z żółciutkiego piasku. Nie była zresztą bardziej niebieska niż wszystkie inne rzeki Ameryki Północnej. Autor napisu musiał mieć sporo fantazji. Widok wody bardzo mnie ucieszył. Okazja do zmycia z siebie kurzu drogi. Jeszcze większą naszą radość spowodował widok z nadbrzegu, wznoszące się w pobliżu zabudowania. Tego nam najbardziej potrzeba, zauważył Karol. Tego oczekiwałem, chociaż informatorzy często się mylą, a budynki w tych stronach potrafią szybciej ginąć, niż się je wznosi. Mamy przed sobą czyjeś gospodarstwo, a jak gospodarstwo, to i konie. Ciekaw jestem, co byś począł, gdyby okazało się, iż Blue Water to pustkowie? Nie wyznacza się przystanków kolejowych w szczerej pustyni. Bo i po co? Nikt nie wsiądzie, nikt nie wysiądzie. Towarzystwa kolejowe wiedzą, co czynią. Idziemy. Pomaszerowaliśmy z krajem rzeczki, potem w bok, wydeptaną w rzadkiej trawie steczką. Zawiodła nas prosto przez otwartą na ścieżaj bramę na podwórze, na które właśnie wytaczano wóz ze stojącej w głębi szopy. 2 ludzi w rozpiętych koszulach i poplamionych spodniach ciągnęło za dyszel, a trzeci, nieco schludniej odziany, prowadził konia wlokącego za sobą długą uzdę. Ujrzawszy nas, zestawił zwierzę i podszedł. Nasz wygląd musiał natychmiast zorientować go w sytuacji. Nieśliśmy na plecach siodła, derki i całą resztę uprzęży. Stanowiło to ciężar niemały i chociaż na niebie zaledwie wstał ranek, raczej chłodny, byłem mokry od potu. Szukacie koni? I nie czekając na odpowiedź dodał: chodźcie ze mną, coś wam pokażę. Ruszyliśmy bez słowa. Jakieś 100 yardów w bok znajdował się koral. Tak w tych stronach, z hiszpańska, zwano zagrodę dla koni. Była to budowla bez dachu, ogrodzenie zbite z grubych belek, sięgające piersi człowieka. Tworzyło spory kwadrat, pośrodku którego pasło się 5 wierzchowców. Cisnąłem, z westchnieniem ulgi, swój ładunek na ziemię, przysięgając nie dźwigać go ani przez minutę dłużej. Karol uczynił podobnie. Zdaje się, że i jemu dopiekło. A teraz, dżentelmeni, spójrzcie. Każde zwierzę innej maści. Możecie wybierać, jeśli tylko posiadacie gotówkę. Istotnie, było w czym wybierać. Najbardziej przypadł mi do gustu koń czarny jak smoła, z białą plamką na czole. Głośno wyraziłem swój zachwyt, być może zbyt żarliwie, bo Karol trącił mnie łokciem w bok. Bał się, że w ten sposób podbije cenę. Farmer popatrzał na mnie przeciągle i zapytał: a pan dobrze jeździ? No, nie najgorzej, chyba. Nie najgorzej? Nie radzę brać tego konia. Jest trochę narowisty, potrzebuje silnej ręki i bardzo dobrego jeźdźca. Przynajmniej przez pierwsze kilka tygodni. Później się przyzwyczai. Ależ, usiłowałem zaprotestować, boleśnie dotknięty w swej jeździeckiej dumie. Daj spokój, Janie, przerwał mi Karol. Jeździsz zupełnie nieźle, ale ten koń wygląda nieco groźnie. To raczej nie dla ciebie. Jak uważasz? Mruknąłem urażony. Doskonale, Janie, zdaj się na mnie. Wzruszyłem ramionami. Karol wybrał 2 wierzchowce, ale nie było wśród nich Karosza. Kiedy przyszło do ustalenia ceny, okazała się zbyt wygórowana, jak na nasze możliwości. Wówczas wybrał 2 inne, lecz i tym razem nie było wśród nich Karego. Znowu farmer zażądał zbyt wiele. Westchnął mój towarzysz. Nie będzie handlu. Idziemy, Janie, dalej. Zmartwiałem. Perspektywa dalszego marszu z siodłem na karku była przerażająca. Ale cóż mogłem począć? Zarzuciłem na plecy ładunek, który wydał mi się jeszcze cięższy, i ruszyliśmy w kierunku bramy. Chwilkę trwała cisza, a potem: poczekajcie panowie. Przecież jakoś dojdziemy do ładu. Stanęliśmy. Weźcie Karego, jak to? Krzyknąłem. Sam pan odradzał, bo to nie koń dla każdego, ale pański towarzysz da sobie z nim radę. Ja znam się na ludziach. Teraz dopiero zaczął się targ. Kiedy dziś o nim wspominam, wygląda nawet zabawnie, ale wówczas nie było mi do śmiechu. Lękałem się, iż transakcja znowu nie dojdzie do skutku. Co prawda tym razem gospodarz aż 3-krotnie obniżał cenę, ale ciągle pod warunkiem nabycia Karosza. A Karol zgadzał się na każdego innego konia, byle nie na tego. W końcu uległ i ze zniechęconą miną przystąpił do szczegółowych oględzin naszych nabytków, Karego i przeznaczonego dla mnie gniadosza. Potem założyliśmy uprząż i wskoczyli na siodła. Gniady zachowywał się spokojnie jak normalny, przyzwoity wierzchowiec. Ale koń Karola najpierw stanął dęba, potem rzucił się prosto na ogrodzenie koralu, wreszcie usiłował rozciągnąć się na ziemi.
Miałem okazję podziwiać, jak doskonale dawał sobie radę mój przyjaciel. Zabawa trwała przeszło godzinę. Czarny konik lśnił od potu, z pyska spadała płatami piana, a nogi mu drżały. Dopiero wówczas Karol opuścił siodło, ciężko oddychając. Coś mi się chyba należy za ujeżdżenie tego diabła, powiedział przerywanym głosem. Farmer roześmiał się. Zuch z pana. Zapraszam was obu na dobre jedzenie i dobre spanie. Chyba nie odjedziecie przed jutrem? Gospodarz zapraszał tak gorąco, że ustąpiliśmy. Zaraz też poznaliśmy 4 synów i małżonkę pana Gilberta Freemana. Wymieniając swe nazwisko, farmer z humorem zauważył, iż ono to właśnie doprowadziło go do celu. Teraz istotnie czuje się wolnym człowiekiem. Z długiej rozmowy prowadzonej przy obficie zastawionym stole wynikło, iż Freeman przed paru laty był dzierżawcą skromnego gospodarstwa w okolicach Nowego Jorku, że zebrał nieco pieniędzy i przy pierwszej nadarzającej się okazji powędrował na zachód szukać szczęścia. Od przedsiębiorstwa kolejowego nabył spory szmat ziemi tuż przy torach, w zamian za co wyznaczono tu przystanek, któremu on sam, jak się chwalił, nadał nazwę Blue Water. Takie miano nosił strumień, nad którym mieszkał w stanie Nowy Jork. Stara nazwa przywędrowała wraz z osadnikiem na nowe miejsce. Zapytałem, jak się czuje na tym gospodarstwie i czy nie był niepokojony przez Indian. W odpowiedzi usłyszałem churalny śmiech. Gospodarz natychmiast wyjaśnił, iż odkąd tu przebywają, nie widzieli ani jednego czerwonoskórego. W przeciwieństwie do białych, to znaczy, iż w sąsiedztwie znajdują się jeszcze inne gospodarstwa, stwierdził Karol. Ależ nie, no to skąd się biorą tutaj osadnicy? Nie ma osadników. Ci biali to po prostu pasażerowie pociągów zatrzymujących się w Blue Water. Nie wiem, dlaczego tu właśnie opuszczają wagony. Chciałbym, aby jechali jak najdalej, na wschód czy na zachód, to obojętne. Byle nie do Blue Water, bo z tego wynikają tylko kłopoty. Kradną? Otóż to, próbują kraść. Każdy gwizd parowozu czy turkot kół po szynach stawiają nas na nogi. To jest alarm, moi panowie. Najgorsza rzecz z tym, że jeden z pociągów zatrzymuje się na długo przed świtem. Gdyby nie mój czujny sen, nie mógłbym wam sprzedać ani jednego konia. Niedawno przepędziliśmy ich, jak to się mówi, w ostatniej chwili. Kogo? 3. Było jeszcze dobrze ciemno i nie bardzo mogłem przyjrzeć się twarzom. Zresztą i czasu nie starczyło, uciekali dość szybko. Konno? Gdzie tam? Konie mieli zamiar znaleźć dopiero u mnie. Pewnie liczyli, iż trafią na samotnego farmera. Srodze się zawiedli. Każdy z moich synów umie trafić w podrzuconą 10-centówkę. Była strzelanina? Zapytał Karol. W niebo, prosto w chmury. Dla postrachu. Poskutkowało, ale później przez 3 kolejne noce pilnie baczyliśmy na okolice. Rozumiecie, panowie, wędrowali pieszo, nie mogli daleko odejść. Mieli broń? A jakże, jednak nie ośmielili się jej użyć. Oczywiście sprawdziliście ślady, wtrącił się Karol. Ślady? A po co? Kto by je zresztą odnalazł? Wystarczy, że przez kilka godzin powieje wiatr. Wszystko się wygładzi równiutko. To wielka nieostrożność. Farmer popatrzał na nas uważnie. Nie żartujecie? Przecież od tamtego wypadku minęło. Zaraz. Zastanowił się chwilę. 10 dni, przypomniał jeden z synów. Właśnie, 10 dni. Musieli dawno odejść albo odjechać, albo umrzeć z głodu, bo ze zwierzyną tu trudno. Zresztą nie słyszeliśmy żadnych strzałów. Mruknął Karol. Z tego może wynikać, że są teraz dość daleko od Blue Water. Radzę jednak na przyszłość dokładniej śledzić, dokąd udają się tacy nieproszeni goście. Chyba, że zamierza pan z powrotem przenieść się pod Nowy Jork. O, nie, pod Nowy Jork? Ja tu jestem wolny człowiek, a z koniokradami damy sobie radę. Po skończonym posiłku oprowadzono nas po okolicy. Farmer chciał pochwalić się swą orną ziemią. Przechadzka nie była zbyt ciekawa. Krajobraz monotonny. Z ulgą więc udaliśmy się na zasłużony spoczynek na pachnącym sianie w stodole. W gospodarstwie wstawano bardzo wcześnie, dzięki temu wskoczyliśmy na siodła, zanim zgasły ranne zorze. Głośno żegnani, pognaliśmy konie. Karosz mego przyjaciela znowu próbował brykać, ale Karol szybko dał sobie z nim radę. Była to ostatnia próba krnąbrności wierzchowca, bo później stał się łagodny jak baranek. Jednakże tylko w stosunku do swego pana. Innym nie dawał się dosiąść. Mój gniadosz natomiast nie zdradzał żadnych narowów. Kiedy odjechaliśmy od farmy tak już daleko, że nas nikt ani słyszeć, ani widzieć nie mógł, Karol klepnął mnie po ramieniu, ale zrobiliśmy interes, ja nie. Co za interes? Trzeba być ślepym, by nie dostrzec, że mój Kary to najprawdziwszy indyjski mustang. Przecież nie chciałeś go kupić? Właśnie, gdybym zdradził swe zamiary, farmer zaśpiewałby ceny nie na nasze kieszenie. A tak sytuacja się odwróciła. Kiedy usłyszałem, że koń jest narowisty, nabrałem podejrzenia, a ono zamieniło się w pewność. Indyjskie konie nie znoszą białych i farmer musiał mieć sporo z nim kłopotów. Nic dziwnego,
że wolał się go pozbyć za każdą cenę. Ale skąd on takiego Mustanga wytrzasnął? Musiał od kogoś kupić. Nie ma już w tych stronach dzikich koni, więc nie schwytał. To jasne, jechaliśmy teraz wzdłuż tego samego strumienia, jaki napotkaliśmy przy kolejowym przystanku. Pewnie wypływał gdzieś z południowego zachodu, a więc jego bieg zgodny był z kierunkiem obranej przez nas jazdy. Posuwaliśmy się bez przerwy aż do chwili, w której słońce dosięgło szczytu nieba. Wówczas urządziliśmy krótki popas. Przestrzeń była otwarta ze wszystkich stron i tylko na zachodzie ograniczało ją pasmo zamglonych wzgórz. Nikt więc nie mógł nas tutaj zaskoczyć. Rozkulbaczyliśmy wierzchowce, ściągnęli z siebie kurty, koszule i całą resztę odzieży, aby w płytkim strumieniu zanurzyć się i orzeźwić. Musimy korzystać z okazji, gadał Karol, kładąc się raz na lewym, raz na prawym boku w płyciutkim nurcie. Ja szorowałem się czystym, żółtym piaskiem, uznając to za wspaniały sposób przywracający sprawność mięśniom, a dobre samopoczucie sercu i głowie. Karol wydziwiał nad tym moim zwyczajem, twierdząc, iż prawdziwi traperzy i westmani nie myją się miesiącami, a zawsze są rzeźcy do późnych lat. Odparłem na to, iż widać nie jestem prawdziwym westmanem i tropicielem śladów, mimo że właśnie dostrzegam bardzo wyraźny odcisk buta na przeciwległym brzegu, tuż przy linii wody. Tego oczywiście nie zauważyłeś, dodałem ze złośliwą satysfakcją. Zapewne myjesz się zbyt często. Co tam? Zainteresował się. Wskazałem ręką i począłem spłukiwać z siebie piasek. Karol, jak stał, wybiegł z wody i począł krążyć po brzegu z pochyloną głową. Na koniec wyprostował się. To jedyny znak, jaki się zachował. Tu jest gliniasty grunt. Dalej trawa zdążyła się już wyprostować, chociaż ostatnio nie padał deszcz. Możemy głośno gwizdać na takie tropy. Człowiek, który je pozostawił, dawno stąd odszedł. Ale na wszelki wypadek, popatrzmy jeszcze. Karol był zaiste znakomitym tropicielem, jakich już coraz mniej na kurczących się preriach i wtrzebionych puszczach tego kontynentu. Nie pamiętam, aby kiedykolwiek się pomylił. Przemaszerowaliśmy więc wzdłuż brzegu, on w jedną, ja w drugą stronę. Po chwili dostrzegłem czarną plamę wypalonej darni, a wokół niej trochę okruchów sucharów, ogryzek cygara i nieco kostek i piór jakiegoś ptaka. Ukląkłem nad samą wodą. Tu natrafiłem na kolejne ślady. Odcisk obcasa, nieco dalej, zastygła w mule forma podeszwy, tuż obok zagłębienie kształtu całego spodu buta. Nigdzie jednak nie doszukałem się najdrobniejszego nawet odcisku końskiego kopyta. Człowiek bez konia na takim odludziu? Rzecz przedstawiała się zagadkowo. A może był tu ktoś z farmy? Wyprostowałem się i pomachałem ręką. Ognisko! Krzyknąłem. Wzruszył ramionami. Jak będziemy szukać wszystkich starych śladów, nigdy nie dotrzemy do Meksyku. Ale zaraz począł krążyć wokół wypalonej trawy, jak pies gończy wietrzący za tropem. No, powiedział wreszcie, albo ja jestem ślepy, albo ci ludzie wędrowali pieszo. Ludzie? Tak, to nie był samotny człowiek. Gdzie masz na to dowody? Przypatrz się tym szczątkom, wskazał palcem na kupę rzuconych w jednym miejscu kosteczek. Dziki indyk, stwierdziłem, zaczęła się pora wędrówek ptactwa. Nic w tym dziwnego, oczywiście, ale rzecz w tym, że największy nawet żarłok nie zje 4 indyków podczas jednego posiłku. Skąd wiesz, że zjedzono 4? Bo żaden ptak, jak mi wiadomo, nie posiada 4 par nóg. Popatrz uważnie, do licha, zawstydziłem się. Teraz widziałem wyraźnie 8 ptasich nóg indyczych. Sam już odnalazłem 4 głowy, co mnie we własnym mniemaniu nieco zrehabilitowało, bo Karol właśnie tych głów nie dostrzegł. Nie dałem jednak za wygraną. Nieznajomy, powiedziałem. Mógł upiec 4 ptaki, ale mięso 2 lub 3 zabrał z sobą na drogę. Zbyt dużo tu kości, ale przypuśćmy, że masz rację. Chodź, coś ci pokażę. Powiódł mnie w bok, do miejsca, na którym widniały jeszcze 2, niezauważone przeze mnie odciski stóp. Przyjrzyj się dokładnie, Janie. Nie potrzebowałem się przyglądać. Wystarczył jeden rzut oka. Oba ślady stanowiły odbicie 2 różnych butów, obu z prawej nogi. Jeden z nich posiadał ostro zakończony szpic, drugi płasko ścięty. Jak widzisz, wędrowców było 2. Moim zdaniem, nawet 3. Ślad obcasa przez ciebie odkryty J nie pasuje jakoś do żadnego z tych butów. No, ale dosyć z tym. Bierzmy się do jedzenia. Miał rację. Cóż nas mogły obchodzić te tropy sprzed paru dni? Zauważyłem więc tylko, przypuszczam, że są to ci sami 3 ludzie, którzy usiłowali okraść Freemana. Na pewno, jeśli farmer nie blagował. Po zakończeniu posiłku, umyciu naczyń i dokładnym zagaszeniu żaru osiodłaliśmy konie i ruszyli w drogę. Po 2 dniach podróży zatrzymaliśmy się w Santa Rosa. Co dalej nas spotkało, już wspomniałem. Dodam tylko, że gdybyśmy wiedzieli, czyje to tropy odkryliśmy nad strumieniem Blue Water, kierunek naszej jazdy uległby zmianie. Ale wtedy nie miałbym o czym dalej pisać. Tropy po raz drugi.
Colorado, wstawaj. Powtórzyłem. W przetrannym blasku dostrzegłem, jak spod palisady dźwignął się szary cień. Jednocześnie w głębi pokoju zachrzęściła słoma i ozwał się senny głos Karola. Co mówisz, Janie? Kogo tam diabli niosą? Ach, ja się chyba nigdy nie wyśpię. Bose stopy zatupotały po deskach. Karol wysunął rozczochraną głowę przez okno i przyłożył do oczu lornetkę. Patrzał przez nią tak długo, że gołym okiem mogłem dostrzec sylwetki ludzi i koni. Ubieraj się, Janie. Wydaje się, że jest ich 3, ale nigdy nic nie wiadomo. Jeśli to są właśnie Apache. Patrz, gospodarz już wyszedł na podwórko. Ten ma czujny sen. Odziałem się z pośpiechem, naciągnąłem buty, chwyciłem sztucer i skoczyłem do okna. Obrie i Colorado stali na półce biegnącej wzdłuż palisady. Po chwili przyłączył się do nich syn gospodarza. Co o tym sądzicie? Zapytałem, wychylając się przez okno. Czy mamy zejść? Halo, doktorze, zobaczymy, jak kij popłynie. Sam powiada, że nigdy go nie napastowali, więc pewnie chodzi im o coś innego. To wygląda na poselstwo, Colorado. Ale na wszelki wypadek zostańcie lepiej na górze. Z pukawką pod ręką. Odwrócił się i znowu zapadła cisza przerywana odgłosami krzątania się mego towarzysza. Na koniec Karol stanął obok mnie, akurat w chwili, gdy 3 konni zatrzymali się przed zawartą bramą. Dostrzegłem, jak Samuel Obrie wytknął głowę ponad ogrodzenie. Czerwonoskórzy podnieśli prawicę dobrze mi już znanym gestem, oznaczającym pokojowe zamiary. Potem padły jakieś słowa, których nie zrozumiałem. Colorado podbiegł do bramy i uchylił nieco jedną jej połowę. Ujrzałem, jak Indianie zeskoczyli z koni i wiodąc zwierzęta za cugle wkroczyli w obręb ogrodzenia. Zejdźmy, Karolu. Przecież Colorado prosił, żebyśmy zostali na górze. Chciałbym się przyjrzeć wojownikom. Nie, nie ruszajmy się. Colorado wie lepiej. Mówisz, jakbyś nigdy nie bawił na prerii. Mówię, jakbym bawił. Nie może decydować 5 osób jednocześnie. Jesteśmy w tym domu obcy, a ponadto nie znamy tych Indian. Nie wiemy, co ich łączy czy dzieli z Obrienem. Dlatego właśnie trzeba się zastosować do poleceń Colorado. Czy to Apache? Oczywiście. Okazja, żeby się zapytać, gdzie przebywa Pejno. Można to uczynić i z tego miejsca. Tkwiłem więc w oknie, a Karol zawołał, Colorado. Głowy stojących na podwórzu obróciły się w naszą stronę. Colorado, powtórzył Karol, zapytaj, gdzie teraz znajduje się Pejno? Kto? Pejno, wielki jeleń. Zanim Colorado zdołał powtórzyć pytanie, jeden z indyjskich wojowników, najwyższy wzrostem, z sępim piórem wpiętym w węzeł czarnych, na czubku głowy skręconych włosów, zwrócił się do Karola, kto ty jesteś? Czarne stopy nadały mi imię Wielkiego Bobra. Jestem bratem Wielkiego Jelenia. Dowiedź tego. Mimowoli wzruszyłem ramionami. Jak można było dowieść tej oczywistej prawdy właśnie tutaj, wśród obcych ludzi? To jest Wielki Bóbr, odezwał się Colorado. Ja go znam. Ile wiosen spędził Colorado z tym człowiekiem? Czerwonoskóry powiedział, Colorado, a więc nasz przypadkowy towarzysz nie był kimś nieznanym Indianom. Ja poznaję ludzi od pierwszego spojrzenia. Taka odpowiedź nie zadowoliła wojownika. Przestał spoglądać ku oknu i wdał się w rozmowę z Obrienem. Nie mogłem zrozumieć, o co w niej szło, mimo że dyskusję prowadzono w indyjsko-angielskiej gwarze, używanej powszechnie na zachodnim pograniczu i przystępnej nawet dla nowego w tych stronach przybysza. Dodam, iż Apache posługują się dialektem podobnymi do języka Nawajów, który zdołałem poznać przed rokiem. Wszystko to na nic mi się teraz zdało, ponieważ rozmowa toczyła się półgłosem, a do moich uszu dobiegały tylko strzępki zdań. Wreszcie ujrzałem, jak Apache wskakują na konie i znikają za bramą. Hej, dżentelmeni, chodźcie tu do nas. Zabrzmiał głos Colorado. W sekundę znaleźliśmy się na dole. To tylko pokojowa misja, nie ma strachu, wyjaśnił traper. Sprawa handlowa, wrzasnął gospodarz. To jest zwykła napaść. Chyba nie opuścicie mnie w potrzebie? Na pewno nie, odparł Karol, ale o co chodzi? Te czerwone skóry domagają się, abym im zapłacił za ziemię. Słyszeliście kiedy o czymś podobnym? To przecież bezczelność. Ktoś ich musiał podmówić, bo 5 lat już tu siedzę i nigdy tego ode mnie nie żądano. Nie dam ani centa, ani jednego złamanego centa. Mało się tu napracowałem? I jeszcze mam płacić? Wrzeszczał tak, aż poczerwieniał na twarzy. Samuelu, mitygował go traper. Po co tyle krzyku? Trzeba całą rzecz rozważyć w spokoju. Zastanów się chwilę. Nad czym się mam zastanawiać? Sprawa jasna jak słońce, ale może ją odłożymy na później? Twoi goście na pewno są głodni. Ja również. Obrie zapomniał na chwilę języka w ustach, po czym w widoczny sposób zawstydzony, wybąkał jakieś niezdarne usprawiedliwienie i opuścił nas. Zjawił się po kilku minutach, już z uśmiechem na wargach, prosząc, abyśmy weszli do wnętrza domu. W izbie, której centralnym punktem był głęboki kominek zbudowany z potężnych głazów, przyjęła nas żona farmera nie tyle wymyślnym,
ile obfitym śniadaniem, w którym sery i mleko stanowiły główne danie. Podjedliśmy sobie nieźle, po czym O'Brien, nie wspominając już ani słowem o rannym wydarzeniu, udał się do koni wraz ze swym synem. Siadłem z Karolem na progu, by popatrzeć na grający tęczą barw wschód słońca, tak było jeszcze wcześnie, i rozważyć konsekwencje indyjskiej wizyty. Po chwili przysiadł się do nas Colorado i począł dokładnie opowiadać o przebiegu całego zdarzenia. Stwierdził, że O'Brien mówił prawdę. Czerwonoskórzy nigdy dotąd nie żądali od niego zapłaty za ziemię. Co ich do tego skłoniło? To nieważne, odparł Karol. Fakt jest faktem. Od kogo farmer nabył ten teren? Jeśli się nie mylę, od nikogo. Powiedz pan uczciwie, Colorado, czyje to były ziemie? Na pewno Apaczów. No, to chyba sprawa jasna, prawda, Janie? Najjaśniejsza, więc O'Brien powinien jakoś to załatwić. Inaczej długo tu nie usiedzi. Co prawda, to prawda? Mruknął traper. Przywołam sama, niech się wypowie. Przesiedzieliśmy kilka minut w milczeniu, aż ściągnął farmera. Musiał mu już coś szepnąć o naszej rozmowie, bo O'Brien, nie czekając na pytania, od razu wystąpił z żalami. Zawędrowałem tu ze wschodu jak tysiące innych i dobrze się namordowałem, zanim zebrałem pierwsze plony. I teraz mam to wszystko zostawić? Dlatego, że im się tak podoba? Niedoczekanie ich. Uspokój się. Sam, wpadł mu w słowa Colorado. Łatwo ci gadać, bo to nie o twoją skórę chodzi. Posłuchaj, człowieku, zabawnie było patrzeć, kiedy się tak spierali. Nie będę słuchał głupstw. Pobędziecie u mnie i jak te czerwone diabły zjawią się tu, damy im nauczkę, odechce się im zaczepiać starego O'Briena. Należało natychmiast wyprowadzić farmera z błędu. Bój z Apaczami nie miał żadnego sensu. Taki zupełnie idiotyczny przelew krwi w tej sytuacji musiałby zakończyć się naszą klęską. A poza tym, Indianie mieli rację. Otwierałem już usta, gdy uprzedził mnie Colorado. Zapytał bardzo spokojnie. A ile to lat, Sam, mamy u ciebie bawić? Może do czasu, aż twoje nieurodzone wnuki nauczą się trzymać broń palną? Nie kpij, ani mi to w głowie. Po prostu, pytam, zupełnie poważnie, jak najmądrzejszy szeryf największego miasta. Jak długo mamy tu tkwić? Bo jeżeli nawet zdołamy odeprzeć pierwszy napad, natychmiast po naszym odjeździe, za kilka dni, za tydzień czy miesiąc, nastąpi drugi. I nie obronisz się. Dostrzegłem, jak farmer sposępniał. Taką mi radę dajesz, Sam? Nie spodziewałem się tego po tobie. Mam więc czekać bezczynnie, aż znowu się tu zjawią i wyrzucą z mojej własnej ziemi? Z ich ziemi, sprostował Karol. Z ich ziemi? Powtórzył gospodarz. Jak to? Te tereny zawsze należały do Indian. Czy można się dziwić, że chcą za nie zapłaty? Nigdy tego ode mnie nie żądali. Wybuchnął gniewem O'Brien. Dopiero teraz, jak się zagospodarowałem. Widać z nich lepsi kupcy, niż myślałeś, zaśmiał się Colorado. Więc co mam robić? Słyszałeś, czego żądali od ciebie? 7 fuzji. Skąd mam je wytrzasnąć? Nie zadawaj niemądrych pytań. Pojedziesz do Santa Rosa. Tam nabędziesz, co zechcesz, a ja ci gwarantuję, że nie ruszę się stąd, dopóki sprawa nie zostanie załatwiona. Zgoda? Jaką mam pewność, że jak stąd odjedziesz, to znowu nie przyjdą czerwoni i jeszcze raz nie zażądają zapłaty? Nie znasz Indian, ty stary niedźwiedziu. Zawrzemy z nimi układ i ziemia będzie twoją raz na zawsze. Czy nie mam racji, panowie? Przytaknęliśmy, ale ja uczynię dla ciebie jeszcze więcej, po dawnej znajomości. Sam pojadę do Santa Rosa i kupię te pukawki. Dobrze wiesz, że ta ziemia jest warta więcej niż 100 strzelb najlepszego gatunku. To ostatnie stwierdzenie nieco udobruchało farmera, bo zauważył tylko, dawać czerwonoskórym palną broń to przecież szaleństwo. O co ci chodzi? O te 7 pukawek? A wiesz, ile ich już nabyli od wędrownych handlarzy? Niech i tak będzie, westchnął O'Brien, ale w razie czego na ciebie spadnie odpowiedzialność. No i patrzcie, dżentelmeni, Colorado zwrócił się do Karola i do mnie, jak takiego przekonać? A wszystko przez to, że ma węża w kieszeni. Żałuje setki dolarów na zakup strzelb, żeby nimi zapłacić za ziemię wartą już dziś 100 razy tyle. Ile jej jest? Zainteresował się Karol. Okazało się, iż farmer nie zna dokładnie obszaru, na którym gospodarzył. Po długim namyśle oświadczył, iż będzie tego ze 40 akrów. Akr, 0,4 hektara. Nie licząc pastwisk w stanie pierwotnym. Uważał bowiem, że tereny, gdzie pasie się jego bydło, stanowią również jego własność, podobnie rozumowali wszyscy inni osadnicy ruszający na zachód. Granice własności ziemskiej i spory o te granice narodziły się dopiero wówczas, gdy puste obszary poczęły się coraz gęściej zaludniać. W tym właśnie roku doszło do konfliktu o prawa graniczne między osadnikami a hodowcami bydła w Teksasie. Skwaterzy hodowali bydło już od wielu lat i z wiosną gnali je poprzez niczyje prerie aż do Kanady, układając się lub walcząc z napotykanymi po drodze oddziałami Indian.
Teraz biali osadnicy sprzeciwili się przepędowi przez swe orne pola i pastwiska i walkę wygrali. Poradziłem farmerowi, aby zatroszczył się nieco o oznaczenie granic swych posiadłości celem uniknięcia najróżniejszych potem kłopotów, a Karol zapytał, jaki to właściwie obszar chcą sprzedać Apache. Okazało się, iż wysłannicy plemienia wymienili teren ograniczony z jednej strony doliną rzeki, a z pozostałych 3 kępkami ledwie widocznych z okien domu drzew. Na oko wyglądało to na 300 do 400 akrów. I za taki obszar żądano 7 strzelb. Colorado miał rację. Z O'Briena musiał być nie lada kutwa. Mieliśmy szczery zamiar wyruszyć w dalszą drogę tego samego dnia. Jednak zmianę decyzji wywołała propozycja Colorado, by następnego ranka o świcie wybrać się do lasu za rzekę, gdzie, zwierzyny w bród, moi panowie. Radzę się zaopatrzyć w mięso, dowodził. Jedziecie na południe, a tam przecież pustynia. Nawet o szczura trudno. Przyznaliśmy rację, a że ranek był pogodny i rzeźwy, dosiedliśmy koni i ruszyli na krótką wycieczkę. Wiosenny step kwitnął tęczami kolorów, gdzieniegdzie błyszczał szmaragdem traw, gdzie indziej złocił się wysokimi łodygami uschłych chwastów. Kiedy tak wędrowaliśmy konno, przecięło nam drogę pokaźne statko dzikich indyków. Ciekawe zwyczaje mają te ptaki. Corocznie na wiosnę ciągną przez dalekie przestrzenie kraju aż ku północy, jesienią zaś wracają na południe. Nie to jednak jest dziwne, ale fakt, że swą wędrówkę odbywają piechotą i używają skrzydeł tylko do przelotu nad wodami lub bagnami. A jeszcze dziwniejsze, że drogę przebywają w zwartych kolumnach, oddzielnie samce, oddzielnie samice. Napotkaliśmy 2 takie grupy, których wcale nie spłoszył nasz widok. No, krzyknął Colorado, marna to jeszcze pieczeń o tej porze roku, ale żona O'Briena ucieszy się nawet z takiej zdobyczy. Upolujemy 3 sztuki. Wystarczy. Zaczynajcie. Wstrzymaliśmy konie. Pokaż, co potrafisz. Ja nie, odezwał się Karol. Skinąłem głową, chociaż takie polowanie to wcale niełatwa sprawa. Oczywiście, że trafić w indyka śrutem nawet Greenhorn potrafi, ale ja nie miałem dubeltówki, jedynie sztucer na kulę. Jednakże bez słowa wyciągnąłem go z futerału przy siodle i złożyłem się. Mierzyłem do ptaka, który się odłączył, na swą zgubę, od reszty gromady, aby trafienie nie wyglądało na przypadek. Nie chodziło mi tu o Karola, który w ubiegłych latach nie jeden raz był świadkiem moich haniebnych pudeł, ale o Colorado. Pociągnąłem za cyngiel, ptak zatrzepotał skrzydłami, uniósł się nieco i runął. O dziwo, nie wywołało to wcale popłochu w stadzie. Ptaki nie zmieniły kierunku swej drogi i tylko przyspieszyły kroku, co wyglądało nader zabawnie. Teraz przyszła kolej na Karola. Pierwszy z lewej, tamten, powiedział wskazując palcem. Wyciągnął strzelbę, zniżył lufę i nie przykładając broni do ramienia oddał strzał. Trafił bezbłędnie i, jak się po chwili okazało, prosto w głowę ptaka. To był zaiste mistrzowski wyczyn. Ho, odezwał się Colorado. Nie chciałbym z Warni spotkać się po przeciwnych stronach. Ale i ja nie jestem od macochy. To rzekłszy, zamiast chwycić za swą odrutowaną jednorurkę, wyszarpnął zza pasa potężny rewolwer i dał ognia nie naciskając cyngla, lecz szarpiąc za kurek. Trzeci ptak został trafiony równie celnie jak 2 poprzednie. O mało nie krzyknąłem ze zdziwienia. Colorado, pan chyba od dziecka uczył się strzelać? Powiedziałem z uznaniem. Przesada, doktorze. Dziś nikt w to nie uwierzy, ale za młodych lat nie do kolby przywykała ta ręka. Stare to dzieje i do licha z nimi. Mówił to tak samo swobodnie, jak zwykle, ale na twarzy nie dostrzegłem ani cienia uśmiechu. Wydało mi się, że sposępniał. No, panowie, zmienił temat. Co byście powiedzieli, gdybym zaproponował małe pieczyste? Sprawdzimy, jak smakuje wiosenny indyk. Nie czułem głodu, ale nie sprzeciwiłem się. Tylko Karol zauważył, iż nie będzie czym rozniecić ognia. Pojedziemy jeszcze kawałek. Tu nie tylko opału brak, ale jeszcze czegoś. Skręcił w prawo i pognał galopem. Jechaliśmy z pół godziny, lekko podnoszącym się terenem, aż przybyliśmy w obręb równiny porosłej tu i ówdzie kępkami krzewów. Niektóre z nich pokryte były listowiem, inne sterczały uschłymi patykami gałęzi. Mamy już opał, stwierdził traper, ale to nie wszystko. Jeszcze kawałek, a będziemy na miejscu. Zapowiedzianym miejscem okazała się kotlinka o dnie jałowym, gliniastym, otoczona obrączką traw i krzaków. Colorado zbadał najpierw otoczenie. Ja i Karol wydobyliśmy lornetki, ale jak daleko sięgał przez nie nasz wzrok, nie było widać żadnych śladów człowieka ani zwierzęcia. Rozkulbaczyliśmy konie i na długich lassach przywiązali do palików wbitych na naprędce w ziemię, aby mogły paść się poza obrębem Czerwonego Ugoru. Drewniany palik z zaostrzonym końcem jest podczas podróży przez bezdrzewne prerie tak samo nieodzowną rzeczą, jak broń i żywność. Teraz nacięliśmy i nałamali suchych gałęzi, a Colorado przy pomocy swego niezawodnego krzesiwa i chłupki rozpalił ogień. Potem okiem znawcy obejrzał ustrzelone ptaki i jednego wypatroszył.
a dokonał tego z wprawą zawodowego kucharza. Z kolei natarł ptaka solą wyjętą z juków, a później wypchał go garścią liści. No, potrawa gotowa do upieczenia. Z piórami? Zauważyłem. O, pióra odejdą same. Dorzućcie więcej drewna. Muszę mieć sporo żaru. To mówiąc udał się na dno dolinki, gdzie wśród gliniastej ziemi błyszczało oko niewielkiego stawku, raczej kałuży, tyle że pełnej przejrzystej wody. Co ją utworzyło? Nie miałem pojęcia, nie dostrzegłem żadnego źródła. Dokoła widniały odciśnięte w mule i błocie kopyta antylop, a nawet pazury jakiegoś drapieżnika. Colorado nabrał sporo czerwonej gliny, po czym zaczął nią oblepiać ptaka, aż gruba warstwa pokryła dokładnie całe upierzenie. I to będziemy jeść? Zapytałem pełen wątpliwości. Jeszcze jak, a teraz więcej drzewa. Dorzuciliśmy nową wiązkę suszu. Płonął szybko, prawie nie dając dymu. W kilka minut utworzyła się na spodzie gruba warstwa żaru. Colorado rozgrzebał ją patykiem, włożył w dołek spreparowanego ptaka i zasypał go popiołem. Gotowe. Mamy pół godzinki czasu. Niech się każdy zabawia, jak chce. Strzepnął resztki ziemi z ubrania, umył ręce w stawku, usiadł przed wygasającym ogniskiem, wyciągnął kapciuch i począł nabijać fajeczkę równie starą i równie zniszczoną jak jego broń i odzież. Noszę ją z sobą od 20 lat, powiedział dostrzegłszy, jak przyglądam się krótkiemu cybuszkowi, prawie czarnemu. Jest zrobiona z korzenia jałowca. Człowiek, który mi ją sporządził, nie żyje już dawno. Kiedy mi ją wręczył, powiedział, że to talizman. Dopóki ją noszę, dopóty nic mi grozić nie może. Może to i prawda? W różnych znajdowałem się tarapatach, a że mi nie ściągnięto skalpu, to nie tylko dlatego, że jestem łysy jak kolano, ale pewnie dzięki tej fajeczce. Siedziałem milcząc i spoglądając na jego twarz, pociągłą, suchą, o wąskich wargach i wystającym podbródku, co mogło świadczyć o silnej woli, ale i o skłonności do okrucieństwa. Lecz kto by tak pomyślał, tego natychmiast z błędu musiały wyprowadzić oczy. Jasno-niebieskie, o łagodnym spojrzeniu, stanowiące kontrast z twarzą spaloną na ciemnoczerwony kolor. Ile mógł mieć lat? Zmarszczek prawie nie było widać. Włosów brakowało. Zauważyłem jednak siwiejący zarost na skroniach i podbródku. Dostrzegł moje spojrzenie, bo, pykając z fajki, potarł dłonią policzki i powiedział: wożę z sobą brzytwę i golę się przy każdej okazji, nawet bez mydła, ale przez ostatnie 3 dni jakoś okazja się nie nadarzyła. A potem, zmieniając temat, co to ja mówiłem o fajce? Aha, to właśnie dlatego mam zwyczaj dobrze oglądać okolice, w której przebywam. Kiedyś tak nie postępowałem. Sporo lat temu obozowałem z 2 podobnymi jak ja włóczęgami nad źródełkiem w Dolince. Nie w tych stronach, bardziej na północ, na szlakach Komanczów. Mieliśmy kolejno czuwać podczas nocy. Obudziłem się przed świtem, gwiazdy jeszcze nie pogasły, a mnie już odechciało się spać. Sięgnąłem do kieszeni bluzy, do jednej, do drugiej, do trzeciej. Fajka przepadła jak kamień w wodzie. Wstałem, żeby jej poszukać. Wzrok miałem lepszy niż dziś, a ognisko świeciło niewygasłym żarem. Spostrzegłem, że ten, który miał czuwać, śpi jak suseł. Postanowiłem go nie budzić. Starając się stąpać jak najciszej, począłem okrążać nasze obozowisko z okiem utkwionym w ziemię. Nigdzie nie zauważyłem fajeczki. Oddaliłem się nieco i posuwając się krok za krokiem trąciłem czubkiem buta jakiś przedmiot. Schyliłem się, to była moja zguba. Nie macie pojęcia, jak się ucieszyłem. I właśnie w tej samej chwili usłyszałem parsknięcie mojego konia. O, to był znakomity wierzchowiec, przeszedł indyjską tresurę. Potrafił wiele rzeczy, zupełnie jak mądry człowiek, ale przede wszystkim potrafił przestrzegać przed niebezpieczeństwem cichym rżeniem albo parskaniem. Nasze konie stały w krzakach, podobnych do tych, wskazał ręką, ale gęściejszych. Pobiegłem w ich stronę, na palcach, jak kot. Mój karosz spostrzegł mnie i natychmiast się uspokoił. Wtedy rozległ się nagle przeraźliwy wrzask. Znacie go zapewne, a jeśli nie znacie, życzę wam, byście nigdy nie usłyszeli. To brzmi jak jakieś wii o bardzo wysokich tonach. Wiedziałem, co oznacza napad czerwonoskórych. Ale w pobliżu mnie nie było nikogo. Pomacałem rewolwery i już chciałem skoczyć ku ognisku, gdy nagle zapanowała cisza. Ujrzałem odblask płomieni zwiększający się z każdą chwilą. Błyskawicznie zmieniłem plan. Dosiadłem konia i pognałem, na oślep, prosto przed siebie w ciemną prerię. Moja strzelba została wraz z siodłem. Nie zważałem na to, tylko gnałem. Byle dalej. Czy postąpiłem jak tchórz? Popatrzył badawczo na Karola i na mnie. Nie odpowiedzieliśmy. Tak to i wyglądało. Na pozór, ale czerwonoskórych była cała banda, a moich towarzyszy zaskoczono we śnie. Na pewno się nie bronili, nie słyszałem strzałów. Uznałem, iż jeśli zawrócę, dostanę się do niewoli i w niczym nie poprawię sytuacji. Pragnąłem ukryć się,
doczekać świtu, a dopiero potem iść tropem czerwonoskórych. Nikt mnie nie ścigał. Nad ranem wróciłem na nasze obozowisko. Znalazłem ich trop wiodący ku północy. Trop bardzo wyraźny, co najmniej 20 koni. Zamyślił się nad czymś. A pańscy towarzysze? Zapytałem. Przenieśli się do krainy wiecznych łowów. Zabito obu. Na miejscu. Gdyby nie fajeczka, podzieliłbym ich los. Dziwne, że napastnicy nie zorientowali się, ilu was było, wtrącił Karol. Dla mnie również to było dziwne. Później dowiedziałem się, że napadła nas grupa Komanczów stanowiąca przednią straż większego oddziału. Wykopali topór wojenny przeciw Apaczom. Śpieszyli się bardzo, aby przed świtem zaatakować znienacka przeciwników. Pewnie dlatego nie brali jeńców. Tak, moi panowie, no, ale dość wspomnień, pieczyste czeka. Podniósł się, rozrzucił warstwę popiołu i patykiem wypchnął sporą bryłę rudo-czerwonej gliny. Rozłupał twardą skorupę. Odpadła razem z piórami. Wewnątrz ukazało się różowe mięso indycze. Jeszcze parujące. Jedliśmy je rozłożone na wielkich liściach jakiejś polnej rośliny. Nic mi dotąd w życiu bardziej nie smakowało. Biesiadę niespodziewanie przerwał kwik koni. Byłem jeszcze pod wrażeniem opowiadania Colorado, zerwałem się więc jak polany ukropem, z bronią gotową do strzału. Pierwszy dopadłem wierzchowców, ale nie dostrzegłem nikogo. Przyczyną alarmu okazał się gniadosz Colorado, który, dzięki długiej lince, zbliżył się do wierzchowca Karola. Ten ostatni uznał to za objaw wrogości. Wyszczerzywszy zęby, wspiął się na tylnych nogach, przed nimi usiłując uderzyć w pierś przeciwnika. Wierzchowiec trapera nie uląkł się ataku i również stanął dęba. Odciągnęliśmy konie na bezpieczną odległość. Diabeł wcielony, zauważył Colorado. Skąd pan go wytrzasnął? Karol opowiedział historię kupna obu naszych koni. No, to nabył pan prawdziwy skarb na 4 nogach. Nie każdy potrafi dosiąść takiego rumaka, czyli że trudno go ukraść. Na początku nieco brykał, stwierdził mój przyjaciel. Brykał, krzyknąłem, żeby pan widział, Colorado, co ten diabeł wyrabiał. I tu opowiedziałem o pierwszej przejażdżce Karola. Wierzę, gdybym nawet wątpił, że jesteście tymi, za których się podajecie, widok tego konia musiałby mnie przekonać. Wyglądało na to, że pan wątpił, Colorado, zauważyłem. Dajmy temu spokój. Nigdy nie można być zbyt pewnym, różnych ludzi spotyka się w tych stronach. Niech mnie to wytłumaczy. Oho, zawołał, przecież ten koń nie jest podkuty. Warto by sprawdzić, czy zgubił podkowy, czy też nigdy ich nie miał. Ostrożnie, Colorado, ostrzegł Karol. Wiem, nie mam zamiaru sam oglądać kopyt, ale niech pan to zrobi dla zaspokojenia mojej ciekawości. Karol uczynił zadość jego prośbie. Na rogowych podeszwach nie widać było śladów po aselach. To najprawdziwszy Mustang. Powiadacie, żeście go kupili w Blue Water? Ciekawe, skąd ten farmer wziął Mustanga? Nie ma już ich tutaj. Może go kupił, zauważyłem. Warto by sprawdzić, czy tresowany. Co pan chce uczynić? Zaciekawił się Karol. Nic groźnego. Może ten koń przeszedł indiańską szkołę? Tylko w jakim języku doń zagadać? A może to konik Komanczów? Nie tak daleko do nich. No, zrobimy egzamin. Zbliżył się do Karosza i powiedział, eta. Koń zastrzygł uszami, ale nie wykonał żadnego ruchu. Co to znaczy? Zapytałem. Chodź. To właśnie w języku Komanczów, ale konik widać nie od nich. Spróbujemy z innej beczki. Chwileczkę, przerwał mu Karol. Może właśnie utrafię, zawołał, iż chosz. Wierzchowiec znowu zastrzygł uszami, spojrzał na Karola, po czym podkulił najpierw przednie, następnie tylne nogi i legł w trawie. Osłupiałem. Iż chosz, znaczy w dialekcie Apaczów, połóż się. Świetnie, krzyknął Colorado, więc to Apacz. Tresowany koń, oko mnie nie zmyliło. Pan jest domyślny, Colorado, stwierdził z lekkim uśmieszkiem Karol. Nie wpadłbym na taki koncept, a zwracając się znowu do konia, Shishi. Zwierzę posłusznie wstało z ziemi. A teraz ja wam coś pokażę, poderwał się traper. Uważajcie, mój konik to co prawda żaden tresowany Mustang, ale nie sprzedałbym go za całą furę złota. Gwizdnął cicho, tak cichutko, iż ledwie dosłyszałem. Koń natychmiast truchtem podbiegł do swego pana, ale tylko na długość lassa, którym był przywiązany do kółka. Colorado powtórzył gwizdnięcie. Koń szarpnął się raz i drugi, a kiedy to nie dało skutku, chwycił rzemień zębami. Upłynęła chyba minuta. Gdy lasso zostało przegryzione, wierzchowiec podszedł do Colorado i oparł głowę na jego ramieniu. Mimo woli klasnąłem w dłonie. Nadzwyczajne. Na oko ten koń nie wart i dolara. Właśnie, przytaknął Westman. To dodatkowa zaleta, nikt się na niego nie skusi. Istotnie, koń wyglądał bardzo niepozornie. Maści nie gniadej ściśle, lecz jakiejś jasnorudej, z odstającymi łopatkami i żebrami, które można było policzyć. A nie zdarzyło się, aby bez pańskiego wezwania urwał się z linki? Nigdy, może gdyby step się palił.
Ja go nie dlatego przywiązuję, żeby nie uciekł, ale by wiedział, że nie wolno mu się oddalać. No, dosyć tych końskich sztuczek. Trzeba wracać. Sam może się niepokoi, tym bardziej, że ma tych Indian w głowie. Będę musiał tu zostać z kilka dni. A wy? Ruszamy pojutrze. Odparł Karol. Mamy przed sobą dobry szmat drogi. A dokąd to ona prowadzi? Do Meksyku, nad Zatokę Kalifornijską. Długa przejażdżka. Odprowadziłbym was kawałek, do El Paso, gdybyście poczekali na mnie. Odrzuciliśmy tę propozycję. Towarzystwo Colorado na pewno było cenne, ale nie mogliśmy przerywać podróży na samym jej początku. Do farmy O'Briena wracaliśmy teraz inną drogą, a raczej bezdrożem, przez które Colorado wiódł nas bezbłędnie i bez wahania. Długie przebywanie na prerii wyrabia w ludziach jakiś specjalny zmysł orientacji. Słońce już dawno minęło szczyt nieba i chyliło się ku zachodowi, kiedy wśród pustej przestrzeni trafiliśmy na ślad ogniska, na odciski końskich kopyt i ludzkich butów. Sądziłem, że nie będziemy się zatrzymywać z tego powodu, bo nawet Karol przyhamował tylko wierzchowca i rozejrzał się dokoła raczej obojętnie. I tak by się stało, gdyby nie Colorado. Ten nie dał się odciągnąć, ba, natychmiast zeskoczył z siodła. Chcąc nie chcąc musieliśmy przystanąć. Trapper obszedł wielkim kołem czarną plamę, raz po raz pochylając głowę. W swym kolorowym ubraniu robił wrażenie jakiegoś egzotycznego ptaka, co kilka kroków uderzającego niewidzialnym dziobem w ziemię. Prędzej, Colorado, powiedziałem. Ten trop nic nas nie obchodzi. Skąd taka pewność? Musicie jednak dotrzymać, chociaż przez chwilkę, towarzystwa staremu Wiarusowi, co to nie z jednego ogniska pieczeń jadł. Powiadam wam, że każdy trop wart jest chwili uwagi. Wzruszyłem tylko ramionami, ale Karol nie wytrzymał. Colorado, ma pan rację, ale wydaje mi się, że powinien pan zostać nauczycielem w szkółce dla greenhornów. Badaj tropy, ale nie nudź. Nie obraził się, machnął tylko ręką i nadal krążył wokół starego obozowiska. Wreszcie zatrzymał się, a teraz wam powiem, że tu biwakowało 3 włóczykijów z 3 końmi. A jeden z tych koni posuwa się kroczem. Czy to nie dziwne, że nagle rozmnożyły się tego rodzaju konie? Dymy nad prerią trwała jeszcze noc, gdy nazajutrz opuszczaliśmy zagrodę O'Briena. Gwiazdy co prawda zdążyły już zblednąć, ale do świtu brakowało paru godzin. Colorado popędzał nas, jakby się za nim paliła preria. Musimy zdążyć nad rzekę, zanim zacznie szarzeć. Wtedy do wodopoju ciągną wszystkie zwierzęta lasu. Prędzej, panowie, prędzej. Ruszyliśmy kłusem zaraz za palisadą farmy. Na galop było zbyt ciemno, zresztą od rzeki dzieliła nas niewielka odległość. Przebyliśmy ją szybko. Dostrzegłem, a raczej poczułem, iż płaszczyzna obniża się raptownie, wilgotny podmuch owiał mi twarz, a w chwilę później końskie kopyta zachlupotały w wodzie. Zatrzymaliśmy wierzchowce w czarnym jak smoła nurcie. Schyliwszy głowy piły powoli wodę. Słyszycie? Szepnął Colorado. Z mrocznej dali, gdzieś z przeciwległego brzegu doleciał pokrzyk żałosny o wysokich tonach. Sowa poluje. Ruszyliśmy w poprzek rzeki, a potem kopyta zadźwięczały po kamieniach. Przebrnęliśmy piaszczystą plażę, za którą ciągnęła się preria. Ściana lasu widniała po lewej stronie, o kilkanaście yardów. Colorado skierował konia w tamtą stronę. Przy pierwszych zaroślach zeskoczyliśmy z siodeł. Konie zostaną tutaj, zarządził Trapper. Same, mruknąłem. Nie odejdziemy daleko. Zagwizdał cicho i jego wierzchowiec położył się pod najbliższym krzakiem. Iż chosz, szepnął Karol swemu karoszowi. Posłuchał natychmiast, ale ja cóż miałem uczynić? Próżno szarpałem za uzdę. Zwierzę nie mogło pojąć, o co mi chodzi. Podprowadziłem je więc do najbliższego drzewa i przywiązałem na rozpuszczonych cuglach. Teraz wkroczyliśmy w gąszcz pierwotnego lasu, gdzie nie docierał najsłabszy nawet blask gwiazd. Trapper torował nam drogę. Posuwaliśmy się bardzo wolno i ostrożnie, a przecież niejedna gałązka trzasnęła pod nogami i niejedna przejechała po mej twarzy, kłującymi igłami. Na koniec się trochę rozjaśniło. Między drzewami dostrzegłem lustro rzeki. Las dochodził tutaj do brzegu. Uwaga, szepnął Trapper. Przed nami biegnie ścieżka do samej wody. Zatrzymamy się na skraju. Powiódł nas jeszcze kilka tylko kroków. Splątany gąszcz nagle się rozstąpił. Wąziutka steczka przecięła nam drogę. Doktorze, pan stanie tutaj, za tym krzaczkiem. Wielki bóbr nieco dalej, za tamtym zwalonym pniem, ja jeszcze dalej. Proszę się położyć i dobrze wytrzeszczać oczy. Wiatr dmie od rzeki, a poza tym pełno tu szałwi. Miejsce wymarzone, nikt nas nie zwietrzy. A teraz uwaga, strzelamy kolejno. Najpierw doktor, ale dopiero wówczas, gdy zwierzyna będzie u wodopoju. Jeśli doktor spudłuje, poprawi go wielki bóbr. Jeśli i on nie trafi, spróbuję ja. Ległem na wskazanym miejscu, za młodym jałowcem. Po lewej ręce miałem rzekę, przed sobą, ścieżkę, po prawej, gęstwę drzew, a wśród nich ukrytego Karola.
Szałwia pachniała mocno, aż w nosie wierciło, jakieś patyki uwierały mnie w pierś. Odetchnąłem głośno. Doktorze, ozwał się przenikliwy szept Colorado. Niech pan nie wzdycha. Słychać o mile. Nic nie odpowiedziałem. Wysunąłem przed siebie lufę sztucera, opierając kolbę na ramieniu i czekałem. Pisać o tym wszystkim, bardzo łatwo, ale zmusić się do czekania w bezruchu, znacznie trudniej. Właśnie w takich wypadkach chce się nagle zakaszleć albo zmienić położenie ciała, albo podrapać się po karku. Leżysz, człowieku, jak kamień wśród mroku i sam nie wiesz, kiedy powieki zaczynają opadać na oczy, a głowa na leśne poszycie. Więc pocierasz twarz, szczypiesz się w policzki i w tym drobnym ruchu naciskasz łokciem gałązkę, która akurat znalazła się przy tobie. Gałązka, jak na złość, jest sucha i pęka z trzaskiem, który w tej ciszy brzmi jak grom. Nie ruchomiejesz, ale już po sekundzie czujesz swędzenie w nosie. Trzesz go, żeby nie kichnąć, i w tej samej chwili słyszysz wściekły, chociaż stłumiony szept sąsiada. Czy nie możesz przez chwilę poleżeć spokojnie? Przez chwilę. W takiej sytuacji każda chwila wydaje się godziną. Wlepiłem wzrok w ścieżkę, której istnienie bardziej przeczuwałem niż dostrzegałem, starając się myśleć o czymkolwiek, byle nie zapaść w półsenną drętwotę, przedsionek snu. Stopniowo robiło się coraz chłodniej, ciemność ustępowała tak niedostrzegalnie, iż zdumiałem się, stwierdziwszy nagle, że widzę dokładnie szarawą wstęgę drożyny przecinającej czerń leśnych ścian. A potem wśród ciągle jeszcze trwającej ciszy usłyszałem lekki szelest. Tuż przede mną przemknął jakiś niski, czworonożny stwór z długim ogonem. Widziałem, jak dobiegł do rzeki, zatrzymał się nad nią. Podnosił i opuszczał głowę. Pił. Kiedy odwrócił się do mnie bokiem, z głową zadartą ku niebu, jakby węszył, poznałem. Zrobiło mi się nagle zimno, a potem niesłychanie gorąco. Z wrażenia. To skanks. Wielkości lisa, nosi piękne, czarne futerko z 2 jasnymi pręgami wzdłuż grzbietu, ma wspaniały, puszysty ogon i wygląda wcale sympatycznie. Ale zwierzątko to posiada jeszcze drugą nazwę, świetnie ilustrującą jego zasadniczą cechę – śmierdziel amerykański. Skanks przestraszony lub zaatakowany ustawia się tyłem do wroga, podnosi ogon i ze specjalnego gruczołu wyrzuca cieniutki strumień cieczy, cuchnącej w sposób przeraźliwy i powodującej u człowieka mdłości. Odzież, na którą padła choć kropla tego płynu, nie nadaje się do noszenia. Nie pomaga pranie, moczenie w wodzie. Nieznośny odór nie ustaje. Jedyna rada – zakopać ubranie na kilka miesięcy w ziemi. Jeśli przez ten czas nie zbutwieje, można jeszcze będzie w nim chodzić. Tylko jak tego dokonać ma traper wędrujący przez pustkowia z 1 koszulą i 1 kurtką na grzbiecie. Teraz pojmiecie, dlaczego przeraził mnie widok skanksa. Na szczęście nie dostrzegł mnie. Otrząsnął łapy z wody i prawie bezszelestnie przemknął ścieżką w głąb puszczy. Widziałeś? Szepnąłem w kierunku Karola. Doskonale. Mamy szczęście, Janie. Niewiele brakowało, a nasza wyprawa zakończyłaby się w tym właśnie miejscu. Przewróciłem się na lewy bok, aż coś tam pode mną zachrzęściło i czekałem. Drożyna szarzała coraz bardziej i oto nagle rozległ się lekki, delikatny tupot. Ucichł na chwilę, potem ozwał się znowu. W mlecznej pomrocze przedświtu ujrzałem 2 antylopy. Zbliżały się truchtem, co chwila przystając, jak gdyby niepewne, czy z gąszczu nie wyskoczy na nie czworonożny drapieżnik. Przesunęły się tuż obok mnie jak cienie. Dopadły rzeki, stały nad jej brzegiem, nieruchome posągi puszczy. Potem raptownie pochyliły głowy ku wodzie. Teraz powinienem był strzelić wprost pod lewą łopatkę. Dla myśliwego jest to podobno chwila niesłychanej emocji. Ja nic takiego nie odczuwałem. Miałem już co prawda na rozkładzie, w ubiegłych latach, wielkiego orła, który mnie zaatakował w górach skalistych, a nawet szarego niedźwiedzia grizzly. W obu jednak przypadkach walczyłem we własnej obronie. To były istotnie pełne wrażeń momenty. Automatycznym ruchem przycisnąłem kolbę do ramienia, powodując lekki szelest poszycia. Obie antylopy poderwały się do skoku. Muszka sztucera błyskawicznie powędrowała na obrany punkt, nacisnąłem cyngiel. Smuga blasku buchnęła z lufy. Jedna z antylop runęła jak rażona gromem. Jej towarzyszka przemknęła tuż przede mną. W sekundę później ozwał się drugi strzał. Usłyszałem trzask łamiących się krzewów i okrzyk Colorado. Znakomicie. No, zabieramy się. Na dziś dosyć. Wynurzył się z zarośli i pochylony oglądał zdobycz. Doktor trafił wprost w komorę. Nie zrobiłbym tego dokładniej. Wielki bóbr miał trudniejszą sprawę, strzelał z prawej strony. Świetnie. Chodźcie, panowie. Zaciągniemy nasze łupy do koni. Obrie się ucieszy. Zaproponowałem zrąbać jakiś większy chojak i obie antylopy przenieść zawieszone na drągu, ale nie mieliśmy z sobą nic ostrego poza nożami myśliwskimi. Szkoda czasu na dłubaninę. Ciągnijcie za nogi, jakoś ten kawałek przejdziemy. Ba, antylopy ważyły sporo, a chociaż od koni dzieliła nas niewielka odległość,
To przecież droga była zarośnięta gąszczem, przez który z trudem mogliśmy się przecisnąć. Leśną ciszę przerwało nieoczekiwanie słabe, a przecież wyraźne rżenie konia. Colorado puścił natychmiast antylopią nogę, zerwał strzelbę z ramienia i prawie biegiem, jak na to pozwalały splątane gałęzie, począł przedzierać się ku skrajowi lasu. Idźcie za mną, tam coś się stało. Po sekundzie straciliśmy go z oczu. Antylopy stały się jeszcze cięższe, a w chwilę później gdzieś w pobliżu rozległ się huk strzału. To musiała być flinta Colorado, współczesna broń nie czyni tyle hałasu. Cisnęliśmy swe łupy i ruszyli szybko poprzez gąszcz. Karol torował drogę, biły mnie po twarzy gałęzie, do nóg czepiały się rozplenione na poszyciu rośliny podobne do lian i tak mocne, iż parokrotnie o mało nie runąłem, zaczepiwszy o nie stopą. Resztką sił przedarłem się za towarzyszem na skraj lasu, gdzie senna preria spoczywała jeszcze w szarości przedświtu, i oto, co ujrzałem. Colorado, bez fuzji, z krótkim nożem myśliwskim w dłoni, tkwił oparty o pień samotnego drzewa. Naprzeciw niego, wyprostowany, stał kudłaty stwór, czarny niedźwiedź. Przyłożyłem sztucer do ramienia, ale zmęczenie nie pozwoliło mi utrzymać muszki w jednym miejscu. Karol strzelił pierwszy, ja, w sekundę później. Huk obu strzałów zlał się w jedno przeciągłe echo. Po nim ozwał się krótki, urywany ryk. Kudłate cielsko zwaliło się na ziemię, łapy o straszliwych pazurach poczęły drzeć trawę, potem znieruchomiały. Nasza trójka stała w miejscu. Colorado z nożem w ręku, Karol ze strzelbą wciąż jeszcze przyłożoną do ramienia, ja ze sztucerem w zaciśniętej dłoni. Stary traper oprzytomniał pierwszy, skoczył, ale nie w stronę niedźwiedzia, tylko gdzieś w bok. Schylił się i wyciągnął z kępy krzaków swą rusznicę. Nabił ją i dopiero wówczas podszedł do nieruchomego cielska. Obszedł je dokoła, pochylił się i stwierdził, wspaniały strzał. No, wracajmy po antylopy. To wszystko, ani słowa podzięki. Zawróciliśmy, przyciągnęliśmy antylopy i położyli obok misia. Traper przyklęknął i w milczeniu zaczął nacinać skórę przy głowie i łapach zwierzęcia. A gdzie wasze konie? Wykrzyknąłem podchodząc do mego wierzchowca, który drżał jeszcze na całym ciele. Widać uciekły, stwierdził filozoficznie Karol. Dobrze, żeś swego przywiązał. Ale jak to się stało, Colorado? Gdyby nie wy, ciężką miałbym przeprawę. Nóż trochę przykrótki, a pazury niedźwiedzia ostre jak brzytwa. Niech to licho, nigdy wam tego nie zapomnę. Zapadło znów milczenie. Niedźwiedzie łapy, powiedział Colorado, zabierając się z powrotem do pracy. To przysmak. Jadłem je nieraz. Nie taki przysmak, jak powiadają. Dla mnie łapy tego niedźwiedzia będą najlepszym przysmakiem w życiu. Rozpalmy ogień, a konie, niech się przejaśni, wrócą same. A jeśli nie wrócą, poszukamy. Nie mogły odbiec daleko. Nazbieraliśmy chrustu. Buchnął płomień. Colorado z wielką uwagą począł przypiekać na 2 ostruganych jałowcowych patykach niedźwiedzie łapy. Mięso pachniało przyjemnie, jałowcowy dym również. W cieple bijącym od ogniska ogarnęła mnie senność. Milczałem, mimo że nadal nie wiedziałem, jak to się stało, iż stary wyga tak haniebnie spudłował. Karol również się nie odzywał. Colorado nie powiedział ani słowa więcej. Niedźwiedzie łapy rzeczywiście smakowały nadzwyczajnie. Kiedyśmy spożywali ten wczesny posiłek, zapłonęły pierwsze zorze. Najpierw różowo, potem purpurowo, jak ogniste słupy wspierające niebo. Wreszcie wyjrzał rąbek słońca. Colorado szybko uporał się z mięsem, wytarł ręce o spodnie, wydobył kapciuch i fajeczkę, nabił ją tytoniem i zapalił błyszczącym węgielkiem. Puścił parę kłębów dymu, spojrzał na nas, znowu wypuścił dym. Dawno czegoś podobnego nie przeżyłem, powiedział wreszcie. Takiego pudła, takiej kuli w płot. Ale to nie wina ręki ani oka, tylko gałęzi. Znowu pyknął z fajeczki. Niesporo szło mu opowiadanie. Kiedy was zostawiłem przy antylopach, pognałem, jakby się las palił. To był głos mego konia, a mój koń nigdy nie daje znaku bez ważnego powodu. Podejrzewałem nieproszoną wizytę ludzi. Niedźwiedź ani mi nie przyszedł do głowy. W tych stronach nigdy nie spotkałem misia. Więc gnam przed siebie. Las żednie i już widzę. 2 konie pędzą aż dudni, za nimi niedźwiedź. Ale konie okazały się szybsze. Miś przystanął. Na placu pozostał jeszcze jeden wierzchowiec, ten pański, doktorze. Widziałem, jak się wspinał i targał rzemień. Miś rzucił się ku niemu. Przyłożyłem kolbę do ramienia jeszcze w biegu. Takie sztuczki udawały mi się nie jeden raz. Pociągnąłem za cyngiel i w tej samej sekundzie przeklęta gałąź ostatniego drzewa podbiła lufę, a ja runąłem w pierwsze trawy. Zerwałem się jak oparzony, strzelba poleciała gdzieś w krzaki. Niedźwiedź zaniechał konia, zmierzał teraz wprost ku mnie. Wyciągnąłem nóż. Co dalej, to już wiecie. No, chodźmy teraz poszukać naszych dzielnych rumaków. Antylopy zabierzemy, ale misia nie. Chudy jak szczapa. Odeszli obaj z Karolem, ale wrócili niespodziewanie szybko. Razem z końmi, które jak psy kroczyły za swymi panami. Okazało się, iż odbiegły niezbyt daleko.
Colorado zagasił resztki ogniska, rozłożył niedźwiedzie futro pod szewką do góry i ciepłym jeszcze popiołem począł starannie nacierać każdy cal skóry. Karol natychmiast zaofiarował swą pomoc. Wkrótce jeden i drugi mieli zasmolone twarze i czarne ręce. Nacieranie skóry drzewnym popiołem zapobiega jej twardnieniu i kurczeniu się. Jest to prymitywny sposób garbowania, stosowany od dawna przez Indian i Westmanów. Nie czekałem, aż mnie zaproszą do tej roboty. Poszedłem do swego konia, który najspokojniej szczypał trawę. Obejrzałem siodło, poprawiłem popręgi. Że nie odniósł żadnych obrażeń, to zasługa Colorado. Obejrzawszy raz jeszcze zwierzę od pęcin po głowę, ruszyłem z krajem lasu. Tędy wiodły tropy zastrzelonego drapieżnika. Czarny niedźwiedź, wbrew opinii niektórych, wcale nie jest jaroszem. Co prawda przepada za pewnymi gatunkami ziół, żywi się leśnymi jagodami, malinami, jeżynami, ale nie stroni od mięsa. Ofiarą jego padają wszystkie prawie zwierzęta. Jedynie puma, lew amerykański i bizon to równorzędni przeciwnicy. Gdy zawróciłem do obozowiska, niedźwiedzia skóra została już spreparowana, pięknie zwinięta i przytroczona do siodła karolowego rumaka. Obaj moi towarzysze spłukiwali teraz w rzece resztki popiołu z rąk i twarzy. Wreszcie wpakowaliśmy antylopy na konie, dobrze zadeptali ognisko i ruszyli w powrotną drogę. Słońce wspięło się już na pierwszą ćwiartkę nieba, ciemny las jałowcowy rozbrzmiewał gwarem ptaków, a nad miejscem, któreśmy dopiero opuścili, krążyły już dwa skrzydlate drapieżniki. Sępy, zauważył Colorado, zrobią porządek z misiem. Przebrnęliśmy rzekę. Woda rozpryskiwała się pod kopytami koni, jej kropelki migotały w słońcu barwami tęczy. Czułem się rzeźko w tym chłodnym jeszcze poranku. Cieszyłem się na myśl, że jutro ruszymy dalej, ku południowemu zachodowi, wprost do naszego celu, do Meksyku, do haciendy Don Pedro Gonzalesa. A po drodze, kto wie, może uda się nam napotkać Peyno, wodza Apaczów Mescalero. Las pozostał za nami, jeszcze chwila, a wśród płaskiej przestrzeni powinny się ukazać zarysy zabudowań. Rozglądałem się dokoła i nagle. Patrzcie, zawołałem. Dym, widzę dym, na wprost. Wstrzymali konie. Karol sięgnął po lornetkę. Uczyniłem podobnie. Teraz widziałem wyraźniej. Szarobury stożek wystrzelający gdzieś z ziemi. To chyba nie preria? Powiedziałem. Na pewno nie preria i nie ognisko, stwierdził Karol. Podałem lornetkę Colorado. Spojrzał i natychmiast wykrzyknął. Do licha, ten dym nie podoba mi się. Popędzajmy konie. Wierzchowiec Karola od razu nas wyprzedził. Niósł na swym grzbiecie najmniejszy ciężar, tylko skórę niedźwiedzia. Ja dowlokłem się na samym końcu do zagrody O'Briena, a raczej do tego, co z niej jeszcze pozostało. Przetarłem oczy myśląc, że śnie. Osmolona, miejscami całkowicie zwęglona palisada, resztki zczerniałych bali. To było wszystko. Nie pozostało nic ani z zabudowań gospodarczych, ani ze sprzętów. Gdzie podzieli się mieszkańcy? Widziałem, jak Karol kolbą swego sztucera roztrącał zwęglone szczątki, jak stąpał po zwałach popiołu wzbijając przy każdym kroku chmurkę szarego pyłu. Jedyny zachowany narożnik budowli tlił się jeszcze słabym płomieniem. Pożar nie mógł wybuchnąć wcześniej niż godzinę, dwie temu, a więc już rankiem. Gdyby stało się to przed świtem, widzielibyśmy łunę na niebie. Ale kto spowodował ogień? Colorado krążył dokoła palisady, z twarzą surową, z oczyma utkwionymi w ziemię. Skinął na mnie, a gdy się zbliżyłem, wskazał zamazane tropy, widoczne jeszcze w miejscu, które było dawniej wjazdową bramą. Znowu koń, który stąpa kroczem, powiedział. To nie przypadek. Co o tym sądzicie? O'Brien był zbyt ostrożny, aby zapruszyć ogień. Gdzież zresztą sam się podział, gdzie jego żona, gdzie syn? Pierwszy raz widziałem starego trapera w stanie tak silnego wzruszenia. Ostatnie słowa prawie wykrzyknął. Zniknięcie O'Briena naprawdę nim wstrząsnęło. Zniknięcie czy śmierć? Należało rzecz dokładnie zbadać. Przeszukać drobiazgowo całe otoczenie domostwa i ruiny zabudowań. Do środka nie sposób wejść, stwierdził. Trzeba poczekać, aż nieco ostygnie. Teraz możemy tylko zająć się tamtym tropem. Głowę dam, że tu bawili ci sami ludzie, których obozowisko znaleźliśmy na prerii. Konie stąpające kroczem nie chodzą stadami. To musiał być napad. Co pan znalazł? Zwrócił się do Karola. Nic, co stanowiłoby dowód obecności obcych ludzi. Pan znał rodzinę O'Brienów, Colorado. Czy mieli jakich wrogów w sąsiedztwie? W sąsiedztwie? Jakie tam sąsiedztwo? Dokoła pustka. A więc chyba. Apacze. Apacze? Krzyknąłem zdziwiony. Żądali tylko zapłaty. Nie dokończyłem zdania. Usłyszałem parsknięcie konia. Karol szarpnął mnie za ramię. Odwróciłem się błyskawicznie. Krąg czerwonych wojowników otaczał całą przestrzeń dawnych zabudowań i nas, uwięzionych wewnątrz tej przestrzeni. Apacze. To właśnie byli oni. Karol wysunął się na czoło naszej trójki. Czego szukają nasi czerwoni bracia? Dom naszego brata spłonął. Czy wiecie, kto jest podpalaczem?
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czyżby nie zrozumieli Karola? Kiedy zacząłem powątpiewać o umiejętnościach językowych przyjaciela i chciałem powtórzyć pytanie w języku angielskim, odezwał się wojownik, na głowie którego sterczało granatowo-czarne pióro ptasie, wetknięte w równie czarny węzeł splecionych włosów. Isharshjutucha wie, kto podpalił wigwam Opliena. Isharshjutucha znaczy mały jeleń. Co za dziwny zbieg okoliczności. Przed rokiem zadzierzgnęliśmy przyjaźń z wodzem Apaczów Mescalero, który nazywał się Peino, Wielki Jeleń. Uznałem to za pomyślną dla nas wróżbę. Zupełnie bezpodstawnie. Oczywiście słowo Oplien było przekręceniem nazwiska Obriena. Ale nie to mnie zdziwiło. Osłupiałem dopiero wówczas, gdy mały jeleń dokończył swe krótkie przemówienie. Wy jesteście podpalaczami. Kiedy to rzekł, podniosły się ku nam lufy strzelb i strzały łuków. Popełniliśmy straszne głupstwo, odszedłszy daleko od swych koni i zostawiwszy przy siodłach długą broń. Teraz byliśmy bezbronni. Cóż nam pozostało? Tylko zachować spokój. I tak też postąpił Karol. Wojownicy Apaczów mylą się. Niech popatrzą na tropy wokół pogorzeliska. Zobaczą, że tu byli inni ludzie. Blada twarz nie będzie rozkazywać małemu jeleniowi. Oddacie broń i pojedziecie z nami. Dokąd? Zapytałem. Do obozu Apaczów. Dlaczego? Zapytałem powtórnie. Jesteście podpalacze i mordercy. Gdy długie noże dowiedzą się o spaleniu wigwamu Opliena, ruszą przeciw nam, wówczas wydamy was długim nożom. Hałk. Odetchnąłem. Sprawa nie przedstawiała się tak źle. Jeśli nas przekażą żołnierzom, automatycznie staniemy się wolni. Najgłupszy przecież dowódca nie uwierzy w to, że lekarz z Milwaukee czy słynny traper Carol Gordon stali się nagle podpalaczami lub mordercami. A poza tym, Peino. O tym samym musiał pomyśleć Karol, bo odezwał się, jesteśmy przyjaciółmi Wielkiego Jelenia. Prowadźcie nas do niego. Mały jeleń spojrzał nań ponuro, blada twarz kłamie. Peino odjechał na wiosenne łowy. Wzruszyłem ramionami. Mały jeleń musiał być wyjątkowym tępakiem. Nie chciał nas wysłuchać, nie chciał zbadać tropów odkrytych przez Colorado. Jakim sposobem wybrano go na wodza? Wojownicy Apaczów nie potrzebują zabierać nam broni. Udamy się za nimi dobrowolnie. To powiedziawszy, mój przyjaciel uczynił krok w kierunku koni. Nie wiem, jakby postąpili Indianie wobec takiego oświadczenia i nigdy się nie dowiedziałem. Bo oto rozległ się lekki szelest, po nim gwizd, tentent kopyt i piekielna wrzawa na zakończenie. Krąg ludzi rozerwał się. Ujrzałem Colorado, jak gnał na swym wierzchowcu. Początkowo nikt go nie ścigał. Apacze zostawili mustangi na uboczu i teraz kilku wojowników pobiegło je dosiąść. Isharshjutucha coś krzyknął, rzucono się na nas. Zostałem obalony i skrępowany. Napastnicy odstąpili. Kilka kroków dalej leżał Karol, równie bezwładny jak ja. Znaleźliśmy się w niewoli Apaczów. W niewoli. We wnętrzu panował półmrok. Wysoko na kilka stóp pięły się drewniane tyki, na których trzymała się ścianka spleciona z łoziny i okryta płatami kory. W górze, gdzie tyki się łączyły, malutki otworek błyskał światłem pełnego dnia. Spoczywałem na posłaniu straw nakrytych bizonią skórą i gapiłem się w ten otwór ukazujący skrawek błękitnego nieba. Cóż miałem innego czynić? Wigwam Apaczów zbyt jest ciasny, aby w jego wnętrzu można odbywać spacery. 2 kroki ode mnie leżał Karol. Prawdopodobnie patrzał w tę samą dziurę i rozmyślał. Byliśmy jeńcami Mescalerów i teraz odpoczywaliśmy po długiej i męczącej jeździe od zagrody Obriena aż tutaj, do indyjskiej wsi. Zdążyłem już zauważyć, iż znajdowała się w dolinie otoczonej lasem, nad strumykiem wypływającym ze wzniesień piętrzących się dokoła na kształt schodów jakiegoś olbrzyma, porosłych starodrzewem. Po jednej stronie rzeczki ciągnęły się pastwiska, po drugiej szeregi szałasów. Po przybyciu zdjęto z nas rzemienie i więcej już nie krępowano, tyle że swoboda ruchów ograniczona została do wnętrza wigwamu. Przed jego wejściem siedzieli 2 wojownicy. Colorado uciekł, spryciarz. Wiedzieliśmy, że pogoń wróciła z niczym. Ale ten fakt nie polepszał sytuacji, przeciwnie. Mały jeleń uznał ucieczkę Westmana za dowód naszej winy. Udało mu się, powiedziałem głośno. I tyle go będziemy widzieli. Myślisz o Colorado? Zapytał Karol. Chyba się mylisz. Jeśli Colorado jest uczciwym człowiekiem, nie opuści nas w biedzie. Ostatecznie. Westchnąłem, nic nam tu nie grozi. Peino w końcu powróci. Ba, ale kiedy? Nie bardzo mi się uśmiecha spędzić całą wiosnę i całe lato w tym wigwamie. A poza tym, urwał w połowie zdania. Co jeszcze? Tylko tyle, że dziki zachód ciągle jeszcze jest dziki. Wielu tu padło, i czerwonych, i białych. Gdyby tak Peino nie wrócił? Nie przerażaj mnie, Karolu. Wydadzą nas najbliższemu posterunkowi wojskowemu. Tak mówił mały jeleń. Mówił, ale nie do niego należeć będzie ostateczna decyzja, tylko do rady starszych plemienia. Rozśmiałem się. Wróżysz nam śmierć przy palu? Nie poznaję cię. Skąd taki pesymizm? Nie istnieją już męczeńskie pale, stare to dzieje i przebrzmiałe. No,
No, co za pewność? Czuję się jak Greenhorn wobec starego tropiciela lasów i pól, ale nie podzielam twego spokoju. Karolu, obruszyłem się. Jeszcze jedno takie słowo. A opuścisz wigwam, śmiertelnie na mnie obrażony. Obawiam się jednak, iż przeszkodzą ci w tym strażnicy czuwający nad nami przy wejściu. A teraz mówię poważnie. Jeśli Pejno nie wróci, Apache najprawdopodobniej odstawią nas do najbliższego fortu. Powiadam, najprawdopodobniej. No, właśnie, dowódca posterunku nie uwierzy oczywiście. A nie przychodzi ci na myśl, że może się trafić tak głupi podoficer czy oficer i tak leniwy, że nie będzie chciał sprawdzić, kim jest człowiek podający się za lekarza i kim jego towarzysz. To nie przelewki. Jeśli Obrie zginął, a tak przypuszczam, oskarżą nas o mord. Chyba kpisz? Ani mi to w głowie. Na tych ziemiach powieszono już sporo niewinnych i naiwnych. A niech to, musimy więc stąd uciekać. Cały czas nad tym się zastanawiam. Dalszą rozmowę przerwało wejście indyjskiej Sonło. Postawiła przed nami dzban wody i 2 miski pełne parującej zupy. Barwę ta potrawa miała nieosobliwą, szarobrązową, ale zapach. Dawno czegoś tak wspaniałego nie miałem w ustach. Do tego otrzymaliśmy po placku kukurydzianym. Skło bez jednego słowa opuściła wigwam. A może byś tak ją zagadnął? O co i po co? Nie odpowiedziałaby. Westchnąłem, zabierając się do jedzenia. I tak minął pierwszy dzień naszej niewoli. Następnego, samym rankiem, wyprowadzono nas na dwór. Sądziłem, iż mały jeleń pragnie z nami pomówić. Już szykowałem argumenty, które miały go przekonać o naszej niewinności. Nadaremnie. I Szarszjutucha nie pokazał się. Przywiązano nas do 2 samotnych pini. Ręce jednak pozostawiono wolne. Mało tego, jeden z wojowników przyniósł nam kapciuchy z tytoniem i fajki. Kiedy się oddalił, mruknąłem do Karola, odnoszą się do nas z szacunkiem. Po prostu traktują jako zakładników, baczą, abyśmy zbytnio nie cierpieli w niewoli. Ale nie wysnuwaj z tego żadnych wniosków. Jak mi wiadomo, ze skazanymi również obchodzono się bardzo łagodnie. Dziękuję za pocieszenie. Wymyśl coś innego. Nikogo nie widzę w pobliżu, może spróbować? Nic z tego, Janie. Za nami siedzi wartownik. Nie zdołalibyśmy zrobić nawet paru kroków, a tylko pogorszyli swą sytuację. Po paru godzinach, gdy słońce dosięgło szczytu nieba, poczułem coś jakby wdzięczność dla Indian. W wigwamie musiało być teraz piekielnie gorąco i duszno. Tu zaś cień pini chronił głowy, a spadający od czasu do czasu z górskich wyżyn wiaterek chłodził twarze. Troszczono się o nas niebywale. Jeśli na przykład podbiegał ku nam któryś z włóczących się po wsi indyjskich psów, siedzący za nami wartownik odpędzał go kamieniem. Popołudniowy posiłek otrzymaliśmy na dworze, wieczorny, już w wigwamie, gdzie zdjęto z nas pęta. Opisałem dokładnie przebieg drugiego dnia niewoli. Następne niczym się nie różniły. Straszliwa monotonia poczynała nam ciążyć nieznośnie. O wydostaniu się niepostrzeżenie z wigwamu nie było co marzyć. Wartownicy nigdy nie spali, a sforsować ściany szałasu nie dałoby się bez pomocy długiego i ostrego noża. Począłem złorzeczyć w myślach Colorado, który teraz buja sobie na wolności. Karol, dostrzegłem. Posępniał z dnia na dzień i na moje pytania odpowiadał tylko półsłówkami. Parokrotnie domagaliśmy się rozmowy z małym jeleniem. Bezskutecznie. Podejrzewam, że strażnicy nie przekazali mu naszej prośby. Na pytania o Pejno zawsze otrzymywaliśmy tę samą odpowiedź, że pojechał do Alcezeci, co w języku Apaczów oznacza mały las i jeszcze nie wrócił. Gdzie znajdował się ten mały las, 10 mil stąd czy 100, nie mogliśmy się dowiedzieć. Strażnicy po prostu ogłuchli i oniemieli. Któregoś dnia, oświadczył mi Karol, zrobię taką awanturę, że będą musieli przywołać małego jelenia. Monotonia przymusowego pobytu raz jeden przerwana została przez wydarzenie, którego konsekwencje ujawniły się znacznie później. Oto 6 czy 7 dnia naszej niewoli, dokładnie nie pamiętam, w samo południe, gdy siedzieliśmy przywiązani do swoich pini, w głębi doliny dostrzegłem 2 obce, niepasujące do otoczenia sylwetki ludzkie. Zbliżyły się powoli w naszą stronę. Karolu, powiedziałem półgłosem, popatrz. Widzę, jacyś biali, to koniec naszej niewoli, nie wyglądają na żołnierzy. Kimkolwiek są, nie zostawią nas w takim położeniu. Zobaczymy. W pewnej od nas odległości obaj nieznajomi zatrzymali się. Ujrzałem, jak podszedł do nich Indianin, zapewne mały jeleń, ale przestrzeń ciągle jeszcze była zbyt wielka, abym mógł kogokolwiek rozpoznać. Stali w grupce przez kilka minut, a potem wolnym krokiem znowu skierowali się ku nam. Rozpoznawałem już twarze. Nie, to nie byli żołnierze. Niestety. Halo, zawołałem niefrasobliwym głosem. Dżentelmeni, wytłumaczcie wodzowi, że bierze nas za kogoś innego. Oczekiwałem teraz okrzyku zdziwienia, pytań, a nawet przecięcia więzów. Nic takiego nie nastąpiło. Podeszli jeszcze bliżej i bez słowa przyglądali się nam przez chwilę. Potem jeden z nich nachylił się w stronę małego jelenia i coś mu szepnął. Odwrócili się do nas plecami i poczęli się oddalać.
Co to ma znaczyć? Wrzasnąłem. Dopiero wtedy usłyszałem zaiste osłupiającą odpowiedź. Dowiecie się niedługo, podpalacze. Podpalacze, czyście zwariowali? Nic mi już nie odpowiedziano. Karolu, czemuś milczał? Zwróciłem się z kolei do Gordona. Te dwa typy nie podobały mi się od samego początku. Może miałem ich błagać o zdjęcie więzów? Myślę, że komuś bardzo zależy, aby nas uznano za podpalaczy. To świństwo. Denerwowałem się. Biali zostawiają rodaków w rękach czerwonoskórych. Właśnie, zupełnie niezgodnie z fabułą wielu opowiadań o dzikim zachodzie. Tam zawsze szlachetni biali wyzwalają równie szlachetnych traperów z rąk krwiożerczych Indian. Teraz zapoznałeś się z rzeczywistością, ja nie. Nic na to nie rzekłem. Karol miał niekiedy nieco denerwujący sposób formułowania swych poglądów. Tego samego dnia wieczorem niebo zaciągnęło się chmurami, uderzył wicher tak porywisty, że nasz wigwam trząsł się cały. Później nastała cisza, a po ciszy błyskawica rozświetliła wnętrze szałasu. W jaskrawym blasku ujrzałem przez otwór wejściowy przestrzeń wioskowego placu, którą biegiem przemierzało paru wojowników. W ciągu 2 sekund atramentowa ciemność zakryła wszystko. Usłyszałem, jak drobne krople deszczu poczynają monotonnie uderzać o poszycie naszego schronienia. Przetoczył się po niebie daleki grzmot. I znowu błyskawica. Tak się zaczęło. Minęła godzina, po niej druga. Deszcz nie ustawał. Zamienił się w ulewę. Nieustanny plusk zagłuszał wszystko. Ze szczytowego otworu poczęła płynąć woda, tworząc na ziemi malutkie jeziorko. Przesunęliśmy się jak najbliżej ścian. Leżałem wsłuchany w monotonny szum, aż wreszcie zapadłem w półzępółjawę. Z takiego stanu nieświadomości wyrwało mnie gwałtowne szarpnięcie. Usiadłem. Dokoła panowała nieprzenikniona ciemność. Nadal szumiała ulewa, ale poprzez jej głos dobiegł mych uszu szept. Doktorze, szybko. Niech pan mnie trzyma za rękę. Idziemy. Zerwałem się. Pierzchnęła senność. Postaci nie dojrzałem, ale ten szept natychmiast zdradził mi osobę. Colorado, Karolu, jestem tutaj. Nie gadać. Trzymajcie się mnie. Wyszliśmy przez otwór, który był równie czarny jak wnętrze wigwamu. Z niewidocznego nieba spadał prawdziwy wodospad. W parę sekund przemokłem od czubka głowy po pięty. Nogi ślizgały się w błotnistej mazi. Byłbym runął, gdyby Colorado nie ujął mnie pod ramię. Nie potrafię opisać drogi, jaką przebyłem. Wśród nieustannego chlupotu posuwaliśmy się dość gładką płaszczyzną. Później trzeba było wspinać się po jakiejś stromiźnie. Od czasu do czasu zaczepiałem o gałęzie. Swobodną ręką zasłoniłem oczy. I tak nic nie było widać. Na koniec dobiegła kresu wspinaczka. Uwaga! Ostrzegł Colorado, schodzimy. To było jeszcze gorsze. Miejscami woda rwących potoków sięgała kolan. A do tego ciemność. Colorado musiał mieć sowie oczy. Zmordowany do kresu sił zostałem na koniec wepchnięty w głąb jakiegoś pomieszczenia. Colorado puścił moje ramię. Usłyszałem lekki trzask, ujrzałem kilka złocistych iskierek, potem malutki płomyk, wreszcie ogień, który mi ukazał nierówne ściany jakiejś pieczary. Odetchnąłem. Siadajcie, wskazał na kupę chrustu. Natychmiast ściągnąłem buty, kurtę, koszulę, spodnie. Możemy tu przeczekać ulewę? Zapytał Karol. Tak, myślę, że ruszymy przed świtem. W porządku, rzekłszy to, poszedł za moim przykładem. Siadł na chruście i wyciągnął bose nogi w kierunku ognia. Colorado, jak pan tego dokonał? Prosty przypadek. Czekałem na okazję. Deszcz nieczęsto się trafia, ale przecież się trafia. Jesteście pewno głodni, stwierdził kierując się w głąb jaskini. Mam 2 kawałki pieczeni. I co ty na to, Karolu? Co za historia? Nie otrzymałem odpowiedzi, bo traper znowu pojawił się przy ognisku niosąc mięso i suchary. Jedzcie, wodą nie częstuję, pewnie macie jej dosyć. Na całe życie, mruknąłem. Jak pan nas odnalazł? A jak zdobył konie? Dodał Karol. Konie? Nie widzę żadnych koni. Skąd o tym wiecie? Wskazuje na to zdrowy rozsądek. Colorado nie mógł nas uwolnić, nie zapewniwszy nam wszystkim możliwości szybkiej ucieczki. Co prawda ulewa zatarła nasze ślady, ale ręczę ci, Janie, że już jutro zostalibyśmy schwytani wędrując piechotą. Traper uderzył się dłońmi po kolanach. Są konie. 3 konie. I siodła, i broń. Wykradzione z wigwamu małego jelenia? Zgadza się. Colorado, zaniepokoił się mój przyjaciel. Myślę, że obszedł się pan z nim łagodnie? Bardzo by to zagmatwało nasze położenie w przeciwnym wypadku. Uśpiłem ich jak dzieci w kołysce. Ich, 2, małego jelenia i waszego strażnika. Jeśli nawet przebudzą się wcześniej niż należy, to skrępowani i z kneblami w ustach. A konie, a broń? Zapytałem. Traper roześmiał się półgłosem. W taką noc jak ta, doktorze, można by wynieść na plecach cały obóz, nie tylko broń. Zresztą, posłuchajcie. Przy wtórze szumu ulewy opowiedział o swej wyprawie. Gdy wyrwał się z kręgu Indian otaczających zgliszcza chaty O'Briena, pognał prosto ku rzece. Myślałem, że wyduszę ostatni dech ze swej szkapy.
Miał przewagę nad Apaczami. Zanim dopadli swych koni, znajdował się dobrą milę na przedzie. Strzelali, wtrąciłem. A jakże, ale w biegu. Przebył rzekę. Pierwotnie miał zamiar przeskoczyć kawałek drogi samym nurtem, aby zatrzeć ślady. Ale widzieli mnie. Pognałem więc prosto, ciągle jeszcze z duszą na ramieniu. Musieli mieć jakieś wyjątkowo kiepskie habety, bo odsądziłem się jeszcze dalej. Ilu ich było? Wtrącił Karol. 3, mogłem się z nimi inaczej załatwić. Po prostu przycupnąć za krzakiem i poczekać. Nie będę się chwalił, ale ja nie chybiam. Nie jestem jednak pożeraczem czerwonoskórych. To po pierwsze. Po drugie, nie chcę zadzierać z Apaczami. Nie uczynili mi nic złego. A po trzecie, mogłoby to wam zaszkodzić. Na szczęście, o 2 mile dalej linia lasu wygina się ku wschodowi, a preria tworzy długi, zwężający się półwysep. Skręciłem tam i ścigający musieli mnie stracić z oczu. Gnałem aż do samego cypla zarośniętego krzewami. Za nimi wznosi się wysokopienny las. Prowadząc konia za uzdę, przebrnąłem las aż do wody. Wtedy znów wskoczyłem na siodło, wjechałem w nurt i tą drogą dotarłem do miejsca, w którym poprzednio rzekę przebyłem. Uczyniłem w ten sposób koło. Wpędziłem konia w gąszcz leśny i kazałem mu się położyć. W kilka minut później ujrzałem pogoń. Stanęli na skraju lasu, chwilkę się naradzali, później pociągnęli brzegiem wody na zachód. Nadal czekałem. Wrócili, zanim słońce zaszło, raz jeszcze przebyli rzekę i oddalili się. Więcej ich nie widziałem. Wczesnym rankiem ruszyłem starym tropem do zagrody Obriena, a potem krok w krok waszym śladem, aż dotarłem tutaj. To wszystko. Na pewno nie wszystko, zaprotestowałem. Wszystko, jak na jeden dzień. Później ułożyłem sobie nowy plan. Podniósł się i poszedł w kierunku wyjścia. Leje wciąż jak z cebra, stwierdził. Do świtu nie ustanie, a więc. I rozpoczęła się opowieść obejmująca cały okres naszej niewoli. Przez ten czas Colorado zdołał przetrząsnąć okolice indyjskiej wioski, odkryć jaskinię, w której znajdowaliśmy się obecnie, i zaopatrzyć ją w drzewo na opał i w trochę mięsa. Ale polować musiał daleko stąd. Huk strzału na pewno zwróciłby uwagę czerwonoskórych. Bardzo to dziwne, wtrącił się Karol. Miałem lepsze wyobrażenie o Apaczach i o ich czujności. I słusznie, ale wiecie, ilu tu zostało wojowników? Nie więcej niż tuzin. Reszta pociągnęła z tym waszym Pejno. Do małego lasu? Nic nie słyszałem o żadnym lesie. Dość, że odjechali, i to na długo przed waszym tu przybyciem. Wyprawa wojenna? Zapytałem. Mało prawdopodobne, stwierdził Karol. Pejno nie wygląda na głupca, który wykopuje topór wojenny przeciw białym. Kto mówi o białych? To może być porachunek z którymś z sąsiednich plemion. Nie macie pojęcia, jak się tu oni żrą między sobą. Więc, jak już mówiłem, zostało zaledwie 12 wojowników, kobiety i dzieci. Odszukałem wasze konie, sprawdziłem, gdzie schowano uprząż i broń, w wigwamie małego jelenia, stwierdził Karol. Oczywiście, byłem tam przed kilku dniami, ale nie mogłem nic ruszyć. Spostrzegliby natychmiast i poczęli szukać mojej cennej osoby. Musiałem więc czekać sposobności. To znaczy, czego? Zagadnąłem. Sprzyjającej pogody. No i doczekałem się. Roboty miałem sporo. Najpierw z końmi, zwłaszcza z tym czarnym diabłem, zwrócił się do Karola. Ale ja mam swoje sposoby. Sporządziłem 2 uździennice z rzemieni i jakoś poszło. Sprowadziłem rumaki aż tutaj. Obok jest druga jaskinia, tam stoją. I tak pan skromnie o tym mówi. Colorado? Przecież to była piekielnie trudna sprawa. Pokiwał głową Karol. Trudna, ale nie dla takiego koniarza jak ja. Zresztą deszcz dopomógł. Deszcz i szałwia. Szałwia doskonale zabija zapach białego człowieka. Chodziło mi o to, aby mnie nie zwietrzyły indyjskie mustangi pasące się w pobliżu waszych koni. Wytarzałem się w szałwi i ponapychałem jej we wszystkie kieszenie. Udało się. Potem złożyłem wizytę małemu jeleniowi. Dał się skrępować jak niemowlę. Chyba nawet nie wiedział, kto go wiąże. Tak zgłupiał. Zabrałem siodła, waszą broń i złożyłem w bezpiecznym miejscu. Na koniec powędrowałem do waszego wigwamu. Strażnik był tylko jeden, prawie utopiony w tej ulewie. Ścisnąłem go lekko. Ani pisnął. A potem związałem. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Coś o 2 białych, powiedziałem. Białych? Takich moje oczy nie oglądały. O kogo chodzi? Karol opowiedział o wizycie nieznajomych. Colorado potrząsnął głową. Nie widziałem ich. Ale wobec tego wygląda na to, że ktoś chce nas urządzić. Czy na pewno nie spotkaliście się przedtem z tymi ludźmi? Nie przypominam sobie, stwierdził Karol. A mnie się zdaje, wtrąciłem niepewnie, że twarz jednego z nich jest jakaś znajoma. Zdaje się, czy, na pewno? Nie jestem pewien. A więc to niczego nie wyjaśnia. Zresztą przez ten czas zdążyłem nieco przetrząsnąć okolice farmy. Ślad jest jeszcze wyraźny. Gdyby nie Apacze, dognalibyśmy ich w parę godzin. Ba, ja sam mimo zwłoki potrafiłbym ich doścignąć. Ale nie mogłem was zostawić. Czy słusznie? Wyraziłem wątpliwość.
Przecież nam nie może tutaj stać się nic złego, a tamtym. Do licha, zaśmiał się. Taka to wdzięczność, doktorze? Colorado, przerwał Karol. Przyznaję, że nie docenialiśmy pana. Trzeba być nie lada zuchem, żeby dokonać tego, czego pan dokonał. Jesteśmy pana dłużnikami. Potwierdziłem żarliwie tę deklarację. Jeśli mówiłem, że lepiej było gonić za O'Brienem. Dobrze, doktorze. Wiem, co pan chce powiedzieć, że Payne by powrócił i was uwolnił, a tropy zatrą się. Jestem jednak przekonany, że O'Brien wraz ze swą rodziną są cali i zdrowi i że im przez dłuższy czas nic grozić nie będzie. Skąd taka pewność? Nie znalazłem wokół zagrody nic, co stanowiłoby dowód jakiejś walki. O'Brien został porwany żywcem. Widać jest komuś potrzebny cały i zdrowy. Ale po co i na co? Zabijcie, a nie odgadnę. A jeśli się spalili? Dobrze się naszukałem w pogorzeliskach. Ani śladu. Nie, ich porwano. Przyznaję, lżej mi się zrobiło wysłuchawszy tej informacji. Więc co teraz mamy zrobić? Zapytałem. Przede wszystkim trzeba się stąd oddalić, zauważył traper. Podniósł się od ognia i zniknął u wejścia do jaskini. Nie możemy zostawić Colorado z całym tym kłopotem, oświadczył półgłosem Karol. Nie zdążyłem odpowiedzieć, bo traper zjawił się znowu. No, dżentelmeni, powiedział wesoło. Mam nadzieję, żeście już wyschli. Ulewa się skończyła, ledwie mrzy. Niebo się przeciera, niedługo świt. Czas na nas. Czy wiecie, jak daleko znajdujemy się od Apaczów? W prostej linii nie będzie więcej niż 500 yardów. Diabelnie blisko. Rozumiecie więc, iż nie wolno dłużej ryzykować. Rozumieliśmy dobrze. Teraz każda chwila zwłoki groziła powtórną niewolą. Ubraliśmy się pospiesznie, zarzuciliśmy na plecy siodła, do ręki wzięli broń i wyszli na dwór. Z widocznego już nieba siąpił przenikliwy deszczyk. Tędy, wskazał drogę Colorado. Poprowadził nas ścieżką wzdłuż podstawy zbocza. Za tym właśnie zboczem leżała indyjska wioska. Gdyby na skalnym grzbiecie rozstawiano posterunki, mieliby nas jak na dłoni. Ale nikt tam nie wartował. Chociaż takiej nieostrożności nie usprawiedliwiała nawet paskudna pogoda. Mały jeleń musiał być doprawdy bardzo małym wodzem. Prędzej, panowie, poganiał nas Colorado. Jeszcze kilka kroków. Za skalnym występem znajdował się w chropowatej ścianie czarny otwór obszerny jak komnata groty. Tu ujrzeliśmy wszystkie 3 konie uwiązane na lassach do wbitych w ziemię kołków. Założyliśmy uprząż, zbadali zawartość juków. Niczego nie brakowało. Wywiedliśmy wierzchowce na dwór i wolniutko ruszyli pochyłą płaszczyzną, porośniętą z rzadka trawą, wśród której leżały dość gęsto kamienie najrozmaitszej wielkości. Nie sposób było jechać szybciej. Wlekliśmy się tak z pół godziny, aż mordercza droga skończyła się jak nożem uciął. Teraz mieliśmy przed sobą step gładki jak powierzchnia stołu. W konie, krzyknął Colorado i wysunął się naprzód. Ruszyliśmy kłusa, później galopem. Gdzieś na horyzoncie błysnął pierwszy promień zorzy. Przestało padać. Szara opona nieba rozdarła się przed nami. Na niebieskim tle ukazały się białe obłoki. Po kilku godzinach takiej jazdy Colorado zwolnił tempo, wreszcie zatrzymał się. Krótki postój. Zwierzęta muszą wytchnąć, powiedział. Zeskoczyłem z siodła. Teraz poczynałem odczuwać zmęczenie po nieprzespanej nocy i forsownej jeździe. A Colorado? Ten się przecież najbardziej napracował. A nawet nie usiadł. Przechadzał się cały czas, spoglądając na wszystkie strony. Po krótkim odpoczynku znów dosiedliśmy koni. Trawiasty step przeszedł wkrótce w płaszczyznę porosłą rzadkimi chwastami, ale i one rychło znikły. Dokoła rozciągała się pustynia rudego piachu. Szybciej. To najgorszy kawałek drogi. Nie ma gdzie się ukryć. Widać nas ze wszystkich stron, jak pieczeń na patelni. Pędziliśmy teraz, na ile tylko stać było nasze konie, a za nami podnosił się czerwony tuman kurzu. W końcu drogę przecięła mała rzeczka płynąca między brzegami wypłukanymi w ceglastej glebie. Tego właśnie potrzeba, powiedział Colorado. Chwyćcie za szkła i popatrzcie za siebie. Ja nikogo nie dostrzegam. Spełniliśmy jego życzenie. Pustka rozciągała się dokoła, ani człowieka, ani zwierzęcia. Stwierdziłem to głośno. Doskonale. Teraz hop, w strumień. Jedziemy jego korytem. Co prawda dno nieco piaszczyste, ale ślady zatrze prąd. Ruszyliśmy. Jeden za drugim, znacznie już wolniej. Upał wzmagał się, ale od wody bił chłód, a drobne kropelki tryskające spod końskich kopyt przyjemnie rzeźwiły twarze. W ten sposób jechaliśmy z dobrą godzinę, aż Colorado zdecydował się wyprowadzić wierzchowce na brzeg. Jeszcze kawałeczek, stwierdził, a odpoczniemy w zacisznym lasku i nad wodą lepszą od tej. To powiedziawszy obrócił koniem w kierunku przebytej przed chwilą drogi. Wracamy? Zadziwiłem się. Nie zupełnie. Będziemy posuwać się równolegle do naszego starego tropu, w odpowiedniej odległości. W ten sposób zbliżamy się do wioski Apaczów. Ale dzięki temu, wtrącił się Karol, odległość między nami a przypuszczalnym pościgiem będzie jeszcze bardziej wzrastać.
Apache jadą w jedną stronę, my w drugą. Wręcz przeciwną. Zanim odszukają nasz trop ginący w rzece, zapadnie noc. Potem już nas nie dopędzą. Wielki bóbr się nie myli, przytaknął Trapper. Odgadł mój plan. Jeszcze około 4 godzin trwała nasza wędrówka, aż na horyzoncie ukazała się granatowo-czarna ściana lasu. Bór był mieszany, liściasto-iglasty z przewagą świerków, które nadawały mu nieco posępny wygląd. Za niskimi krzewami głęboki cień padał od obwisłych konarów na poszycie bujnie porosłe, pokryte mchem, gdzieniegdzie trawą lub zawalone uschłymi gałęźmi, poprzegradzane potężnymi pniami padłych olbrzymów. Jechać konno nie było już można. Ujęliśmy cugle i prowadząc na nich wierzchowce przedzierali się powoli, jeden za drugim, jakąś wydeptaną przez zwierzęta steczką. Tak dotarliśmy nad małe jezioro, o toni granatowej i lustrze wody błyszczącym w słońcu. Drzewa podchodziły do samego brzegu, który uginał się pod stopami. Dalej, już w wodzie, wyrastało pasmo sitowia. Colorado kazał nam stanąć. Muszę wykonać swój plan, powiedział. Na wypadek, gdyby Indianie przywędrowali za nami aż tutaj. Jeśli jesteście ciekawi, przyglądajcie się. Jeśli nie, idźcie dookoła jeziora, tylko nie za blisko brzegu. Obóz rozbijemy po drugiej stronie. Oczywiście, zostaliśmy. Colorado pociągnął swego wierzchowca za uzdę. Zwierzę chrapnęło ostrzegawczo i stuliło uszy, ale nie stawiało oporu. Stąpało powoli i ostrożnie, aż w ciemnych zagłębieniach od kopyt poczęła ukazywać się bagienna wilgoć. Jeszcze chwila, a koń zapadnie się w rozkisłym błocie. Wtedy Colorado zatrzymał się, wykonał ruch ręką i na ten znak koń począł się cofać. Ale jak? Jeśli obserwowaliście zachowanie się koni, wiecie, jak niechętnie, z oporem, waląc tylnymi kopytami w ziemię lub nawet wspinając się, stąpają te zwierzęta do tyłu. Dlatego zdumiałem się widząc, jak taki manewr wykonuje wierzchowiec Colorado. I to nawet bez dalszej zachęty ze strony swego pana. Stąpał lekko, delikatnie, od czasu do czasu odwracając łeb. Przebył w ten sposób chyba 3 yardy do miejsca, w którym zatrzymaliśmy się. Dopiero wówczas stanął. No, powiedział Trapper, skończone. Idźcie, ja pozacieram zbędne ślady. Po co to wszystko? Zapytałem. Jeśli Apache nadciągną, zobaczą ślady 2 koni ginące w wodzie. topowy.com. Najlepsze audiobooki. Do głowy im nie przyjdzie porównywać odciski, aby stwierdzić, że było tu tylko jedno zwierzę, ale raz szło naprzód, raz do tyłu. Poczną się zastanawiać, w jakim celu 2 szaleńców wjechało w bagnistą wodę. Nic mądrego nie wymyślą, a jeśli zechcą posuwać się tym tropem, natychmiast ugrzęzną. Chociaż tacy głupi chyba nie będą. Nie odkrywszy tajemnicy, poczną się naradzać. Ile to im w sumie zajmie? Ponad godzinę. A teraz zauważcie, w którym miejscu wpędziłem konia w wodę? Tu właśnie jest prześwit. Z przeciwległego brzegu możemy wszystko dokładnie obserwować. Starczy czasu, aby w porę zniknąć. No ruszajcie, ja tu jeszcze trochę pomarudzę. Ruszyliśmy półkolem wzdłuż zdradzieckiego brzegu, w bezpiecznej jednak odległości. Zatrzymaliśmy się na przeciwległym krańcu jeziora. Colorado przyszedł, gdy poczynało już zmierzchać. Mamy całą noc przed sobą, stwierdził, bo dzisiaj już nie przybędą, jeśli w ogóle się tu zjawią. Trzeba to wykorzystać. Musimy napoić konie. Normalnie zwierzęta prowadzi się do wodopoju. Tu tego nie można było uczynić. Wędrowaliśmy więc na niebezpieczny brzeg z worami i przynosili wodę, która pachniała zgnilizną. Konie nie bardzo chciały pić, ale jakoś skłoniliśmy je do tego. Kiedy na niebie ukazały się pierwsze gwiazdy, powiódł nas Colorado w głąb lasu na niewielką polankę, gdzie zasiedliśmy przy skromnym ognisku. Po raz pierwszy tego dnia miałem okazję napić się kawy. Przyrządzona na bagiennej wodzie, smakowała nieosobliwie, ale za to była gorąca. Garść pemikanu uzupełniła ten skromny posiłek. Zsiodłem pod głową, nakryty derką, prawie natychmiast zapadłem w sen. Ognisko w lesie. Nie wiem, czy dlatego, że poszycie leśne było twarde, czy też dała mi się we znaki całodzienna jazda. Dość, że rankiem zwlokłem się ze swego legowiska z bólem wszystkich mięśni. Colorado natychmiast to zauważył. Coś doktora połamało, stwierdził. Pewnie wilgoć. Nie każdy ją dobrze znosi. Złe tu miejsce na nocleg, ale szybko stąd ruszymy dalej. Spenetrowałem tamten brzeg. Czerwonoskórych ani słychu, ani dychu, co nie znaczy, że wolno nam mitrężyć. Ruszamy. Zaraz, trzeba by teraz wspólnie się zastanowić. Dokąd mamy ruszać? Zapytał Karol. Jak to, dokąd? Oczywiście, do El Paso. Tam mieliście jechać. Podprowadzę was kawałek, dalej traficie sami. Ja muszę wracać. Spojrzałem na Karola porozumiewawczo. Colorado wytłumaczył to opacznie, bo dodał, ja muszę przecież wyjaśnić całą tę sprawę. Nie jedziemy do Meksyku, odparł Karol. W każdym razie nie teraz. A dokąd? Posłuchaj, Colorado. Myślę, że w pojedynkę trudno będzie uwolnić rodzinę O'Brienów. O, jeśli tylko o to chodzi.
Nie przerywaj. My również korzystaliśmy z gościny farmera, a poza tym zostaliśmy wplątani w jakąś tajemniczą historię. Tak to uważam. Nie możemy stąd odjechać, nie możemy zostawić ciebie samego. Nie znasz Payno, my go znamy i liczę na to, iż krążąc w tych okolicach wreszcie się na niego natkniemy. To bardzo nam pomoże. Znaczy, że decydujecie się towarzyszyć mi? Oczywiście. Zostajemy razem, Colorado, tak długo, aż odkryjemy ludzi, którzy napadli na farmera. Do licha, coraz mniej teraz na prerii takich jak wy. Zgoda, dziękuję. I wobec tego nie marudźmy. W pół godziny potem, prowadząc konie, brnęliśmy przez las. Tym razem droga nie trwała długo. Błysnęło światło poranka, urwały się rzędy drzew, ukazała się rozległa przestrzeń prerii. Wskoczyliśmy na siodła, ruszyliśmy poprzez rzadkie trawy, spłachcie piasku, omijając samotne kępy drzew. Nigdy nie wiadomo, co w ich cieniu może się kryć. Na koniec dotarliśmy nad strumień toczący swe wody wśród szpaleru krzaków. Tu rozsiodłaliśmy konie. Należał się im odpoczynek, zwłaszcza memu wierzchowcowi. Umyliśmy się od stóp do głów w przezroczystym nurcie, naznosili chrustu i rozpalili ogień. Przestrzeń była otwarta na wszystkie strony. Nikt nie mógł nas zaskoczyć. Wymarzone miejsce odpoczynku. Kiedy zaspokoiliśmy jako tako głód i zapalili fajeczki, odezwałem się: Colorado, jedziemy, jak ślepcy. Dokąd nas prowadzisz? Słusznie, wybaczcie. Mój plan jest taki. Wracamy do punktu wyjścia, tylko nieco okulną drogą. Do chaty O'Briena, do tego, co było chatą. Tropy na pewno już się zatarły, ale może będziecie mieli więcej szczęścia i dogrzebiecie się czego w pogorzelisku. Według mnie napastników było 3 albo najwyżej 4. To jest najdziwniejsze, bo przecież 3 osoby zniknęły bez śladu, a trzeba wam wiedzieć, iż żona Samuela włada bronią nie gorzej od niejednego Westmana. Syn również. Dlatego zadałem sobie pytanie, jak to możliwe, że 3 uzbrojone osoby znajdujące się w solidnym budynku i do tego otoczonym palisadą, uległy w tak krótkim czasie 3 czy co najwyżej 4 napastnikom? Jaki z tego wniosek? Zagadnął Karol. Żaden. Nie znalazłem wyjaśnienia. Ruszcie teraz głowami. Może zagadkę rozwiążecie. Zdaje się, iż już ją rozwiązałem. Odparł mój przyjaciel. Któryś z przybyszów musiał być znajomym O'Briena. Trudno o znajomych na tym pustkowiu. Ile razy wpadałem do Samuela, tyle razy zastawałem go tylko z rodziną. A jak często odwiedzałeś go, Colorado? Różnie bywało. Trafiały się okresy, że co miesiąc, były i takie, że i przez pół roku nie gościłem w tamtych stronach. No, właśnie, ale przecież Samuel zawsze mi opowiadał, co się u niego wydarzyło podczas mojej nieobecności. Mógł zapomnieć albo nie chciał powiedzieć. Co o nim wiesz? I dużo, i mało jednocześnie. Tyle tylko, co mi sam opowiedział. Z tego nic nie wynika. Przypuśćmy jednak, że to jakiś znajomek tak go urządził. Ale dlaczego? Z jakiego powodu? Nic nie rozumiem. I po co podpalono chałupę? Żeby zasygnalizować dymem swą obecność? Jeśli wśród napastników był znajomy O'Briena, farmer na pewno pochwalił mu się, że ma gości, którzy lada chwila wrócą. Tak myślałem, powiedział Karol. I to właśnie sporo tłumaczy. Co? Pożar. Tego to już zupełnie nie pojmuję. Przypuszczam, że napastnicy nie podpalili zabudowań. Tylko kto? Nikt. Może się przecież zdarzyć, iż ogień rozpalony na prymitywnym palenisku spowoduje pożar. Napastnicy najpewniej bardzo się spieszyli. Nie zgasili ognia. Pożar wybuchł już po ich odjeździe. A teraz pytanie, czy O'Brien nie miał żadnego majątku poza swą farmą? Myślę na przykład o pieniądzach. O niczym podobnym nie wspominał. Był skąpy? Oho, z pewnością. Tacy ludzie nie chwalą się swym dorobkiem. Prawda, ale to wszystko tylko domysły. Brak dowodów. Mówisz jak prawnik, Colorado. Nie jak Westman. Trochę wyobraźni nigdy nie zaszkodzi. Pochwyciłem baczne spojrzenie, jakim Colorado szybko obrzucił Karola, i na tym rozmowa została przerwana. Colorado uznał, że odpoczęliśmy już wystarczająco, a poza tym, że powinniśmy zaopatrzyć się w nieco żywności na dalszą drogę. Czyli po prostu zapolować. Wzięli strzelby i ruszyli na prerię. Ja zostałem przy koniach. Od czasu do czasu przykładałem do oczu lornetkę lustrując cały horyzont. Przez długi czas obserwowałem sylwetki towarzyszy, później zakryły ich dalekie wzniesienia gruntu. Wierzchowce pasły się spokojnie. Wiedziałem, że potrafią mnie ostrzec o każdym niebezpieczeństwie. Począłem znów zastanawiać się nad dziwną historią napadu na O'Briena, nad niespodziewaną wizytą 2 białych w wiosce Apachów i nad zbiegiem okoliczności, które tak pokrzyżowały nasze pierwotne plany. Czy pojedziemy do Meksyku? Czy spotkamy Payno? Czy próba schwytania sprawców napadu nie stanie się przysłowiowym szukaniem igły w stogu siana? Opowiadano mi co prawda o tropicielu, który odnalazł uczestników napadu na dyliżans po 2 latach, ale przecież nie rozporządzaliśmy tak długim czasem.
Przed nastaniem zimy musiałem wracać do Milwaukee, do swych zajęć, a Karol chyba nie zamierzał dłużej przebywać w tych niegościnnych stronach. Moje smętne rozważania przerwał powrót towarzyszy. Zmęczeni długą wędrówką wrócili z kwaśnymi minami. Całe trofeum stanowiły 3 indyki, bardzo chude i żylaste. Po takim kiepskim posiłku Colorado przeprosił nas, zabrał koc i siodło i ruszył ku kępie drzew. Oznajmił, iż musi teraz odespać tamtą deszczową noc, jeżeli ma być do czegoś. Gwarzyliśmy półgłosem, zerkając od czasu do czasu na okolice. Była nadal pusta i cicha, zalana słońcem, pachnąca trawą i kwiatami. Długo będziemy sterczeć w Nowym Meksyku? Jak sądzisz, Karolu? Dopóki nie schwytamy bandytów albo nie stracimy ostatecznie ich śladów. Przewiduję trzecią możliwość. Odparłem. Będziemy gnać po tropach kilka miesięcy, a uciekających nie schwytamy. Co wówczas? Powrócisz do Milwaukee sam. Zostanę tu tak długo, jak długo będą istnieć jakiekolwiek szanse zakończenia sprawy. Zostanę z tobą. Niemożliwe. Nie przywykłeś do zimy na preriach. A to nie żarty. Wzruszyłem ramionami i na znak całkowitego braku zainteresowania położyłem się pod pobliskim krzakiem, ale nie mogłem zasnąć. Za to Colorado spał od wieczornego posiłku, a potem jeszcze przez całą noc, z przerwą na kolejną wartę. Twierdził, iż taki sen znakomicie regeneruje jego siły, że praktykował ten system w roku 1868 podczas budowy linii Union Pacific. Dopiero rankiem opuściliśmy zaciszną kępę. Równa jak stół płaszczyzna poczęła teraz dźwigać się ku horyzontowi. Ukazało się pasmo wzniesień, aż w końcu wjechaliśmy w skalisty wąwóz porosły na zboczach krzewami dzikich malin. Wąwóz piął się łagodnie i doprowadził nas do płaskowzgórza pokrytego rzadkim lasem. To nieco trudniejsza droga, powiedział Colorado, ale krótsza, szybciej nas doprowadzi do farmy O'Briena. Posuwaliśmy się teraz znacznie wolniej, a po przebyciu jakiejś pół mili zatrzymali konie. Na moją prośbę, bo wydało mi się nagle, iż słyszę głos ludzki. Niewyraźny i bardzo daleki. Staliśmy chwilę w milczeniu. Cisza. Już chciałem przyznać, że się przesłyszałem, gdy nagle rozległ się ten sam daleki dźwięk. To tam, stwierdził Colorado. Ruszamy. Przez kilka następnych minut nic nie było słychać poza suchym szelestem igliwia pod nogami koni. A później, znowu głos, jakieś słowo, którego nie mogłem rozróżnić, coś jakby, stój. Zejdźmy z koni, szepnął Colorado. Ostrożnie, zatrzymując się co parę kroków i nasłuchując, podchodziliśmy do niewidocznego celu. Stój, ty diable wcielony. O, teraz brzmiało już zupełnie wyraźnie. A po krótkiej przerwie, znowu, stój. Bodaj cię grom strzelił. Z bronią gotową do strzału wyszliśmy na malutką polankę, gdzie rosło potężne drzewo. Przy jego pniu stał koń, na koniu siedział jeździec. To on tak wrzeszczał, bo poza nim nie było tu nikogo. Spostrzegł nas. Ludzie, ktokolwiek jesteście, ratujcie niewinną duszę. Stój, ty bestio. Ostatnie słowa, jak spostrzegłem, zwrócone były do konia. Nie mogłem pojąć, o co mu chodzi. Dopiero podszedłszy bliżej stwierdziłem, iż człowiek miał ręce skrępowane z tyłu, a szyję oplatał mu rzemień, którego drugi koniec został przyczepiony do potężnego konaru, wysoko w górze. W tej chwili opadał luźno. Wystarczyło jednak, aby wierzchowiec uczynił 2 kroki w którąkolwiek stronę, a rzemienna pętla zacisnęłaby się na szyi nieszczęśnika. Karol w jednej chwili wydobył nóż i 2 cięciami oswobodził niedoszłego wisielca, który zeskoczył z konia i odetchnął głęboko. Panie, kimkolwiek jesteś, i wy, dżentelmeni, zwrócił się do nas, ocaliliście niewinnego od straszliwej śmierci. Cóż to się przytrafiło? Zapytał Colorado. Chyba nie wplątaliście się sami w taką pułapkę? Źli ludzie, odparł nieznajomy. Źli ludzie wszystkiemu winni. Zawsze wszystkiemu są winni źli ludzie. Wzięli was za konie okrada? Jak mi wiadomo, to w ten sposób karze się amatorów cudzych wierzchowców. Nie kradłem koni, bodajbym znowu wisiał, jeśli kłamie. Nie konie? To co? Nic, zupełnie nic. Chciałem po prostu zamienić swego konia na innego. Czeka mnie daleka droga, a zwierzę mi ustawało. Gdzież się to przydarzyło? Tam, wskazał jakiś nieokreślony kierunek. Trafiłem zupełnie przypadkowo. Koń mi już padał. Colorado krytycznym okiem ogarnął wierzchowca. Ale jakoś nie pada, stwierdził. Wygląda wcale nieźle. To teraz, odpoczął. Więc jak to było z tą zamianą? Najpierw zgodzili się, a później dopadli mnie w tym lesie. Spojrzałem na ziemię. Była dobrze zdeptana. Kandydat na wisielca nie we wszystkim kłamał. Wybaczcie, panowie, mówił dalej, ale czas mi w drogę. Nie zatrzymujemy, odparł Karol. A dokąd to droga prowadzi? Do Santa Fe. Spory kawałek, zauważył Colorado. Jeszcze raz dziękuję. Bywajcie zdrowi. Wskoczył na siodło, cmoknął i ruszył truchtem. Wkrótce zakryły go pnie drzew, a po kilku minutach ucichł i ten kopyt. Koniokrat, stwierdził Karol.
Poszkodowani nie byliby nam wdzięczni. Więc co? Zapytałem. Mieliśmy go tak zostawić? Tego nie twierdzę. Zastanawia mnie jednak, dlaczego kradł mając własnego, dobrego konia? Bo w żadną zamianę nie wierzę. Dlaczego kradł? Powtórzył Karol, uważnie przyglądając się śladom odciśniętych kopyt aż do miejsca, w którym ginęły w lesie. Słuchajcie, on naprawdę chciał zamienić konia. Spójrzcie na ten trop. Colorado odwrócił się i cicho gwizdnął. Rzeczywiście, powiedział przeciągle, to chyba nasz stary znajomy. Ten koń ma skrocza, a jego jeździec brał udział w napadzie na O'Briena. Dalej za nim. Chwileczkę. Powstrzymał go Karol. Ucieknie, nie ucieknie. Do wieczora sporo jeszcze godzin. Ależ o co chodzi? Radzę nieco poczekać. Nie wyszłoby nam na dobre, gdyby spostrzegł, że go ścigamy. Na pewno uważnie spogląda za siebie. I druga sprawa, nie powinniśmy go schwytać. Jeśli brał udział w napadzie, doprowadzi nas prościutko do swych wspólników. Postaliśmy chwilkę. Ślady wiodły przez las, przez ten sam wąwóz, którym jechaliśmy niedawno, przez prerię. Ale później poczęły coraz bardziej skręcać, aż wreszcie zatoczyły wielkie półkole, całkowicie zmieniając kierunek. Po 2 godzinach drogę przecięła rzeczka, a za rzeczką trop urwał się nagle. Zupełnie jakby ścigany pofrunął do nieba. Patrzcie, jaki spryciarz, zauważył Karol. Podejrzewa, że za nim jedziemy. Może tak, może nie, odparł Colorado. Sądzę, iż raczej zabezpiecza się na wszelki wypadek. Teraz musimy się rozdzielić. Jeden pojedzie w górę, 2 w dół rzeki. Stracimy mnóstwo czasu, stwierdził Karol. Nie widzę innego sposobu, a ja widzę. Pan się najlepiej w tych stronach orientuje. Dokąd płynie rzeczka? Do większej rzeki, tej samej, nad którą polowaliśmy bawiąc u O'Briena. A skąd wypływa? Z gór. 4 do 5 mil stąd. Bawiłem tam kiedyś. Zupełne pustkowie. Wobec tego powinniśmy posuwać się z prądem. A to czemu? Sądzi pan, iż jegomość zdąża w okolice farmy? Nieprawdopodobne. Raczej właśnie w góry, żeby się połączyć z ludźmi, którzy porwali Samuela i jego rodzinę. Przecież z jeńcami musieli się skierować w najbardziej bezludne strony. W okolicach spalonej farmy, jak pamiętam, również nie ma nikogo. Zresztą, jeśli się mylę, nie zmarnujemy więcej czasu niż rozdzielając się i czekając jedni na drugich. Karol ma na pewno rację. Poparłem gorąco towarzysza. Colorado zastanowił się chwilę, a potem oświadczył z uśmiechem. Co 2, przepraszam, 3 głowy, to nie jedna. A ja przyzwyczaiłem się zawsze samotnie podejmować decyzje. Ruszyliśmy wolno, bacznie obserwując oba brzegi w poszukiwaniu miejsca, w którym ścigany przez nas człowiek wyjechał z nurtu. Przede wszystkim trzeba było uważać na brzeg kamienisty i na zarośla. Najwygodniejsza okazje, by nie zostawić śladów. Niestety, nigdzie nie mogliśmy trafić nawet na żwir. Wszędzie ciągnęły się piaszczyste plaże, gładkie, jak gdyby je kto przed chwilą szczotką zamiótł. Poczynałem już wątpić, czy słusznie postąpiliśmy wybierając ten kierunek jazdy, gdy Colorado zatrzymał konia w miejscu, gdzie na granicy lądu i wody rosła rzadka trawa. Zeskoczył z siodła i schyliwszy się, coś bacznie obserwował. Potem przeszedł kilka kroków ukląkł. W końcu wyprostował się. Jedziemy, oświadczył. Tylko niech mnie nikt nie wyprzedza. To jest chytrus pierwszej klasy. Zacierał ślady, prostował trawę, ale mnie w pole nie wyprowadzi. Sądzę, że po kilku yardach wszystko stanie się bardziej jasne. Przewidywał słusznie. Kawałek dalej trawa była lekko zdeptana. Jeszcze dalej, wyraźny już ślad, prowadzący ciągle wzdłuż rzeki, zgodnie z jej biegiem. Tak więc tropiony przez nas człowiek zmierzał albo ku szczątkom zagrody O'Briena, albo w ich pobliże. Karol uważał, że wyprzedza nas o godzinę dobrej jazdy, a Colorado potwierdził ten pogląd. Jednakże nawet lornetki nie ukazały nam na horyzoncie ani cienia jeźdźca. Zbliżał się wieczór. Widoczność pogarszała się z każdą chwilą. Należało przerwać pościg i rozbić obozowisko w jakimś odkrytym miejscu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności ujrzeliśmy w niewielkiej dali czarną linię lasu. Wieczorne zorze gasły już na niebie, gdy przekroczyliśmy granicę drzew. Colorado zeskoczył z konia i spenetrował najbliższy teren. Wrócił zadowolony. Jesteśmy bezpieczni, stwierdził, przynajmniej na tę noc. O ogniu jednak nie ma mowy. W wyniku takiej decyzji jadłem najgorszy od wielu dni posiłek, pemmikan i suchary. Teraz trzeba się przespać, stwierdził Colorado. Na noc zaplanowałem małą wycieczkę. Pieszo. Nasz uciekinier także gdzieś nocuje, myślę, że niezbyt daleko. Pójdziemy we 2, zwrócił się do Karola, doktor zostanie przy koniach. Niech więc nas teraz popilnuje. To rzekłszy wziął siodło, derkę i powlókł się najbliższe drzewo. Przyznam, trochę mnie dotknęło takie postępowanie. Należało chyba zapytać, co o tym sądzę. Karol okazał się zdrajcą. Na moje wymowne spojrzenie pokiwał głową, uśmiechnął się i owinąwszy w koc mruknął. No, to czuwaj nad nami, Janie. Kiedy już obaj chrapali w najlepsze, siadłem ze strzelbą w ręku na samym skraju lasu.
Widoczność stawała się coraz gorsza. Szara zasłona opadała z nieba na ziemię i nim zabłysły pierwsze gwiazdy, uczyniło się bardzo ciemno i bardzo cicho. Na koniec księżyc wypłynął zza chmury i rozproszył mrok. Nagle wszystko pobielało. Pusta preria osnuła się srebrzystą mgiełką, później ukazał się na niej zamazany cień ptaka. Przeniknął bezszelestnie nad moją głową. Począłem ziewać, zerknąłem na towarzyszy. Spali. Wstałem, przeciągnąłem się i ruszyłem wzdłuż linii drzew w kierunku niewidzialnej rzeczki. Postanowiłem, iż przejdę tylko kawałek, aby odpędzić sen i zaraz zawrócę. Ale za każdym razem, kiedy mówiłem sobie, że odszedłem już zbyt daleko, coś mnie korciło, aby przejść nieco dalej. W ten sposób ujrzałem wreszcie ciemniejszy pas przecinający płaszczyznę prerii. To musiała być rzeczka. Zawróciłem, zerknąłem w głąb leśnej głuszy i natychmiast padłem plackiem. Dostrzegłem złotawy ognik migocący daleko między pniami. Leżałem długo, wpatrzony w światło. Powinienem był teraz zawrócić, ostrzec towarzyszy. Jakiś duch przekory skłonił mnie do pozostania na miejscu. W sekundę później powziąłem decyzję dokładniejszego zbadania źródła blasku. Pochyliwszy się i bacząc na każdy krok, wkroczyłem w leśną gęstwę. Mimo ostrożności niejeden raz nastąpiłem na suchy patyk, którego trzask brzmiał w moich uszach jak huk gromu. Przystawałem, cały zamieniony w słuch, ale jakoś nic się nie działo. Płomyk nadal migotał w głębi ciemności. Rozpoczynałem więc dalszą wędrówkę, padłem na kolana, na ręce i zacząłem się czołgać. Strzelba teraz zawadzała mi przy każdym ruchu, musiałem ponadto uważać, aby nie zapchać wylotu lufy mchem lub ziemią. Spociłem się setnie, a chociaż ogień był coraz wyraźniejszy, ciągle jeszcze nie potrafiłem dojrzeć, kto przy nim siedział. Wreszcie podpełznąłem tak blisko, że blask ognistego kręgu padał tuż przed moją głową. Płomień wystrzelał ze środka malutkiej polanki, dokoła niego tkwiły nieruchomo 3 sylwetki ludzkie. Na drewnianym rożnie, osadzonym na 2 rozwidlonych gałęziach, piekł się spory kawałek mięsa. Leżałem przez kilka minut w zupełnej ciszy. Wreszcie usłyszałem głos. Co z Tomem? Zapytał nieoczekiwanie człowiek zwrócony do mnie plecami. Dlaczego nie wraca? A chociaż dla ciebie to lepiej. Miałbyś się spyszna, gdyby zastał tylko nas 2. Gadasz głupstwa, Fred. To powiedział drugi z siedzących, zwrócony do mnie bokiem. Płomień strzelił mocniej i oświetlił twarze. Poznałem go natychmiast. Koniokrat. Uratowany przez nas koniokrat. Tom nie uważałby tego za głupstwo. Gdyby nie moja wyprawa, nic byśmy o nich nie wiedzieli. Nastawiłem uszu. O kim to mowa? Gdyby nie oni, wisiałbyś na rzemiennym postronku. Co cię napadło z tym koniem? Ostrożność. Gdziekolwiek się ruszę, zostawiam po sobie adres. Takiego konia nikt poza mną nie ma w tych stronach. To pewne, bo tylko głupiec mógł wybrać taką habetę. Sam jesteś głupiec, uspokójcie się. Teraz odezwał się trzeci głos. Chropawy i gruby. Wydało mi się, że już kiedyś go słyszałem. Nie ja zacząłem. Ty zrobiłeś coś znacznie gorszego. Całe szczęście, że cię złapali w porę. W przeciwnym wypadku dotarliby do nas. O czym mówisz? O tej drugiej idiotycznej kradzieży. Nie zawsze się udaje. Nawet tobie. Dosyć już tej gadaniny. Lepiej zastanówmy się, co robić z tą trójką? Nie ma co zawracać sobie głowy. Tak pozacierałem ślady, że tu nie trafią. To mówił koniokrat. Nic nie rozumiesz. Jeśli oni są na wolności, to Pejno musiał wrócić. Wiesz, co to znaczy? Wiem. Zabierajmy się stąd. Znowu gadasz głupstwa. Przecież musimy tu czekać na Toma. A jak Tom nie przyjdzie? Zwariowałeś? Przypomnij sobie, jak to było przed rokiem. Uciekł nie oglądając się na nas. Nie mógł inaczej postąpić, za bardzo go znano. Do licha. Warto by się nieco przespać. O świcie trzeba przeszukać okolice. Diabeł nie śpi. Tom się wścieknie, jak się dowie, że są znowu na wolności. Ale co my ich obchodzimy? To znowu koniokrat. Ty kapuściana głowo. Przecież mieszkali u O'Briena. No, gaście ogień. Począłem się wycofywać. Kiedy dotarłem do naszego obozowiska, obaj moi towarzysze nadal spali. Zbudziłem ich bezceremonialnie i opowiedziałem o swym odkryciu. Natychmiast osiodłaliśmy konie i prowadząc je za uzdy cofnęli się od linii lasu dobre pół mili. Wówczas Colorado wrócił, aby zatrzeć ślady. Kiedy tego wreszcie dokonał, rozbiliśmy obozowisko na otwartej przestrzeni, gdzie widoczność była doskonała, a niespodziewany napad wręcz niemożliwy. Otwartego starcia nie obawialiśmy się. Przewaga na pewno była po naszej stronie. Colorado i Karol starczyliby co najmniej za 3, nie mówiąc o mojej skromnej osobie. Pościg. Noc minęła spokojnie. Od wczesnego świtu, ukryci w trawie, obserwowaliśmy skraj lasu. Roślinność była tutaj tak bujna i wysoka, iż sięgała łbów końskich, co zresztą dla wierzchowców Karola i Colorado nie przedstawiało żadnej praktycznej wartości. Kładły się na każdy rozkaz swych panów. Mój kłusak nie miał takich zwyczajów, ale teraz wysokie łodygi zieleni skryły go całkowicie.
Początkowo w zasięgu naszego wzroku nic się nie działo. Jednakże wkrótce ujrzałem, jak z czarnej ściany drzew wynurzyły się dwie postacie. Przystanęły na chwilę, potem ruszyły wolno z krajem puszczy, jedna w prawo, druga w lewo. Obserwowaliśmy je z dużym zainteresowaniem i lekkim niepokojem, bo chociaż odkrycie naszej obecności nie było specjalnie groźne, to jednak zdemaskowanie nas przez przeciwników bardzo by utrudniło śledzenie odkrytej przeze mnie trójki. Obawy okazały się płonne. Colorado musiał znakomicie zatrzeć ślady naszego pobytu, bo obserwowani przez nas ludzie zawrócili i zniknęli w głębi lasu. Uczynili to bez pośpiechu, co, moim zdaniem, świadczyło o bezowocności ich poszukiwań. Resztę tego dnia nudziliśmy się setnie, na przemian śpiąc, na przemian czuwając. Pod wieczór Colorado wyruszył w stronę lasu, przyjrzeć się, jak powiedział, naszym sąsiadom. Z jego nieobecności skorzystał natychmiast Karol, wygłaszając szereg uwag na temat niebezpieczeństw czyhających na śmiałka zapuszczającego się nocą w nieznane bezdroża leśne. Nie rozumiem, co ci strzeliło do głowy? Ty, taki ostrożny, Janie, nagle postępujesz jak szaleniec. Przesadzasz, mruknąłem, nie bardzo potrafiąc uzasadnić motywy, jakie mną kierowały. Nie przesadzam, przecież mogli cię schwytać i przez ciebie znajdowaliśmy się o krok od wpadnięcia w łapy tych opryszków. I kto by wówczas nas oswobodził? Nie opanowałeś jeszcze wystarczająco sztuki podchodzenia. Jestem tylko twoim pojętnym uczniem, rzekłem złośliwie, bo mnie począł irytować. Spojrzał na mnie ostro i wybuchnął śmiechem. Niech będzie i tak, ale proszę cię na przyszłość, poniechaj samotnych wypraw, nie uprzedzając nas przed tym. To może się źle skończyć. Oczywiście, odparłem, ale tym razem skończyłoby się bardzo źle, gdybym nie poszedł do lasu. To racja, tak to się złożyło tym razem. Colorado musiał się tym przejąć. Pewnie dlatego ani słowem nie wspomniał o twej eskapadzie. Weź teraz lornetkę i popatrz w stronę lasu, żeby nas znowu coś nie zaskoczyło. Ja zlustruję prerię. Przykucnąłem w trawie. Ściemniało się coraz bardziej. Pole widzenia kurczyło się. Wkrótce księżyc oświetlił step i czarniejszy od nocy las. Colorado nie wracał. Zaproponowałem Karolowi wyprawę w kierunku obozowiska bandy. Nie zgodził się. Po pierwsze, rzekł, nie wierzę, by Colorado dał się zaskoczyć. Mogli go schwytać, przerwałem. Oni? Takiego starego wygi nie złapie byle kto. Po drugie, możemy się zminąć w drodze. Tu na prerii jest dość widno, ale w lesie? Nie, Janie, czekajmy cierpliwie, chociażby do świtu. Tak też uczyniliśmy, na przemian wartując. Gdy na niebie ukazały się pierwsze poranne zorze, Karol skapitulował. Zwinęliśmy obozowisko, powiedli konie za uzdy i podeszli jak najbliżej lasu. Tam przywiązaliśmy zwierzęta do wbitych w ziemię palików. Karol chciał się wybrać na poszukiwanie sam. Zaprotestowałem. Jeżeli wpadł Colorado, mówiłem, jaka gwarancja, że z tobą nie stanie się to samo? I co wówczas pocznę aż z 3 końmi? Uniemożliwią mi jakąkolwiek próbę niesienia wam ratunku. Nie można koni zostawić samych. Lepiej, żeby zginęły konie niż my. Machnął ręką z rezygnacją. Poprzez wysokie trawy, na pół schyleni, dotarliśmy do pierwszych zarośli. Nad prerią ruszowiało niebo. Tu panował jeszcze mrok i cisza przerywana pierwszymi głosami ptaków. Starałem się odtworzyć w myśli kierunek mej nocnej wędrówki. Nie bardzo mi się to udało, bo wówczas nie w tym miejscu zagłębiłem się w las. Ale Karol szczęśliwie odnalazł tropy ludzi, którzy nas szukali. Zawikłane to były ślady, wiodły raz tu, raz tam. Na koniec jednak doprowadziły nas do miejsca, w którym między pniami prześwitywać poczynała otwarta przestrzeń. Ostatni kawałek drogi przebyliśmy czołgając się wśród mchów, opadłych gałęzi, splątanych traw i zarośli. Wreszcie legliśmy na skraju polanki, tej samej, na której poprzedniej nocy ujrzałem 3 ludzi. Teraz świeciła pustką. Wśród zieleni skąpej trawy dojrzałem czarny krąg wypalony ogniem, a na nim nieco zwęglonych kłód i okrągłe, blaszane, błyszczące pudło. Gdzież podzieli się obozujący? Co stało się z Colorado? Przyłożyłem do oczu lornetkę, przeszukując przy jej pomocy przeciwległy kraniec polanki. Najpierw nic nie dostrzegłem, dopiero po paru minutach obserwacji ujrzałem sylwetkę człowieka. Stał tuż przy pniu potężnego drzewa, na skraju wolnej przestrzeni. Zobaczyłem, że Karol w napięciu patrzy przez szkła w tym samym kierunku. Nieruchomą sylwetkę zasłaniały od dołu krzewy, a twarz zakryły liście wielkiego konaru zwieszającego się z sąsiedniego drzewa. Obaj obserwowaliśmy tę postać, aż nagły poryw wiatru rozchylił gałązki krzewów. To chyba Colorado, szepnąłem zdumiony, nie ufając własnym oczom. Chciałem wstać, gdy Karol położył mi dłoń na ramieniu. Obejdziemy polankę dookoła, powiedział. Być może, że nikogo tu więcej nie ma, ale lepiej nie wychodzić na otwartą przestrzeń. Wolno i ostrożnie obeszliśmy niezarośnięty krąg. Tak, to był Colorado.
dokładnie przykrępowany do pnia. Natychmiast nas spostrzegł. Witajcie, dżentelmeni, powiedział zgoła beztroskim głosem. Byłem pewien, że mnie odwiedzicie, więc nie szarpałem więzów, chociaż zostały dość kiepsko założone. Oni pojechali do Santa Fe. Tu wszyscy jeżdżą do Santa Fe, jakby w Nowym Meksyku nie istniały żadne inne miasta. Wyjąłem nóż i począłem przecinać rzemienie. Kiedy opadł ostatni, stary traper odetchnął głęboko, rozprostował się i powiedział: no, udało się, jak nigdy jeszcze dotąd. Co się udało? Wykrzyknąłem. Dać się złapać jak ryba w sieci. Gdzie broń? Została w jukach mego konia. Odparł spokojnie. Colorado, chyba nie przyszedł pan tu bezbronny? O nie, wziąłem ze sobą najmniejszą z pukawek, ale z niej tylko ja potrafię strzelać. Więc nie zabrali. Strzelby nie ryzykowałbym. Pięknie, wtrącił się Karol. Słynny Colorado daje się związać 3 włóczęgom. Nie 3, tylko 2. Jeszcze lepiej, nawet bardzo dobrze. Opłaciło się 100-krotnie. Jestem po prostu wypełniony informacjami, które bardzo się nam przydadzą. Wracajmy, tu nie ma co robić. Weszliśmy z powrotem w las. Myślicie, że się dałem złapać jak pierwszy lepszy greenhorn? O nie, moi panowie. Nic z tych rzeczy, ale zacznę od początku. Musicie najpierw wiedzieć, że jak dobrnąłem do tego ogniska, ujrzałem tylko 2 drabów. Tego trzeciego, o którym mówił doktor, nie było. W jednym od razu poznałem naszego koniokrada. Narobiłem szumu i szelestu, więc od razu porwali się od ognia, chwycili za pukawki. Jak wyszedłem na polankę, wymierzyli do mnie obie rury. Jak się macie, chłopcy? Powiadam. O, widzę tu znajomka. Gęby roztworzyli na takie słowa. Stoją, jakby w ziemię wrośli. No, co z wami? Mówię. Coście tak za nie mówili? Tak się przyjmuje strudzonego wędrowca? Wtedy trochę oprzytomnieli. Poczęli się rozglądać na wszystkie strony. Sądzili, że nie jestem sam. Obeszli krzaki, ciągle z bronią w ręku. Przybrałem poważną minę i mówię do tego koniokrada: jedziecie do Santa Fe? A jakże, odpowiada. No, to dobrze się składa, bo i ja się tam kieruję. W towarzystwie będzie raźniej, dajcie co pojeść. A gdzież to tamtych zgubiłeś? Pyta koniokrat. Wybrali inną drogę. To jesteś tu sam? Jak mnie widzisz? Nie wiedziałem, czy mi uwierzyli, czy nie, ale broń schowali i wydobyli kawał pieczeni. Przerwał, bo właśnie wyszliśmy na prerię. Możemy teraz rozpalić ogień. Tamte draby już nie wrócą, a głodny jestem jak szczupak. Doktorze, pan zna drogę? Proszę przynieść wody ze strumyka albo... Nie, sami przenieśmy się nad strumień. Uczyniliśmy to bez zwłoki. Nad brzegiem rozpaliliśmy ognisko i wydobyli resztki zapasów. Więc, opowiadał dalej traper, nakarmili mnie. Próbowałem ich jakoś pociągnąć za język. Prędko ruszacie? Pytam. Na to mi ten koniokrat odpowiada, że czekają na towarzyszy. Jego wspólnik, gdy to usłyszał, zrobił minę, jakby kij połknął. Mielesz jęzorem, John, to nic naszego gościa nie obchodzi. Lepiej zapytaj go, skąd się tu wziął tak nagle i bez konia? Dobrze powiedział, ale ja miałem obmyśloną odpowiedź. Zaraz przyprowadzę. Zerwałem się, ale natychmiast siadłem z powrotem. Spojrzałem na tego Johna, koniokrada i mówię: wiem, że niektórych interesują cudze konie. Może lepiej, jak swojego przyprowadzę trochę później. Zrozumieli, o co mi chodzi, bo jeden się zmieszał, a drugi zaśmiał. I więcej mnie o wierzchowca nie pytali. Kiedy ruszacie? Zagadnąłem. Jutro. Dlaczego dopiero jutro? Mamy tu interesy do załatwienia. W lesie? A w lesie. Nie bądź taki ciekawy. Lubię interesy, powiadam, a chwilowo nie mam nic do roboty. Popatrzeli po sobie i milczą. Siedzę tu od wielu lat. Dodaję, i znam te tereny jak własną kieszeń. Byłem przewodnikiem, traperem, wszystkim po trochu. Te tereny mniej nas obchodzą. Odezwał się John Koniokrat. A jakie więcej? Arizona. Znam i Arizonę. Znowu popatrzyli na siebie, wreszcie ten drugi tak się odzywa. Może wybralibyście się z nami? Wyglądacie na takiego, co 3 daje radę. Nawet 4. Tym lepiej. Weźmy go, wtrącił się John. Żeby nie on, dyndałbym na gałęzi. Nie zaprzeczyłem, chociaż to niepełna prawda. Gadamy, mówię, ale ciągle nie wiem, o co chodzi. Chłopaki okazały się naiwne, aż trudno uwierzyć. Myślałem, że zaczną kręcić, ale gdzie tam? O skarb, mówią. O skarb chodzi. Rozśmiałem się. Przestańcie kpić ze mnie. Wtedy poczęli zaklinać się, że to prawda. I gdzież ten skarb? Pytam. My nie wiemy. Znowu się rozśmiałem. Ja również nie wiem, powiadam. Możemy tak szukać skarbu do końca świata. Nie w smak im to poszło, bo nastroszyli się. Nie masz z czego się śmiać, mówi John. Nas jest więcej i są tacy, którzy znają drogę do skarbu. Powiedziałem, że wcale w to nie wierzę. Wtedy rozgadali się na dobre. Mówili, że jakiś farmer przypadkowo zawędrował do Doliny Śmierci. Nie mógł znaleźć wody. Dolina Śmierci, krzyknął Karol. Do licha.
Słyszysz, Janie? Kiwnąłem głową, udając spokój, bo przecież ta wiadomość mogła mnie łatwo wyprowadzić z równowagi. Chciałem jednak, aby Colorado jak najszybciej dokończył swej opowieści. Mów pan, Colorado, rzekłem. Czekamy niecierpliwie końca. To po co mi przerywacie? Otóż powiedzieli mi, że ten jakiś farmer zabłądził w Dolinie Śmierci i znalazł skarb. Część zabrał z sobą. Wygadał się o tym w gospodzie w Santa Rosa. Pięknie, zauważyłem. A może wiecie, skąd znalazł się skarb w tej waszej dolinie? Dostrzegłem, że porozumieli się wzrokiem. Ktoś zakopał i tyle, odpowiedział John Koniokrat. Dobrze, mówię, jadę z wami, ale co z tego będę miał? Jak nas odprowadzisz w bezpieczne strony, dostaniesz 6. część. A dużo tego jest, starczy na każdego, nie martw się. Tak sobie pogadaliśmy. Opowiadam wam to w wielkim skrócie, aż poczęło się zmierzchać. Potem tamci dołożyli szczap do ognia i z juków wyciągnęli flachę wódki. Poczęli do mnie przepijać i częstować. Udałem, że niby piję, by ich nie zrazić, ale tak naprawdę to łyknąłem chyba tylko kropelkę. Ognista woda poszła im prosto do głowy i rozgadali się jeszcze bardziej. O tym skarbie, że naprawdę to oni w piątkę zgromadzili ten skarb, a potem ktoś odkrył schowek i wszystkie kosztowności wyniósł i zakopał w innym miejscu. Na szczęście ten właśnie farmer. Tak, przerwałem. Szczęśliwy to farmer dla was, bo nie dla siebie. Dzięki niemu odzyskacie pewnie wszystko, a i ja coś na tym zarobię. Ale jak tam traficie? Farmer nas doprowadzi. A gdzie on jest? Szef wie. Szef? Jaki szef? Tom Gordon, morowy chłop. Musieliście pewnie nieźle zarabiać, jak taki skarb uskładaliście? Handlowaliśmy. Czym? Bydłem, końmi, wódką. Pomyślałem, iż w tym oświadczeniu może tkwi ziarno prawdy. Handlowali kradzionymi końmi i bydłem, a wodą ognistą rozpijali czerwonoskórych. Ale po co pieniądze zakopywaliście w ziemi? Nie lepiej było złożyć w jakimś bańczku? I procent byłby, i bezpieczeństwo. Ba, odezwał się John Koniokrat. Pieniędzy to tam prawdę mówiąc niewiele. Za to sporo różnych złotych przedmiotów. Pierwszy raz słyszę, żeby za konie płacono wyrobami ze złota. Nie za konie. Woziliśmy wódkę do Meksyku. To tam dawali nam za nią różne takie stare świecidełka. Dobra, mówię, bo już wiedziałem to, kom chciał. Pojadę z wami. Ucieszyli się i zaraz upiekli kawał antylopy. Kiedy skończyliśmy jeść ostatnie kęski, usłyszałem głuchy tupot dochodzący gdzieś z głębi boru. Natychmiast chwycili za broń i poczęli na mnie spoglądać podejrzliwie. Wzruszyłem tylko ramionami. Po paru minutach z krzaków wyszło 3 ludzi prowadząc konie za uzdy. Powitano ich okrzykiem radości. Jegomość, który szedł na czele trójki, z brodą, od razu skierował się do mnie. Kto to? Zapytał ochrypłym głosem. Kto to jest? Wtedy zaczęli opowiadać jeden przez drugiego, że zwerbowali pomocnika. A brodacz ciągle gapił się, jakby chciał mnie wzrokiem przewiercić, aż wreszcie wyrwał rewolwer z zapasa i wymierzył we mnie. Podnieś ręce, powiedział, i nie ruszaj się, bo strzelę. Zwiążcie go, rzucili się, nie stawiałem oporu. Po co? Kiedy skończyli swą robotę, brodacz począł wrzeszczeć. Ach, wy durnie. Wiecie, kto to jest? Popatrzcie tylko na jego ubranie. Nikt inny tutaj tak się nie nosi. Rozdziawili gęby. Nie wiecie? To Colorado. Ten sławetny traper. No to świetnie, szefie. Ozwał się Koniokrat. On chce do nas przystać. Głupcy. Huknął. Szefie. Zwrócił mu uwagę jeden z podkomendnych. Słychać was po całym lesie. Zmitygował się i odsapnął. O czym żeście z nim gadali? A, o niczym takim. To dlaczego on chce przystać do nas? Dla towarzystwa? No, nie, myśmy tylko tak ogólnie. Bzdury, wrzasnął. Nie wiedzieliśmy, że się włóczy z tamtymi 2? Widziałem ich razem, powiedział Koniokrat, ale się z nimi rozstał. Co takiego? Kiedy ich widziałeś? Tylko nie kłam. Koniokrat opowiedział całą historyjkę naszego z nim spotkania. Brodacz, jak tego wysłuchał, wpadł w szał. Zaczął wymyślać od durniów i osłów. Na koniec dodał, iż wystarczyło kilku dni nieobecności, aby mu popsuto cały plan. Wreszcie kazał zgasić ognisko, siodłać konie i ruszać w drogę. Po nocy? Któryś zaprotestował nieśmiało. Milcz, a może lepiej tamtych poszukać, szefie? Byli w niewoli u łapaczów. Dlaczego są na wolności? Wiesz, zapytany tylko wzruszył ramionami. Jak nie wiesz, niedołęgo, to nie zabieraj głosu. Sądzę, że ich wypuszczono i pewnie nas teraz tropią do spółki z czerwonymi skórami. A o z nim poczniemy? Koniokrat wskazał na mnie palcem. Brodacz zastanowił się chwilę. On tu przyszedł na przeszpiegi. Daliście się podejść, jak dzieci. Żebym ja wiedział, coście mu nagadali? Ależ nic takiego. Zapewniał towarzysz Koniokrada. Milcz, wlec go z sobą nie możemy, a trupów nie lubię. Już raczej was powywieszałbym. Za głupotę. Postawcie go pod tamtym drzewem i mocno ściągnijcie krzemienie. Gdzie jego koń? Nie wiemy.
Powiadał, że zostawił w lesie. I nie sprawdziliście? Bałwany, jak rozkażesz, pójdziemy szukać. Nie ma na to czasu. Gdzie jego broń? Miał tylko tę pukawkę. Obejrzał mój rewolwer. Wsadźcie mu z powrotem za pas ten gruchot. Ruszamy. Chwycili konie za uzdy i poczęli zagłębiać się w leśny gąszcz. Brodacz, kiedy mnie mijał, warknął jak pies. Jak masz sprytnych przyjaciół, to cię uwolnią. Teraz ci uszło na sucho, ale za drugim razem. Pamiętaj, potem zaklął obrzydliwie i odszedł. To wszystko, zakończył opowiadanie Colorado. Oj, westchnąłem, jakoś nam się nie plecie. Wiadomości nie były pomyślne, ba, nawet niebezpieczne, o czym Trapper jeszcze nie wiedział. Ja nie, odezwał się Karol. Co sądzisz o tym Tomie Gordonie? Trudno uwierzyć, ale to przecież musi być Lesser z Rainy Valley. Co za bezczelność. Przybrał sobie twoje nazwisko, Karolu. I szuka swego skarbu. Tak, tak. Teraz czas wyjaśnić, czego dotyczyła podsłuchana przez Colorado rozmowa i dlaczego lekkie ciarki przebiegły mi po krzyżu. Przed rokiem, jak już wspominałem poprzednio, na terenie Arizony zdołaliśmy rozgromić bandę rabusiów, która nosiła pompatyczną nazwę Słońce Arizony. Jej ośrodkiem działania było małe miasteczko Rainy Valley, a szefem właśnie Lesser. Część uczestników bandy poległa, część dostała się w nasze ręce. Ale Tom Lesser zdołał uciec, pozostawiając w pewnej dolinie, zwanej Doliną Śmierci, ukrytą część swych łupów. Trafiliśmy tam, wydobyli i zakopali na nowo. Oczywiście nie w tym samym miejscu. Teraz stało się jasne, iż przywódca Słońca Arizony powrócił. Ani na sekundę nie wątpiłem, że rzekomy Tom Gordon jest Tomem Lesserem, który zdołał bądź zebrać niedobitki swej bandy, bądź zwerbować nowych ochotników, aby odzyskać łupy. Najgorsze w tym było to, iż wiedział o naszej tu obecności. Myślę, Karolu, zacząłem, że Lesser powróciwszy, chyba z Meksyku, udał się do doliny, gdzie stwierdził, iż skarb znikł. Prawdopodobnie przypuszczał, że zabraliśmy wszystko. Dłużej nie miał po co kręcić się po Arizonie, to było dla niego niebezpieczne. Przeniósł się więc na teren Nowego Meksyku, najprawdopodobniej nie mając jeszcze żadnego planu dalszego działania. Jakiś przypadek mu dopomógł, zgadzam się z tobą, ale w tej sprawie istnieje wiele znaków zapytania. Można by przypuszczać, że na przykład Obrie zawędrował do Doliny Śmierci, odkrył skarb, a później chwalił się swym odkryciem. Co na to powiesz, Colorado? Nie bardzo pojmuję, o co tu chodzi. Co za skarb? Skąd się wziął? Nic o tym dotąd nie słyszałem. To zrozumiałe, odparł Karol. Zaledwie kilka osób zostało wtajemniczonych. I dlatego proszę, Colorado, zachowaj te informacje dla siebie. I obaj opowiedzieliśmy całą historię Słońca Arizony. Trapper słuchał z uwagą, ale zdziwił się mniej, niż tego oczekiwałem. Zauważył tylko, iż bardzo różne rzeczy wydarzają się w tych stronach. Teraz rozumiem, dlaczego Obrie powinien być cały i żywy, stwierdził. Tak długo będzie żył, jak długo nie opisze dokładnie albo nie doprowadzi ich do miejsca, w którym znalazł złoto. Sądzę, iż wygadał się tylko o znalezisku, ale nie powiedział, gdzie tego dokonał. Jego szczęście, jeśli nadal będzie sprytny, zdoła przewlec sprawę. Tylko na jak długo? Lękam się o Samuela. Bardzo ryzykują, zauważyłem. Wlec jeńca taki szmat drogi. Niechby tak natknęli się na kogokolwiek. Nieprawdopodobne, doktorze. Na tych pustkowiach? Przypuśćmy. Czy jednak z farmerem znajduje się jego żona i syn? Nie sądzę, odparł Colorado. Pewnie trzymają ich gdzieś na uboczu, jako zakładników. Na wypadek, gdyby Obrie próbował uciec. A ci dwaj z obozowiska Apaczów? Po co tam się zjawili? A może to nie byli ludzie Lessera? W głowie mi się przewraca z tego wszystkiego, stwierdziłem samokrytycznie. Teraz znowu mój domysł, ja nie, odparł Karol. Przypuszczam, iż Lesser wysłał swych ludzi, aby potwierdzili podejrzenia małego jelenia i aby nas jak najdłużej zatrzymano. Sam tam nie poszedł, nie chciał, abyśmy go poznali. Bo że Pejno odjechał, o tym musiał wiedzieć. Ale z tego wniosek dość pocieszający. Nie widzę w tym nic pocieszającego. Lesser lęka się nas, nie chce dopuścić do otwartej walki. Nic dziwnego, że się tak wściekł usłyszawszy, że znowu bujamy na wolności. Ciągle nie pojmuję. Przecież Lesser nie mógł wiedzieć, że nas schwytano i oskarżono o podpalenie. Nie tylko mógł, ale nawet musiał. Stawiam dolary przeciw orzechom, że kiedy mały jeleń zdybał nas przy zgliszczach farmy, ktoś z członków bandy, a może sam Lesser, znajdował się w pobliżu. Westchnąłem głęboko. Widać, to tutejszy klimat tak na mnie działa, ale jeszcze nie wszystko pojąłem. Gdybym całą sprawę opisał w jakimś modnym westernie, nie uwierzyłby w nią chyba żaden z czytelników. Doktorze, wtrącił się Colorado. Samo życie stwarza sytuacje, wprawdę których trudno uwierzyć. Wiem coś o tym, czego jeszcze nie pojąłeś, Janie? W jakim celu człowiek Lessera, lub sam Lesser, czekał pod farmą? Żeby sprawdzić, jak się zachowamy.
Leser musiał wiedzieć, że gościmy u O'Briena. W godzinach, w których najspokojniej polowaliśmy sobie nad rzeką, ktoś odwiedził Irlandczyka i to ktoś mu znajomy. O'Brien zapewne pochwalił się, jakich to gości ma w domu. Możesz sobie wyobrazić, jak taka wiadomość zaskoczyła Lesera i przeraziła jednocześnie. Ale nie w tym stopniu, by zrezygnował ze swego zamierzenia. Ani go odłożył na później. Być może, że i tutaj nie czuje się zbyt bezpiecznie i nie chce przedłużać swego pobytu. Postanowił więc działać błyskawicznie, uprzedzając nasz powrót z polowania. Gdy porwano irlandzką rodzinę, czekał z kolei na nas. To było sprytne posunięcie, ani słowa. Pewnie chciał z kolei i nas porwać. Albo zastrzelić, dodałem. Nie sądzę. Włączył się do rozmowy Colorado. Gdyby kto znalazł nasze trupy, sprawa stałaby się zbyt głośna. Przypuśćmy, chociaż moim zdaniem podpalenie domu to również głośna sprawa. Dom mógł spłonąć przypadkowo. Gospodarze się wynieśli. Nie istnieje nawet ślad przestępstwa. Mniejsza zresztą z tym. Faktem jest, iż mały jeleń nieświadomie bardzo dopomógł Lesserowi, biorąc nas do niewoli. I Lesser, albo ktoś z jego ludzi, był tego świadkiem. Mogło tak być, odparłem. Ale co teraz? Czy mamy go ścigać aż do Arizony? To bardzo komplikuje nasze plany. Będziemy ścigać, odparł poważnie Karol. Aż do skutku. I znowu zastępować szeryfów. Powiedziałem zgryźliwie. Jakby ich tu brakowało. Są, ale nie przemierzają tego kraju na koniach, tylko siedzą po miasteczkach. Nie możesz temu się dziwić, Janie. Ostatecznie, pilnują swoich podwórek. Chyba, zwrócił uwagę Colorado. Nie jest dla nas najważniejsze, co robią szeryfowie, a czego nie robią. Trzeba ścigać Lessera i schwytać go, zanim znowu nie wyniesie się do jakiegoś Meksyku. Od tego przecież zależy uwolnienie O'Briena. Nie wiem, jak wy, ale ja Samuela nie zostawię w takim nieszczęściu. Ani my, stwierdził energicznie Karol. No właśnie, musimy kapnąć Lessera najpóźniej w Dolinie Śmierci, kiedy będzie ładował swe skarby. W przeciwnym wypadku życie O'Briena nie warte i złamanego centa. Pamiętacie drogę do tej doliny? Przytaknęliśmy, a ja dodałem, żeby tylko nasz koniokrat i ten jego kumpel nie wygadali się przed Lesserem, z czym to panu się zwierzyli. To by diabelnie zagmatwało sprawę. Dam sobie zdjąć skalp, oświadczył Trapper, jeśli to kto potrafi, że na ten temat nie pisnęli nawet słówka. Ze strachu przed swym szefem. Nie, myślę nawet, że mnie po cichu nadal uważają za nieszkodliwego dla nich człowieka. No, ale dość tych rozważań. Udamy się prościutko śladami Lessera. Żeby nie wiem jak kręcił, nie umknie. Ruszajmy. Jeszcze chwilkę, powiedziałem. Czy nie wspominałeś, Colorado, że na farmę napadło 3 ludzi? Być może nawet 4, ale to nie ja wspominałem, to powiedziały tropy, trochę zamazane. Zgoda. Gdzie byli inni z tej bandy? Nie jestem jasnowidzem, doktorze. Proszę tego ode mnie nie wymagać. Może o tym dowiemy się później. Wzięliśmy konie za uzdy i wkroczyliśmy w las. Tropy były wyraźne i odczytać je bezbłędnie potrafiłby nawet Greenhorn. To właśnie mi się nie podoba, stwierdził stary Trapper, gdy wyraziłem zadowolenie z tego faktu. Są zbyt dokładne. Bardzo proszę, uważajcie na boki. Patrzcie pilnie na prawo i na lewo. Zwracajcie uwagę na najdrobniejsze znaki. Jestem przekonany, że ten wyraźny trop wyprowadzi nas na bezdroża. Posuwaliśmy się przez coraz większy gąszcz krzewów i małych drzewek. 1 czy 2 uciekinierów mogło w takim miejscu wygodnie skręcić w bok i ani byśmy zauważyli. Wytrzeszczaliśmy więc oczy, jak tego żądał Colorado. Wreszcie wydostaliśmy się z zarośli, drzewa poczęły żednąć. Wskoczyliśmy na siodła i jechali stępa, a miejscami nawet kłusa. Dobrze po południu daliśmy odpocząć zwierzętom. Na małej, szmaragdową trawą pokrytej polance roznieciliśmy skromny ogieniek, a Colorado, wierny swemu zwyczajowi, zanim usiadł, obszedł dokoła las. Posiłek wypadł skromnie. Resztki suszonego mięsa i suchary. Nie mogliśmy przecież przewidzieć, że wplatamy się w tragiczną przygodę O'Briena, że w konsekwencji wielodniowego pościgu nie starczy nam czasu na polowanie. Gdyby nie przymusowy pobyt wśród Apaczów, którzy nas tak dobrze karmili, już dawno wyczerpałyby się nam resztki zapasów. A gdyby jednak zapolować, zaproponowałem gryząc bez apetytu twarde jak kamień kawałki mięsa. Ba, odparł Karol. Nie wolno nam ryzykować ani jednego strzału. Ścigani usłyszą huk. Nieodpowiednia to pora. Nie nalegałem więc. W kwaśnym humorze docisnąłem popręgów swego konia. On przynajmniej nie mógł narzekać. Na każdym postoju miał świeżej trawy w bród. Za polanką drzewa rosły coraz rzadziej, znikło wilgotne poszycie, spod którego wyjrzała zbita, twarda ziemia, wydająca pod kopytami głuchy odgłos. Trop, po którym dążyliśmy, nie był już tak wyraźny jak dawniej, miejscami zanikał. I tylko doświadczone oczy pozwalały na jazdę bez przystanków. Tak posuwając się minęliśmy ostatnie samotne świerki.
Teraz przed nami ciągnęła się bezkresna płaszczyzna jałowej gleby. Jakieś zrudziałe piaski, obłe pagórki, porosłe kolczastymi krzewami. Gdzieniegdzie sterczał kaktus o dziwacznych kształtach, rozwidlający się na kształt postawionego sztorcem widelca. Cała ta przestrzeń nawet w blasku słońca sprawiała posępne wrażenie. Wstrzymaliśmy konie i patrzyli na daleki horyzont. Nigdzie najdrobniejszego śladu człowieka ani zwierzęcia, nigdzie zielonej plamy. Wszystko namalowaną zostało przez przyrodę jednostajnym, szaro-brązowym kolorem. Mimo woli wzdrygnąłem się. Colorado milczał i rozglądał się dokoła ze skupioną powagą. Niebezpieczne strony, odezwał się po chwili. Prawie jak pustynia. Zabłądzić łatwo, zginąć z pragnienia również. A poza tym, skorpiony, jadowite pająki i żmije. Innej zwierzyny tu nie uświadczysz. Nie to mnie jednak najbardziej martwi, ale brak wody w naszych worach, a po drodze jej nie znajdziemy. I to długo. Niegdyś towarzyszyłem karawanie osadników jadących przez te bezdroża. Tędy wiodła najkrótsza trasa, a przecież wlekliśmy się 3 dni. I przez 3 dni nie widziałeś ani drzewka, ani najmniejszej trawki, ani przyzwoitego zwierzęcia. Tylko sępy na niebie. Tfu, diabelski to kraj, w sam raz pasuje do Lessera i jego bandy. Pewnie dlatego wybrał sobie taką trasę. Zatrzymali się. Przerwał mu Karol, odejmując od oczu lornetkę. Widzisz ich? Zapytałem. Widzę ślady. Ziemia stratowana, jakby urządzali koński turniej. Jedźmy. Ruszyliśmy cwałem, aby po paru minutach takiej jazdy stwierdzić, iż Karol nie mylił się. Ślady były wyraźne, konie musiały tu stać dłużej, bo piach został skopany dokoła i to na dużej przestrzeni. Rozdzielili się. Stwierdził Colorado, spójrzcie. Zeskoczyliśmy z siodeł, aby przyjrzeć się odciskom kopyt. Trop rozwidlał się prawie pod kątem prostym. Tu stali i naradzali się, zwrócił nam uwagę Karol. Następnie 2 konie odjechały w bok, reszta ruszyła prosto. Zagadka. Zagadkę rozwiążemy, stwierdził Trapper, ale rozdzielać się nie będziemy. Wystarczy wybrać kierunek. Gdyby tak można odczytać trop konia Lessera. Gdyby tak można, powtórzył Karol i zamyślił się chwilę. Colorado, wspominał pan, że nie ma tu ani odrobiny wody. W najbliższej okolicy na pewno nie. A dalej? Nie badałem tej pustyni. Zaraz. Poczekajcie, coś mi świta. Tak, słyszałem. Opowiadał mi przewodnik karawany. Czy to bajka, czy nie bajka? Nie wiem, ale gdzieś w tych stronach ma stać jakiś dom. Gdzie? Podobno w samym środku tych bezdroży. Jak dom to i ludzie, powiedziałem. O ludziach nic nie wiem. Więc kto go i po co zbudował? Powiadano mi, że jakiś wariat ubzdurał sobie, że założy tu farmę. Twierdził, że te piachy są niesłychanie żyzne, byle im dostarczyć wilgoci. Zabrał się do kopania studni, sprowadził ludzi i materiały, wzniósł budynki. Kosztowało go to sporo. I wody nie znalazł, wtrąciłem. Właśnie, że znalazł. Dokopał się, sprowadził pompę. Ale na budowę kanałów irygacyjnych nie starczyło mu już pieniędzy. Któregoś dnia zwolnił swoich pomocników, wsiadł na konia i odjechał. Podobno budynki stoją po dziś dzień, suchy klimat świetnie je konserwuje. A studnia z pompą jakoby nadal dostarcza wody. Paru śmiałków usiłowało dotrzeć do zagrody, ale nie trafili. Tyle wiem. I jeszcze jedno. Podobno do tej opuszczonej chałupy jedzie się 3-4 dni. Ale co nam z tego? Tak długo bez wody nie wytrzymamy. W głębi pustyni jest 2 razy goręcej niż tu. Człowiek wypaca z siebie wszelką wilgoć, robi się suchy jak szczapa i pada. Myślę, że to prawda. Gdy piasek się nagrzeje, pali jak wielki piec pełen węgla. Nie mamy wody, nie mamy jedzenia. Czyżby Lesser mógł się nam wymknąć? Musi być pewny swego, dlatego śladów nie zacierał. Najpierw wybierzmy kierunek, zaproponował Karol. Nie możemy przez pustynię, skręćmy w prawo, za tym bocznym tropem. Tak czy siak, zawsze znajdziemy się na śladach bandy. Zgoda, skręcajmy. Z miejsca ruszyliśmy galopem. Bure obłoczki kurzu wzbiły się w powietrze. Po kilku minutach czułem, jak pył pokrywa mi twarz, jak piasek trzeszczy w zębach i drapie za koszulą. Słońce poczęło palić nieznośnie, więc z utęsknieniem spoglądałem na czarną linię lasu, ciągnącą się równolegle do kierunku naszej jazdy, w odległości dobrej mili. Ten galop nie trwał jednak długo, bo oto Colorado raptownie wstrzymał wierzchowca. Patrzcie. Zatarli, wszystko zatarli, spryciarze. Nie mylił się. Zdeptana ścieżynka zginęła nagle wśród piasku i twardych, wielkich grud gliny. Obwiązali koniom kopyta, stwierdził Karol. I pięknie za sobą zamietli, dorzucił Colorado. Spodziewali się nas. Zeskoczyliśmy z siodeł. Nastąpiła najżmudniejsza część wyprawy. Maszerowaliśmy zygzakiem, raz w prawo, raz w lewo, jak psy węszące za zwierzyną. Trwało to długo, bardzo długo i bezskutecznie. Zupełnie jakby uciekający nagle zapadli się w ziemię lub frunęli w powietrze. Nużyło mnie to szukanie, ale milczałem. Na szczęście Colorado widać również się zniechęcił.
Dosyć, powiedział przystając. W ten sposób nic nie osiągniemy. Trafiliśmy na sprytniejszych. Proponuję coś innego. Wsiadajmy na konie i jedźmy równolegle do linii lasu. Jeśli się nie mylę, w ten właśnie sposób szybciej trafimy na urwany trop. Skąd taka pewność? Zapytał Karol. Mogli skręcić z miejsca wprost na pustynię. To nieprawdopodobne. Zastanówmy się chwilę. W jakim celu rozdzielili się? Dlaczego tylko 2 ludzi zmieniło kierunek, a reszta pojechała prosto? Czy po to, aby nas zmylić? Dlaczego pierwszy ślad nie został zatarty, tylko ten boczny? No, pomyślcie. Wygląda na to, iż uciekającym zależy, abyśmy gnali za nimi wprost na pustynię, powiedziałem. Albo po prostu wiedzą, iż tym tropem i tak nie ruszymy, sprostował Colorado. Ależ dlaczego? Dlatego, doktorze, że nie wolno zapuszczać się w te bezdroża bez zapasu wody. Więc według ich kalkulacji, jeśli nawet za nimi ruszymy, wkrótce będziemy zmuszeni zaniechać pościgu. Właśnie z braku wody. Pięknie, odparłem. Może i tak być, ale to wszystko nie tłumaczy powodu odłączenia się od całej grupy 2 jeźdźców. Pojechali po wodę dla oddziału, mruknął Karol. To oczywiste. Gdzież tu woda? Wykrzyknąłem. A jednak musi być, stwierdził stary traper, albo ja nie umiem myśleć prawidłowo. A jeśli tu jest źródło wody, to tylko w pobliżu jakiejś kępy zieleni. Nie widzę w okolicy nic zielonego poza lasem. Z tego wniosek, iż źródełko czy jeziorko musi znajdować się albo na skraju pustyni, albo nawet wśród pierwszych już drzew. Dlatego właśnie proponuję jechać równolegle do lasu. Jestem pewien, że po pewnym czasie na nowo ujrzymy zagubione tropy, jakem Colorado. Wskoczyliśmy na konie. Przed nami ciągnęła się ciągle ta sama pustynia, zupełnie jałowa. Minęła godzina. Colorado, odezwałem się, wracajmy. To błędny trop. Wręcz przeciwnie, doktorze. Zatrzymał raptem wierzchowca. Zeskoczył z siodła, pochylił się i podniósł z piachu jakiś drobiazg, który podał mi na otwartej dłoni. Był to kawałeczek gałązki iglastego drzewa. Zielonej gałązki. Jak pan myśli, doktorze, skąd to się tutaj wzięło? Nie wyrosło przecież, ani wiatr nie przyniósł z lasu. Zbyt daleko. Po prostu ten kawałeczek zieleniny oderwał się od miotły, którą zacierali ślad. Naprzód, dżentelmeni. Znaleziona gałązka była wystarczającym argumentem, aby popędzić konie. Jeszcze kilkanaście minut jazdy i oto, porzucona gałąź, a za nią wyraźny ślad kopyt. Wspaniale, Colorado, zawołałem. Doktorze, nie tak głośno, jesteśmy zapewne niedaleko celu. Od tego miejsca linia tropów wiodła nas coraz bliżej lasu, aż wreszcie przeciął nam drogę zielony cypel. Tu puszcza wyrżnęła się w morze piasków. Gdy podjechaliśmy, ujrzałem niewielkie jeziorko okolone pasem liściastych krzaków. Woda była zimna i kryształowo czysta. Jakiś podziemny nurt musiał zasilać ten zbiornik, bo odnalazłem tylko jego ujście, małą rzeczułkę zwężającą się coraz bardziej, na koniec ginącą nikłymi stróżkami wilgoci w czerwonym piachu. Ziemia dokoła została zdeptana. Odciski butów i kopyt znaczyły kraniec jeziorka, a potem ciągnęły się wzdłuż tej dziwnej rzeczki i dalej, hen w głąb pustyni. Samotny jeździec od chwili opuszczenia jeziorka minęły już 2 dni monotonnej jazdy. Wiodły nas tropy, raz wyraźne, innym razem ginące i mozolnie odszukiwane. Dokoła ciągnęła się ta sama pustynia o ceglasto-brudnej barwie, gdzie nawet kaktus należał do rzadkości. Zapasy wody zebrane w worki i manierki zmniejszyły się w sposób niepokojący. Pod koniec 2. dnia musieliśmy ograniczyć porcje. Chodziło tu przede wszystkim o konie. Jeśli one padną z pragnienia, nigdy nie wydostaniemy się z tych przeklętych bezdroży. Na szczęście wieźliśmy jeszcze sporo świeżej trawy i zielonych liści. Za przykładem Colorado narwaliśmy tego, ile się dało, i poupychali, gdzie się dało. Zieleninę wiozłem nawet w kieszeniach swej myśliwskiej kurty, nie mówiąc już o jukach. Na jak długo tego starczy? Z żywnością dla nas sprawa przedstawiała się gorzej. Nie mieliśmy już ani kawałka mięsa, nawet suszonego, a jedynie pemmikan, suchary i kawę. W smętnym nastroju kładłem się spać przy skąpym ogieńku roznieconym z kilku zeschniętych drzask kaktusa. A że Karol dowodził, iż w tych stronach nocne ognisko to rzecz zbyteczna, nie ma tu drapieżników. Nocny chłód, jaki następował po dziennej śpiękocie, dobrze mi się dawał we znaki. Kuliłem się pod pledem, marząc o trzaskających złotym płomieniem polanach. W wyniku, ledwo drzemałem, budząc się co chwila zmarznięty na kość i nocną wartę uznałem tym razem za przyjemną rozrywkę. Do białego ranka nie przytrafiło się nic godnego uwagi. Kiedy niebo poczęło różowieć, zrobiło się jeszcze zimniej. Szczękając zębami rzuciłem na prawie wystygły popiół resztki kaktusowych wiórów. Roznieciłem szybko ogień i, niepomny na nakazy oszczędnościowe, nastawiłem wodę na kawę aż w 3 pełnych po brzegi naczyniach. Moi towarzysze jeszcze spali. Kiedy woda zaczęła wrzeć, dość bezceremonialnie ich zbudziłem.
Byli tak zaspani i tak przemasznięci, iż bez słowa protestu przyjęli z moich rąk wielkie kubki pachnącego napoju. Ze słowami nagany spotkałem się dopiero podczas pojenia koni. Wtedy mój postępek określił Karol jako szaleństwo, a Colorado stwierdził zgryźliwie, że on sam jest bardzo wytrzymały na pragnienie, jeśli jednak ktoś inny, tu zerknął na mnie, pocznie narzekać, niech sobie przypomni własny nierozważny postępek. Na dalsze uwagi tego rodzaju nie starczyło mu czasu, bo trzeba było jechać jak najszybciej. Konie biegły rączo w rannym chłodzie i zanim słońce wspięło się na szczyt nieba, przebyliśmy dobrych kilka mil. Taka szybka jazda była możliwa dzięki zadziwiającej intuicji Colorado. Gdy tropy zacierały się, a nawet raptownie nikły, nie zwalniał biegu, jakby instynktownie przeczuwając ich kierunek i po paru minutach znowu na nie trafiał. W południe uczyniło się tak gorąco, że nie sposób było dalej wędrować. Zatrzymaliśmy się w samym sercu bezkresnej płaszczyzny, rozglądając się dokoła w poszukiwaniu chociaż skrawka cienia. Ale nigdzie ani marnego drzewa, ani skały. Siedliśmy na piachu, rozpinając nad sobą prymitywny namiot z derek podpartych strzelbami. W ustach mi zaschło, język stwardniał na kołek, ale pomny na ranną rozrzutność ani słowem nie wspomniałem o wodzie. Moi towarzysze zapadli w głębokie milczenie. Siedzieliśmy ponurzy i nieruchomi jak trzy posągi. Przez otwór improwizowanego namiotu widziałem nasze biedne konie sterczące z opuszczonymi łbami. Krople potu ściekały po ich karkach. Spoglądałem na nie wzrokiem pełnym apatii, ciężko oddychając rozgrzanym powietrzem. I właśnie wówczas zauważyłem, jak kościsty wierzchowiec Colorado uniósł głowę. Wstrząsnął grzywą i cicho parsknął. Jego pan również to zauważył, bo natychmiast się zerwał z ziemi i wybiegł trącając jedną ze strzelb podpórek. Namiot zawalił się. Ledwo wygrzebałem się spośród zwojów sukna. I oto, co ujrzałem. Na pierwszym planie Colorado z rewolwerem w dłoni, na drugim konie strzygące uszami, z rozdętymi chrapami i głowami wyciągniętymi w kierunku wiatru, który nie przynosił ochłody. Na trzecim planie, w dali jaskrawo błyszczącej w słońcu, jakiś cień sunący w naszym kierunku. Zmęczenie znikło. Chwyciłem za lornetkę. Jeździec, powiedziałem ochrypłym głosem. Tak to wygląda, przytaknął Colorado. Ależ się wlecze. Może pada z pragnienia? Podbiegłem do konia i wskoczyłem na siodło. Myśl, że zabłąkany wędrowiec tuż prawie obok nas ginie z pragnienia, przywróciła mi siły. Spiąłem wierzchowca do galopu i ruszyłem nie oglądając się. Usłyszałem jeszcze głos Colorado. Ostrożnie, doktorze. To może być zasadzka. Potem ogarnęła mnie cisza martwej przestrzeni mącona tylko głuchymi uderzeniami kopyt. Odległość szybko malała, aż to, co było dotąd sylwetką, cieniem, stało się wyraźnym kształtem. Zbliżał się ku mnie koń. Bez jeźdźca, z opuszczonym łbem i cuglami, które wlokły się po ziemi. Zatrzymałem się tuż przy nim. Sierść zwierzęcia znaczyły białe płaty piany, oczy miał zamglone, niewidzące, a zad znaczyła czerwona, podłużna plama zakrzepłej krwi. Na pierwszy rzut oka łatwo było dostrzec, iż koń jest u kresu sił. Poznałem to po drżeniu nóg i po całkowitej obojętności, jaką okazał, gdy go zatrzymałem. Wiedziałem, iż nie ruszy się teraz z miejsca, a jeśli go do tego zmuszę, padnie. Obejrzałem się. Moi towarzysze wciąż jeszcze byli dość daleko. Zeskoczyłem z siodła, wyciągnąłem z juków płaski garnczek, napełniłem go wodą zaczerpniętą z płóciennego bukłaka. Niełatwo mi to poszło, bo mój własny wierzchowiec, poczuwszy wilgoć, począł się kręcić w miejscu. Krzyknąłem, żeby się uspokoił i podsunąłem naczynie pod nozdrza nieszczęsnego wędrowca. Wciągnął głęboko powietrze i zanurzył pysk w garnku. Opróżnił go szybko, potem parsknął. To był dobry znak. Moi towarzysze nadjeżdżali. Dosiadłem konia i ruszyłem dalej, nękany wyrzutami sumienia, że dla konia zapomniałem o jeźdźcu. Ślad był wyraźny. Biegł równolegle do tropów ściganych przez nas ludzi. Ujechawszy z pół mili ujrzałem człowieka leżącego bezwładnie pod samotnym kaktusem w pyle pustyni. Kapelusz o szerokim rondzie zsunął mu się z czoła i odsłonił głowę pokrytą gęstym, siwiejącym włosem. Ukląkłem przy nim, chwyciłem za przegub ręki. Nie wyczułem tętna. Rozpiąłem kurtę. Rozchylona koszula była mocno skrwawiona. Ten człowiek wcale nie zginął z pragnienia. Padł od kuli, jednakże nic tu nie wskazywało na walkę. Nie dostrzegłem na piachu nawet śladów pogoni. Więcej nawet, stwierdziłem, iż wierzchowiec zabitego od dawna już posuwał się stępa. Prawdopodobnie bardzo długo niósł na grzbiecie nieprzytomnego człowieka, który wreszcie, osłabiony upływem krwi i żarem lejącym się z nieba, spadł z siodła. Colorado nadjeżdżał cwałem. Zdumiałem się widząc, jak pobladł mimo opalenizny. Roger Drake, krzyknął ściągając cugle koniowi, a potem stając obok mnie, powtórzył, Roger Drake. Któż by się spodziewał? Pan go znał? Zapytałem i w tej samej chwili zdałem sobie sprawę z bezsensowności tych słów. To stare dzieje, doktorze. Co z nim?
Rozłożyłem bezradnie ręce. Żaden lekarz nie pomoże. Na to mu przyszło, szepnął, a później, zwracając się do mnie i do Karola, szukałem go przez 20 lat. Ukląkł przy leżącym i dodał tonem usprawiedliwienia, muszę przeszukać ubranie. To ważne. Staliśmy nieruchomi, gdy Colorado drobiazgowo badał kieszenie skórzanej kurtki. Nie ma nic, stwierdził. Woreczek z tytoniem i fajka. Szkoda, nie potrafiłem odgadnąć, czego poszukiwał stary traper i czego to mu było szkoda. Straciliśmy sporo czasu na wykopanie grobu, bo chociaż ziemia była piaszczysta i miękka, nie mieliśmy łopaty. Musiały ją zastąpić nasze dłonie. Kiedy wreszcie przy samotnym kaktusie wyrósł malutki pagórek, siedliśmy wokół, śmiertelnie zmęczeni. Bezlitosne słońce prażyło ogniem, dyszałem jak ryba wyjęta z wody. Wierzchowce stały nieruchomo i tylko słychać było cichy szelest ziarenek piasku przesypującego się w lekkich podmuchach skwarnego wiatru. To byłoby zabawne, odezwał się nagle Colorado. Byłoby zabawne, gdybyśmy właśnie przez niego, wskazał palcem na kopczyk, musieli tu zginąć. Widział pan jego twarz, doktorze? Skinąłem głową. I co pan o niej może powiedzieć? Przypomina wizerunki rzymskich patrycjuszów. Tyle w niej jakiejś godności. Odparłem zapominając, iż traper mógł nigdy nie słyszeć o Rzymianach, a tym bardziej o patrycjuszach. Ale on skinął tylko głową i dodał ku memu zdumieniu. Właśnie, wygląda jak podobizna Juliusza Cezara odbita na starej monecie. Ktoś bliski? Machnął przecząco ręką. O, nie. Nie uwierzycie, że ten człowiek o tak dostojnym obliczu wciągnął do piekła więcej ludzi, niż miał włosów na głowie. Wszystko w nim było kłamliwe i oszukańcze, a twarz najbardziej. Sam się o tym przekonałem, szkoda, że tak, późno. Ostatnie słowa wypowiedział już szeptem. Nie pytałem więcej, a Karol krótko zagadnął. Ruszamy? Natychmiast. Wody coraz mniej, a amatorów na nią przyrosło. Pan napoił tego konia, doktorze, stwierdził. Piękne zwierzę, kiedy indziej bardzo bym się z takiego nabytku ucieszył. Sprawdźmy Yuki, może zdradzą nam, dlaczego strzelano do tego człowieka. Począł nerwowo odpinać paski. Zawartość juków okazała się zdumiewająca. Jeden z nich został wypchany po brzegi monetami. Były to meksykańskie pieniądze, niektóre już dawno wyszły z obiegu, z podobizną głowy cesarza Maksymiliana lub jeszcze starsze, opatrzone dziwacznymi hieroglifami. Zupełnie jakby pochodziły z okresu pierwszych konkwistadorów. I wszystkie złote. Zagłębiłem rękę po łokieć i z głębi wyciągnąłem kilka francuskich ludwików. Sprawa się wyjaśniła, powiedziałem. Dlatego go zabito. Ale czemu nie ścigano? Zagadnął Karol. On chyba obrabował muzeum, powiedział Colorado. Ogarnęło mnie niedobre przeczucie. Spojrzałem na Karola. Oglądał w skupieniu błyszczący krążek. Zajrzyjmy do drugiego z juków. Odpiąłem szybko paski. Odchyliłem skórzaną klapę. Sięgnąłem ręką w głąb i wyciągnąłem półokrągłą zausznicę, złotą, wysadzaną błękitnymi kamieniami. Nie znam się na tych rzeczach, ale sądząc po wykonaniu, przedmiot musiał być bardzo stary. Obawiam się, Karolu, że ktoś jeszcze poza Obrienem odkrył skarb Lessera. Być może, Janie, może? Krzyknąłem. Przecież w Dolinie Śmierci oglądaliśmy podobne klejnoty. Podobne nie znaczy te same. Trudno coś twierdzić przed sprawdzeniem. A więc powinniśmy jechać do Doliny Śmierci. Najpierw Obrie, a teraz jeszcze to. Wydaje mi się, że w ten sposób nigdy nie dotrzemy do granic Meksyku. Patrzcie, Colorado wydobył na światło słoneczne lśniącą broszę. Roger Drake miał nosa. Wiedział, co zabierać. Co chcecie z tym uczynić? Zwrócił się do nas. Nie będziecie chyba odwozić wszystkiego do Doliny Śmierci. Nie pora teraz na to. I czy to na pewno jest skarb waszego Lessera? Wyjaśniłem, iż przedmioty te bardzo przypominają to, co znaleźliśmy w dolinie. I że moim zdaniem, fantaści, przerwał mi. Nie mogliście od razu wszystkiego stamtąd zabrać? Nie byłoby teraz wątpliwości, a biedny Samuel nie wplątałby się w taką kabałę. Więc znowu opowiedziałem, że gdy znaleźliśmy skarb, postanowiliśmy nic nie zabierać, a wielkie bogactwo przeznaczyć na jakiś wspólny cel. Colorado wzruszył ramionami. Strzeliliście głupstwo. Niejeden sądzi, że jak coś zakopie, to już tego sam diabeł nie odkryje. A wiadomo, jak człowiek schował, człowiek odnajdzie. Martwcie się teraz sami, ja tylko pytam, co chcecie z tym robić? Jeśli macie zamiar wieźć z sobą, umywam od wszystkiego ręce. Ależ Colorado, zawołałem. Co pan ma na myśli? Myślę, że ścigamy bandytów i że jeszcze możemy się znaleźć w nie lada tarapatach, a to, wskazał na rozwarte juki, przysporzy nam kłopotów. Zrabowane diabelskie złoto. Nie, ja z tym nie pojadę. Na dobrą sprawę konia należałoby również tu zostawić, ale mi żal zwierzęcia. Wierzcie mi, mam dobre doświadczenie. Musimy to zakopać natychmiast. Właśnie tu, przy tej mogile. Czekam na waszą decyzję. Spojrzałem na Karola. Karol spojrzał na mnie.
W tym, co mówi Colorado, jest sporo słuszności. Zakopmy, powiedział. A jeśli to jest część skarbu Lessera? Zaprotestowałem. To wrócimy tu później. Nie sprzeciwiałem się dłużej. W chwilę później musiałem wziąć udział w mozolnym grzebaniu nowego dołka. Kiedy uznaliśmy go za odpowiednio głęboki, cisnęliśmy weń oba juki i dokładnie zasypali. Pomyślałem wówczas, że dopóki widnieją nasze i tych, których ściągamy, tropy, trafić do tego miejsca nie będzie trudno. Kiedy jednak wiatr zawieje ślady i wyrówna grobowy kopczyk, nikt nie odnajdzie zakopanych kosztowności. Ruszyliśmy w dalszą drogę. Zająłem miejsce na końcu naszej małej kawalkady, wiodąc na długiej uździe konia Rogera Drake. Kim on był? Myślałem. Co go łączyło z Colorado? Ale przede wszystkim, w jaki sposób wszedł w posiadanie złotych monet i drogocennych wyrobów? I czy to część skarbów Lessera? Nad wieczorem, gdy słońce poczęło sięgać horyzontu, dostrzegliśmy w dali szare, zamazane zarysy jakiejś budowli czy też wzniesienia. Z takiej odległości nie sposób było stwierdzić. Zatrzymaliśmy się na chwilę, aby napoić konie odrobiną wody. Wtedy Colorado, który miał z nas wszystkich najlepszy wzrok, poprosił mnie o lornetką i długo przyglądał się zagadkowym kształtom. To jest dom, stwierdził. I to nie jeden, lecz parę zabudowań. Nic innego, jak tylko zagroda tego zwariowanego rolnika. A skoro zabudowania, to i woda. W tych stronach nie istnieje żadna inna chałupa. Z tego wniosek, dalej jechać nie możemy. Być może Lesser z towarzyszami odpoczywają teraz na farmie. Szybko by nas dostrzegł. Zeskoczył z siodła, wyjął z juków zaostrzony palik, wbił go obcasem buta w ziemię, zarzucił swemu koniowi koniec lassa na szyję, a drugi przywiązał do kółka. Postąpiliśmy podobnie. Colorado, zapytałem w pewnej chwili, gdy siedząc na kopczyku piachu zapaliliśmy fajki. Skąd pan wie o Juliuszu Cezarze? Na prerii tego nie uczą. Zaśmiał się cicho, pyknął kłębem dymu. Myśli pan, doktorze, że ja zawsze wędrowałem prerią? Dom na pustkowiu w miarę jak niebo ciemniało, robiło się coraz chłodniej. Pozbawiona roślinności naga płaszczyzna bardzo szybko traciła ciepło. Nim pierwsze gwiazdy ukazały się na niebie, począłem szczękać zębami. Rozwinąłem koc i otuliłem się nim dokładnie. Skulony, oparłem głowę na podgiętych kolanach i w tak niewygodnej pozycji zapadłem w jakąś półdrzemkę. Kiedy mnie zbudzono, rozprostowałem zdrętwiały kark i ujrzałem nad sobą niebo czarne jak atrament, usiane srebrnymi punkcikami. A że właśnie wypadł nów, noc była dość ciemna, sprzyjająca naszym zamierzeniom. Wsiedliśmy na konie i ruszyli, już nie zważając na ślady, wprost na dalekie budynki rzekomej farmy. Tam przecież, jak twierdził Colorado, znajdowało się jedyne w tych stronach źródło. Jechaliśmy powoli, jeden obok drugiego, aby nie pogubić się w ciemnościach. Skorzystałem z tej okazji i zapytałem półgłosem, kto do niego strzelał? Stary traper natychmiast pojął, o kogo pytam. Mógł go zabić każdy, na dobrą sprawę. Tylu ludzi oszukał, łatwiej mu było o wroga niż komukolwiek na świecie. Myślę jednak, że wdał się w zwadę z kimś z grupy Lessera. Kogóż innego, u licha, spotkałby na tym pustkowiu? Dlaczego go nie ścigali? Takie bogactwo, nic o tym nie wiedzieli. Wtrącił się Karol. Nie wyobrażam sobie, aby Lesser ujrzawszy, co znajduje się w jukach, wypuścił z rąk zdobycz. A powód strzelaniny? Nie miał prawdopodobnie żadnego związku z tym, co wiózł Drake. Tylko w ten sposób można wszystko wytłumaczyć. Wielki bóbr ma rację, mruknął Colorado. Od samego początku tak myślałem, ale dajmy spokój tym rozważaniom, lepiej popatrzcie przed siebie. Z dalekich ciemności mrugał teraz ku nam złotawy punkcik. Światełko, powiedział Karol, tam ktoś jest. Zejdźmy z koni, zarządził Colorado. Kawałek drogi piechotką dobrze nam zrobi. Teraz wędrowaliśmy jeden za drugim. Na koniec doszliśmy tak blisko, iż złotawy punkcik urósł do rozmiarów sporego kwadracika. Tu zostawimy konie, odezwał się Colorado. Pod pana opieką, doktorze. Jeśli pan usłyszy strzelaninę, proszę wskoczyć na siodło i dobrze wytrzeszczać oczy. Kto wie, może zajdzie konieczność szybkiego wycofania się z tego miejsca. Gdyby przypadkiem wylazł na pana jakiś obcy człowiek, proszę natychmiast uciekać. Z 3 końmi luzem? Jak pan sobie to wyobraża, Colorado? Zostawi pan nasze wierzchowce i tego znalezionego. Przydadzą się nam później, jeśli wpadniemy, oczywiście. Pana w tym głowa, aby ruszyć, jak tylko będzie możliwe, naszym tropem i pomóc w odpowiedniej chwili. Westchnąłem głęboko, a Karol roześmiał się półgłosem, Colorado snuje ponure przypuszczenia. Nie przejmuj się tym, Janie. Nie widzę powodów, dla których mielibyśmy wpaść w łapy zbirów. No, idziemy. Przez krótki czas dostrzegałem ich czarne sylwetki, później zakryła je noc. Siadłem na piasku z oczami zwróconymi na dalekie źródło światła, nastawiając dobrze uszu. Ale noc była cicha, a szelest kroków moich towarzyszy umilkł po kilku sekundach.
Dłużyło mi się nieznośnie. Czułem się jak samotny patyk na pustyni lub jak kołek w płocie, któremu powyrywano wszystkich sąsiadów. Niewiele brakowałoby, a zapadłbym w drzemkę. Żeby temu zapobiec, podniosłem się i począłem wolno krążyć dokoła gromadki koni. Tak minęła godzina i nic się nowego nie wydarzyło. Na koniec jednak wydało ma się, iż słyszę daleki, przytłumiony tentent. Padłem plackiem i przyłożyłem ucho do ziemi. Odgłos umilkł. Podniosłem do oczu lornetkę. W niczym mi to nie pomogło, tylko daleki blask padający z okna stał się wyraźniejszy. Gdy tak cisza trwała nadal, doszedłem do wniosku, iż padłem ofiarą złudzenia słuchowego. Jakżeż mi się dłużyła ta noc. Zapaliłem fajkę, co było dużą nieostrożnością, bo zapach dymu na otwartej przestrzeni, zwłaszcza w porze nocnej, niesie się bardzo daleko. Fajka pozwoliła mi czuwać z napiętą uwagą aż do chwili, w której ujrzałem przed sobą cień czarniejszy od nocy, zbliżający się wolno w moim kierunku. Stanąłem za swoim koniem, gotów do skoku na siodło. Czekałem natężając oczy. Po chwili cień stał się wyraźną sylwetką człowieka. Jeszcze chwila, a rozpoznałem Karola. Nie będę ukrywał, iż westchnienie ulgi wyrwało mi się z piersi. Idziemy, Janie. Wzięliśmy konie za uzdy, ale z Mustangiem Colorado wydarzyła się rzecz kłopotliwa. Nie chciał ruszyć z miejsca. Próbowaliśmy na różne sposoby zmusić do tego uparte zwierzę. Nic nie wychodziło. Wreszcie Karol znalazł sposób. Zagwizdał parokrotnie, za każdym razem zmieniając wysokość tonu, aż wreszcie trafił na właściwy, bliźniaczo podobny do gwizdu Colorado. Poskutkowało. No i jak tam? Zapytałem, kiedy wlekliśmy się przez piachy. Znakomicie. Domyślasz się zapewne, iż Lessera już nie zastaliśmy. Ale za to spotkaliśmy 2 drabów spod ciemnej gwiazdy. Oczywiście udawali niewiniątka, zabłąkanych podróżnych, ale gdy odkryliśmy, no, zgadnij? Nie zgadnę, mów dalej. Dobrze, otóż we wnętrzu stodoły, bo tam jest stodoła, znaleźliśmy żonę O'Briena z synem. Całych i zdrowych, chociaż wymęczonych i wymizerowanych. Dziwny człowiek z tego Lessera. Więźniami opiekowano się dość troskliwie, sami to przyznali. Rzeczywiście, mruknąłem, ale nie przekonasz mnie, że Lesser to dżentelmen. Co to nie. Po prostu pragnie mieć zakładników całych i zdrowych. Tym trzyma w szachu O'Briena. Zgadzam się. Uważaj teraz, Janie. Ten zwariowany farmer pokopał tu jakieś doły. Zwolniliśmy jeszcze bardziej kroku. Nie tyle z obawy o siebie, ile o konie. Wreszcie wkroczyliśmy w smugę światła. Widziałem już wyraźnie zarys okna i ścianę budynku. Usłyszałem, jak skrzypnęły drzwi i nowa ścieżka blasku padła nam pod nogi. Ujrzałem na niej Colorado. Jesteście? A jakże? Odparł Karol. Razem z całą statniną. Teraz druga osoba wyszła przed budynek. To ty, George? Pomóż wprowadzić zwierzęta. Poszliśmy kawałek dalej, omijając jasny kwadrat drzwi. Przed bramą następnego budynku George zabrał mi konia. Tędy, usłyszałem głos Karola. Chwycił mnie za rękę i powiódł wprost do wejścia. Przekroczyłem próg. Wnętrze przedstawiało się nieco ponuro. Niska izba prawie pusta. Jedyne umeblowanie stanowiły 2 ławy i wąski stół między nimi. Na stole sterczała wielka, staroświecka lampa naftowa, rzucająca dokoła mdły blask. Ale światła dodawały potężne polana buchające złotym płomieniem we wnętrzu obszernego, z kamienia spojonego kominka. Nad ogniem, na haku wbitym z boku, wisiał żelazny, mocno okopcony sagan, we wnętrzu którego coś bulgotało. W takich garach duszono ongiś potrawki z wiewiórek, ulubiony przysmak osadników Nowej Anglii. Pociągnąłem nosem. Pachniało wcale przyjemnie. Poczułem nagle głód, ale przede wszystkim zapragnąłem napić się wody. Dostrzegłem wiadro i począłem rozglądać się za jakimś kubkiem. Dobry wieczór, doktorze. Odwróciłem się. Kubek stoi na oknie, proszę wziąć. Woda była zimna, o lekko metalicznym smaku. Wyglądało na to, iż niedoszły rolnik dokopał się mineralnego źródła. Dziękuję, powiedziałem odetchnąwszy głęboko. Jak się pani czuje? Chyba nie potrzebuję wyjaśniać, kim była jedyna w tym pustym domu kobieta. Niewiele z nią rozmawiałem podczas krótkiego pobytu w zagrodzie O'Briena. Stała teraz przede mną w złotawym blasku płomieni, wysoka i szczuplejsza, niż mi się dotąd wydawało. Jakoś dałam sobie radę, odpowiedziała. Oni nie byli źli, jednakże, taka długa jazda. Roześmiała się. Od dziecka jeżdżę konno. To był drobiazg. Martwię się tylko o sama, ale go przecież uwolnicie? Po to tu jesteśmy. Wpadł jej w słowo Colorado, wchodząc do izby. Westchnęła. Co się dzieje w naszym gospodarstwie? Wszystko zmarnieje, jeśli to potrwa dłużej. Zerknąłem na Colorado. Pani O'Brien nie wiedziała, że jej dom padł ofiarą ognia. A więc rację miał Karol, przypuszczając, iż pożar wybuchł już po porwaniu gospodarzy. Colorado głośno odetchnął. Spojrzał kobiecie prosto w oczy i rzekł: nie ma tu co ukrywać, chałupa spłonęła. Co, spalili ją?
Łotry, a zawsze powtarzałam Samuelowi, żeby nie jeździł do Santa Rosa. Całe zło z tego poszło. Oczekiwałem, że teraz pocznie lamentować. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Strata takiego dorobku była przecież wystarczającym powodem. Omyliłem się jednak. Nieoczekiwanie zapytała, pewnie jesteście głodni? I nie czekając odpowiedzi dodała, siadajcie, zaraz podam. Spełniliśmy jej życzenie, a po chwili przyłączyli się do nas Karol i George. Dopiero teraz Colorado wyjaśnił prawdopodobną przyczynę pożaru. Zareagowała na tę wiadomość w sposób dla mnie nieco zaskakujący, a więc jednak nie są oni tacy źli. Przyjemnie o kimś pomyśleć, że jest lepszy, niż się wydawał. Pani O'Brien widać nie bardzo wzięła do serca stratę dobytku. Być może Samuel był, zgodnie z opinią Colorado, nie byle jakim kutwą i miał odłożoną sporą sumkę. Być może, iż jego żona zaliczała się do osób niełatwo dających wyprowadzić się z równowagi. Kobieta, która zniosła ogromny trud pionierskiego okresu gospodarki osadniczej, w niczym nie mogła przypominać mieszkanek ucywilizowanego wschodu Ameryki. Nie każda przecież potrafiła zdecydować się na rozpoczęcie nowego życia na tych pustych przestrzeniach i wytrwać. Ale skoro wytrwała, niełatwo było ją złamać. Podała nam na blaszanych talerzach mięso pokrajane w drobne kawałki, podlane gęstym sosem. Potrawka, doktorze, zauważył Colorado. Prawdziwa antylopa. Odkryłem tu spiżarnię doskonale zaopatrzoną. Dom musiał być od dawna kryjówką bandy, a my siedzimy sobie spokojnie jak w centrum Nowego Jorku, wtrąciłem. Bez obawy, doktorze, dobrze wszystko spenetrowałem. Oni odjechali jeszcze o zmierzchu i nie wrócą aż za kilka tygodni, jeśli ich wcześniej nie kapniemy. Skąd taka pewność? Z wypowiedzi tych dwóch drabów. Są mrukliwi, lecz coś niecoś zdołałem od nich wyciągnąć. Jakich drabów? Już ci mówiłem o tym, ja nie, wtrącił Karol. Chodzi o tych strażników, którzy pilnowali panią O'Brien i jej syna. A jakżeście ich znaleźli? Niech powie Colorado, odparł Karol. Nie będę odbierał mu tej przyjemności. Uśmiechnął się, ale Colorado zachował powagę na twarzy. Oczywiście, że opowiem, odparł. Tylko trochę się pokrzepię. Nareszcie jakieś prawdziwe jedzenie. Pokrzepiał się dość długo, wreszcie odstawił na bok parokrotnie napełnianą miseczkę. Po czym zwrócił się do George'a. Weź, chłopcze, jaką pukawkę i zobacz, jak się czują nasi jeńcy. Przy okazji nakarm konie. W stajni leży kilka worów kukurydzy. I obejdź dokoła budynki. Nie szkodzi popatrzeć. No, idź, mój chłopcze. Dopiero teraz dowiedziałem się, jaki był przebieg nocnej wyprawy Karola i Colorado. Pod same zabudowania dotarli bardzo szybko i bez przeszkód. Psów tu nie było. Potem zajrzeli przez okienko, właśnie to oświetlone, i dostrzegli wewnątrz izby dwóch mężczyzn. Jeden z nich był zajęty krajaniem mięsa, drugi rozpalał ogień w kominku. Okno było szczelnie zawarte i żaden odgłos rozmowy nie docierał na zewnątrz. Karol i Colorado wartowali pod tym oknem przez jakiś czas. Nie byli pewni, czy ci dwaj mężczyźni są jedynymi mieszkańcami farmy. Jednakże nikt więcej nie wszedł do wnętrza domu. Zdecydowali się obejść wszystkie zabudowania. W tej wędrówce posuwali się wzdłuż ścian. W mieszkalnym domu było zapewne więcej pokojów, bo natrafili jeszcze na dwa otwory okienne, pozabijane deskami. Do domu prawie że przytykał drugi budynek. Przyłożyli uszy do ściany i usłyszeli lekki tupot i parskanie. Colorado chciał uchylić wielkie, podwójne wrota, nie mógł jednak tego dokonać bez odsunięcia potężnego, żelaznego rygla. Obawiając się więc hałasu, zaniechał swego zamiaru. Poszli dalej. Za stajnią wznosił się nieco niższy budynek, również bez okien, z drzwiami zaopatrzonymi w zamek. Karol próbował je otworzyć, bez rezultatu. Obeszli więc dokoła całe zabudowania, posuwając się ostrożnie, przystając co kilka kroków i nasłuchując. Gdy przebyli większą część powrotnej drogi, usłyszeli lekkie skrzypienie, jakby źle naoliwionych, zardzewiałych zawiasów. Przystanęli. Smuga blasku przecięła im drogę. Usłyszeli obcy głos, przyniosę wody. Czyjeś kroki zaszurały po piasku. Przylgnęli do ściany. W blasku padającym przez uchylone drzwi ujrzeli człowieka, jak z wiadrem w ręku zmierzał wprost przed siebie i po chwili zniknął w ciemnościach. Colorado odczekał chwilę i ruszył za nieznajomym, aby, jak się wyraził, uspokoić go. Poszło mu to bez trudu. Podszedł z tyłu i uderzeniem pięści ogłuszył. Ręce związał mu jego własnym pasem, a nogi chustką zerwaną z szyi nieprzytomnego. Po czym wrócił do Karola. Drzwi domu były nadal otwarte. Postanowili nie czekać dłużej. Jeniec mógł w każdej chwili odzyskać przytomność i uwolnić się z prymitywnych więzów. Karol stanął tuż za drzwiami i popchnął je lekko. Zaskrzypiały przeraźliwie. To ty, Ralph? Ozwał się głos z wnętrza izby. Co tam robisz? Brak odpowiedzi jakoś nie zaniepokoił pytającego. Więc po paru sekundach Karol powtórzył swój manewr. I tym razem bez rezultatu. Wówczas, opowiadał Colorado,
Poradziłem wielkiemu bobrowi, aby zastukał. Poskutkowało. Z głębi budynku wyskoczył jegomość z pukawką w ręku. Dosłownie osłupiał, jak zobaczył pańskiego przyjaciela, doktorze. Oniemiał na kilka sekund, wreszcie wrzasnął. Czego? Tam leży jakiś człowiek, powiedział mu wielki bóbr. Człowiek? Powtórzył i uczynił kilka kroków przed siebie. W ten sposób znalazłem się akurat za jego plecami. Chwyciłem go za szyją, niezbyt mocno. Tyle, ile potrzeba. Nawet nie krzyknął. Z dalszej opowieści wynikło, że moi towarzysze obu jeńców przenieśli do izby. Skrępowali starannie lassami i dokładnie ich przeszukali. Nie znaleźli nic poza jedynym kluczem. Do których drzwi mógł pasować? Natychmiast przypomniałem sobie o wejściu do budynku przylegającego do stajni, mówił Colorado. I co powiecie? To był właśnie odpowiedni klucz. A kto był za drzwiami? Lucy i George. No, to wszystko. A gdzie jeńcy? Zapytałem. W sąsiednim pokoju. Wrócili do przytomności i są łagodni jak baranki. Przenieśliśmy ich tam, żeby nam nie przeszkadzali. Nawet rozmawiałem z nimi. Najpierw twierdzili, że nie znają żadnego Lessera. Kiedy ich zapytałem, czy ten Lesser nie ma przypadkiem drugiego nazwiska, nabrali wody w usta. Wówczas pouczyłem obu łagodnym tonem, iż w ten sposób szykują sobie postronek na szyję. Dopiero wówczas puścili nieco pary. Zapytali, co im zarzucam. Odparłem, iż napad i porwanie, co w tych stronach równa się 2 stryczkom. Przerazili się. Poczęli przysięgać, że są biednymi traperami, że sobie w tym opuszczonym domku obrali chwilową siedzibę, że, na koniec, przed paru dniami przyjechała tu grupa jeźdźców ścigająca jakichś bandytów. Ci ludzie powierzyli ich pieczy 2 jeńców, żonę i syna herszta bandy. Kazali ich pilnować jak oka w głowie, póki tu nie powrócą. Znudziło mi się wysłuchiwanie tych bajeczek. Jutro będzie okazja porozmawiać z nimi dłużej. A co z Samuelem? Zapytałem. Dlaczego go porwano? Czy pani coś o tym wie? Okazało się, iż żona farmera była bardzo dokładnie zorientowana w całej sprawie. Oto, czego dowiedzieliśmy się od niej. Samuel O'Brien udał się pod koniec zimy z Nowego Meksyku do Arizony, aby nabyć od nawajów kilka sztuk owiec. Uważał, iż tylko ten gatunek najbardziej nadawać się będzie do hodowli w podobnych dla obu terytoriów warunkach klimatycznych. Żona proponowała, aby zabrał kogoś do pomocy. Nie chciał, powiedział, że to tylko niepotrzebny wydatek. W czasie swej samotnej wędrówki, będąc już u celu, zabłądził. W jakiejś bezludnej dolinie zaskoczyła go, rzecz niezwykle rzadka w tamtych stronach, gwałtowna burza połączona z ulewnym deszczem. Schronił się wraz z koniem w odkrytej przypadkowo, obszernej grocie. Lało bez przerwy tak, jak gdyby wodospad Niagary nagle zawisł nad Arizoną. Kiedy wreszcie ustał ten potop, farmer musiał kilka godzin przeczekać, aż spłyną rwące potoki, jakie utworzyły się na dnie doliny. Tak zastała go noc. Dopiero o świcie opuścił grotę. Posuwając się wzdłuż krawędzi stromego grzbietu doliny, zauważył nagle w głębokiej zapadlinie wymytej przez wodę wierzch drewnianej beczki. Zeskoczył z konia, oderwał pokrywę i zamarł z wrażenia spojrzawszy do wnętrza. Było wypełnione złotymi monetami. Napakował ich, ile mógł, do juków siodła i kieszeni swego ubrania. Z kupna owiec natychmiast zrezygnował, bojąc się podróżować z takim bogactwem. Zasypawszy znalezisko, jak mógł najlepiej, i porobiwszy znaki na sąsiedniej ścianie skalnej, ruszył w powrotną drogę. Szczęście mu sprzyjało, bo gdy opuścił dolinę i nie bardzo wiedział, w jakim kierunku powinien jechać, napotkał wędrownego eksplorera. Ten udzielił mu dokładnych informacji, a nawet kawałek drogi podprowadził. O'Brien wrócił na farmę pełen dumy z dokonanego odkrycia. Wraz z żoną i synem dokonali przeglądu przywiezionych monet. Rozczarowali się nieco, ponieważ żadna z nich nie znajdowała się już w obiegu. Należało je sprzedać, ale komu i gdzie? W niedalekim miasteczku Santa Rosa znajdował się mały kantor bankierski. Jednakże O'Brien obawiał się, iż tego rodzaju transakcja obudzi niebezpieczne zainteresowanie jego osobą. Tymczasem więc przywieziony skarb zakopał w ziemi, w pobliżu domu. Cała rodzina O'Brienów przysięgła sobie nie wspomnieć nikomu o zdarzeniu. Nawet Colorado, tego ostatniego miano wtajemniczyć dopiero po spieniężeniu zdobyczy. Farmer zamierzał później odbyć drugą wyprawę do doliny i miał nadzieję, że namówi na nią starego trapera. Jadąc we dwójkę, mogliby zabrać kilka koni jucznych. Sprawdź opis filmu, tam znajdziesz dalszą część książki.